przed wami, panie i panowie, Sith Lord horroru, facet, który potrafi odróżnić, a niewielu potrafi, piątek 13:48 od opony 22,5. Naprawdę, on to potrafi. Facet, który o horrorach wie wszystko, facet, który tak naprawdę nazywa się Galeria Horroru, więc no co tu więcej mówić. Panie i panowie, przed wami Rafał z Galerii Horroru. Cześć Rafale. That's me. Witam wszystkich, siemanko. This is the man, to jest on. Cześć, witam, fajnie, że jesteś. That's Słuchajcie, przypominam raz jeszcze, dzisiaj jesteśmy w 4 miejscach, 2 razy na YouTube, jesteście u mnie, jesteście u Rafała na kanale oraz 2 razy na Facebooku, więc jeżeli wam się to podoba, oczywiście, że tak, wbijajcie łapy u mnie, wbijajcie łapy u Rafała również na kanale, jeżeli jesteście nowymi osobami i tak naprawdę nie wiecie, o co chodzi, a podoba wam się, co tutaj robimy, dajcie suba, włączcie dzwonek, zapnę wszystko. Czekaj, wiesz co, ja pokażę, ja chyba mam jeszcze z naszego pierwszego spotkania, oczywiście, że tak, popatrzcie, z naszego pierwszego spotkania na poprzednim kanale, czyli łapka w górę, subskrypcja i dzwonek z opcją wszystko. Tak, panie i panowie, no tyle już lat mamy z Rafałem, a przynajmniej ja mam tyle lat, jak to powtarzam niejednokrotnie, ja pamiętam święta bez Kevina na Polsacie. Było coś takiego? Było coś takiego nawet. O kurde. Więcej. Ja pamiętam czasy, kiedy telewizory były czarno-białe. Ło, jak to, Marcin? To koloru nie było zawsze? To niemożliwe. No nie, tam chodził pan z kartkami, malował, wiadomo Kurde. jak to jest. Zobacz, masz rekord widzów na live. Mam rekord widzów na live, ile mam No. osób w tym momencie, bo ja nie widzę. 60. 60, wow, ale super, fajnie, że jesteście, bardzo mnie to cieszy. Słuchaj Rafale, spotkaliśmy się oczywiście tutaj po to, żeby pogadać sobie o horrorach, no bo wiadomo jaka jest sytuacja, specjalnie ładną taką koszulkę dla ciebie i dla naszych widzów ubrałem. I panie i panowie, tak jak już mówiłem wcześniej, będziemy sobie gadać o horrorach ogólnie, więc pojawią się pewnie i zombiaki, i duchy, i w ten sposób. Ktoś wcześniej zapytał, czemu szczęki to horror, bo to się zmieniło. To się przez wiele, wiele lat, panie i panowie, zmieniło. Tak jak mówiłem wcześniej, Rafał, pewnie możesz albo popraw mnie, albo potwierdź, że było tak, że dawniej to były duchy, wampiry, zombiaki i tak dalej, wszelkiego tego rodzaju, to były horrory. Jak mieliśmy psychopatę, na przykład załóżmy, jak na przykład psychozę, mieliśmy jakiegoś rekina typu szczęki, mieliśmy idiotę w krzyku, no to rzeczywiście to był już thriller, to było jak thriller. Teraz to się wszystko rozszerzyło, bo rzeczywiście tych podgatunków jest mnóstwo i tak naprawdę w tym momencie horrorem jest Freddy Krueger, a tak samo horrorem jest Leprechaun, no i szczęki między innymi. Czy mam rację, Rafale? Dobre pytanie, bo właśnie chciałem umieścić na liście, szczerze powiem, i sam sprawdzałem w różnych źródłach faktycznie, jak to klasyfikują. Żadne źródło nie podało jako horror, natomiast faktycznie można podciągać pod Animal Attack jak najbardziej. Nie wiem jak z Gore, bo przyznam szczerze, że ten film widziałem tylko raz, przynajmniej 10 lat temu, więc musiałbym go na świeżo powtórzyć, ale właśnie ze względów na to, że źródła mi nie pomogły też w tym, no to ja go na listę nie umieściłem. Ale to prawda, że się wszystko rozwija, że tych podgatunków jest coraz więcej, więc myślę, że do Animal Attack chyba na spokojnie, nie? Ale jak go jeszcze powtórzę, no to na świeżo będzie gdzieś tam recenzja kiedyś publikowana. No ja akurat będę i pamiętam, że tak nie tak dawno widziałem Szczęki 3 i to jest w 3D. Oj, ja pewnie dobre to. I nawet okularów nie trzeba takie dobre. Ja już się zastanawiam, jakie sobie wulgary przygotować na recenzję. Ależ ten Lincoln się zamorduje przy edycji, bo będzie musiał tylko wypikać wszystko. No. Słuchajcie, panie i panowie, mamy po 10 filmów, mniej więcej. Znaczy mamy 10 filmów, plus są jeszcze wyróżnienia, które dodawaliśmy. U mnie kolejność jest totalnie przypadkowa, nie ma żadnego znaczenia. Jak to jest u ciebie, Rafale? Czy 10 to jest spoko, a 1 to jest petarda, rakieta, mega kino? Jak to jest u ciebie? Wyróżnienia na początku, 10 jest od tego najgorszego z najlepszych do powiedzmy tej petardy, tak jak to nazwałeś. Także u mnie jest ta chronologia zachowana. Dobra, czyli wiadomo jak jest. I słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. Taki mam zwyczaj, bo wiecie, zwyczaje są dobre. Rozdajemy nagrody. Rafał, ty będziesz rozdawał i ja będę rozdawał. Panie i panowie, miała być koszulka, przyznam szczerze, już wam powiem, nawet pokażę gdzieś tutaj mi się sekundkę, bo mam. Galeria będzie naklejki rozdawał. Jeszcze na finiszu zostało. Parę zestawów się uklei tam. Koszulka. Ale tak, jakiś czas temu był konkurs i tak naprawdę ile czekaliście na koszulki? 2 miesiące, żeby dotarły? Jakoś tak? Wiadomo, z Irlandii przez to wszystko, co jest na świecie i przez cały ten Brexit i tak dalej jest szaleństwo. Więc stwierdziłem, że nie będę narażał was na to, że nie dostaniecie żadnych koszulek. I będzie dzisiaj samosieja, panie i panowie. Kubeczki. Kubeczki, dobra.
Kubeczki. Ja nie mam swojego logo, co prawda, ale mam kastet na kubku. Bardzo, bardzo ładnie. Rafał, na koniec odcinka, bo oczywiście będziemy też odpowiadali na wasze pytania, wybierz jedno najciekawsze pytanie, które ci najbardziej, że tak powiem, rzuciło w oczy, albo raczej w uszy. Ja też wybiorę i dostaniemy. A czemu mówię, że będzie łatwiej? Bo to są kubeczki robione w Polsce przez polską firmę, więc no nie ma tego problemu, że później będzie przez może wysyłane i nie dojdzie. Więc słuchaj, ode mnie naklejki na pewno też pójdą, zestaw dla kogoś. Proszę bardzo, więc jak najbardziej możecie dawać radę. Panie i panowie, zaczynamy. Na początek, tak jak już mówiliśmy, wyróżnienia i komentujcie oczywiście co, gdzie, jak i kiedy. Oczywiście tak. Rafał, słuchaj, powiedz mi, jakie masz pierwsze wyróżnienie? Wyróżnienie. Tutaj akurat szczerze powiem, że nie ma znaczenia kolejność żadna. Moje pierwsze wyróżnienie to nawet nie jest film, ale ja chciałem powiedzieć dosłownie 2 zdania o kinie azjatyckim, bo to taka propozycja też na przyszłość, że może zrobimy, bo nie oszukujmy się, pewnie tutaj na naszej liście to będą Amerykańcy, coś mi się wydaje najwięcej, albo coś z Europy ewentualnie, natomiast możemy kiedyś u mnie zrobić top 10, ale azjatyckich faktycznie, bo tam jest naprawdę temat głęboki. Ja bym musiał też jeszcze bym musiał dużo nadrobić sam, ale ogólnie uważam, że azjatyckie kino jest po prostu straszniejsze w wielu aspektach. Oni potrafią wygrać te napięcie i klimacik, nie? Ale to tak tutaj jako przykłady podam tylko Opowieść o 2 siostrach 2003 i Wiolonczela 2005. Jest tego więcej oczywiście. Nie wiem, jak ty się zapatrujesz na azjatyckie kino. Czy też siedzisz w temacie tak... Uwielbiam, przyznam szczerze, bardzo dobre. No wiadomo, że większość tak ludzi potem powie, jak powiesz na przykład, czy widziałeś Ring? A tak, kojarzę w ogóle tą amerykańską wersję, która amerykańska wersja jest, uwierzcie mi, jest beznadziejna w porównaniu z oryginałem. Dużo jest takich twórców, głównie kino koreańskie, panie, panowie, tutaj to rzeczywiście jest wielkie, naprawdę jest wielkie pole do popisów. U mnie tajlandzkie też. Tajlandzkie też, jak najbardziej, to wiesz, to tak naprawdę czemu pojawiają się amerykańskie wersje? Krótka piłka. W Korei film wymiata, to tak samo jak w Polsce. Czemu Amerykańcy przyjechali i kupili prawa do ekranizacji Killera oraz Historii miłosnych Jerzego Sztura? Bo się okazało, że pobiły filmy, wszelkie amerykańskie filmy, które były wtedy w kinach, jeżeli chodzi o kasy kinowe. I tak samo jest w tym momencie taka i wyłącznie sytuacja. A to nie wiem, czy słyszałeś, właśnie teraz robią remake Zombie Express, mam shorta na jutro przygotowanego. Tak, czytałem właśnie, Korea Południowa sprzed 4 lat film i klepią już po angielsku. Tak samo jest taki film, nie wiem, czy będzie miał go na liście, ale czy nie, na pewno też u mnie jest, jeżeli chodzi o wyróżnienia, bo teraz ja mam 3 wyróżnienia, panie i panowie. Mam po pierwsze 13 duchów, film między innymi z Matthew Lillardem, czyli z Kudłatym w roli głównej. Pewnie kojarzycie tę scenę, wiesz, w domu w ogóle bardzo mi się podoba, bo straszyć w dzień albo straszyć w przeźroczystym domu to rzeczywiście trzeba umieć, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Po drugie, Kobieta w czerni z Danielem Radcliffe'em, ale tylko i wyłącznie pierwsza część. Pierwsza część tylko jest wyłącznie czegoś warta, bo tak naprawdę o to chodzi. I trzeci miałem i mi wyszło z głowy. Bo sobie nie zapisałeś. Nie zapisałem właśnie. Przypomnieć się na pewno. Oczywiście, że teraz co gadaliśmy, to będzie. Atku, tak, jak najbardziej będzie zapis. Za każdym razem jest zapis. Mam w końcu. Let the right one in, ale nie wersja amerykańska, tylko wersja oryginał. skandynawska. Tak, nie pamiętam teraz, czy to jest duńskie, czy fińskie. Coś takiego też zawsze mylę, wiesz, ale to tam dosłownie były różnice też 2-3 lat na tym remake'u. Dokładnie, rewelacja po prostu to jest. W Polsce to było Pozwól mi wejść, jak ktoś nie kojarzy. Bardzo nieoczywisty horror. W ogóle dziękuję, Rafał, bo ja mówię, siedzę w Irlandii, więc tutaj ciężko, żeby w kinach były polskie tytuły, tylko oczywiście anglojęzyczne, więc Rafał mnie koryguje, poprawia. Mówię, bo facet się zna, bo umie. Więc potwierdzam, dobry, faktycznie też jestem za oryginałem, ale remake był naprawdę spoko, dali radę w miarę. Też dali radę. Taki inny bardzo nieoczywisty film, chciałbym powiedzieć horror, bo to tak naprawdę o wampirach i jeszcze z Tomem Hiddlestonem, czyli z Lokim, to tylko kochankowie przeżyją, także wiesz, niekoniecznie. Ale to jest akurat bardziej dramat psychologiczny Jima Jarmusza niż horror, bo chodzi o parę wampirów, którzy są samotni, bo oczywiście żyją, wiadomo, i tak dalej, już wiele lat, a ludzie wokół nich umierają. Dobra, więc teraz przechodzimy, panie i panowie, do naszej 10. Znaczy ja jeszcze mam wyróżnienia poza azjatyckim. To dawaj, słuchamy cię. Azjatyckim, natomiast ja bym chciał wyróżnić na pewno jeszcze It Follows, coś za mną chodzi z 2014, za wizualia, też, no jednak troszeczkę przełamało fabułę, myślę, miało oryginalniejszą niż większość horrorów tamtego czasu. Soundtrack, tutaj praktycznie w każdym filmie będę soundtrack też, myślę, podkreślał.
Resident Evil bym podkreślił pierwszy na pewno, bo po prostu przepadam za tym filmem bardzo. Już nie mówię o dalszych częściach na ten moment. Na pewno wyróżniam za poziom strachu chociażby, za Bugula. I Babadook bym chciał wyróżnić z 2014 jako horror psychologiczny, tak to się ładnie mówi na to. Za samą postać też jednak, że te horrory psychologiczne próbują czasami, nie zawsze to wychodzi, bo z reguły robią tak, że zestawiają jakiś strach, który siedzi gdzieś tam w głowie, jest to jakaś powiedzmy czy choroba, czy jakaś schiza, próbują to kontrastować z jakimś złem, które faktycznie gdzieś tam może czyha w rogu. Babadook to świetnie sobie tym manipuluje powiedzmy, także to takie moje wyróżnienia. I bardzo ładnie. Ja miałem akurat tylko te trzy. Powiem Ci szczerze, nawet Resident Evil rzeczywiście uwielbiam. Pierwsza część Paula W.S. Andersona. Dzisiaj zresztą ktoś na czacie mówił o jego nowym filmie, czyli o Hunter Killer. Jakoś tak chyba z Milą Jowowicz, Tonym Ja i Ronem Perlmanem. Więc mówię sobie, muszę zobaczyć. Nie skojarzyłem, że to rzeczywiście jest horror, no bo to jest horror, ale dobry. Dobry, oczywiście, że tak, ale tylko i wyłącznie pierwsza część, przyznam Ci szczerze, że płakałem pierwszy raz. Zobaczyłem, że ta Michelle Rodriguez została zamordowana, taka fajna kobieta, a tutaj odłożył łyżkę chili? Odłożył łyżkę chili, jak najbardziej. Dobra, oczywiście, że tak, bardzo mnie się cieszę, że Wam się podobają. Pies Gamer, Resident Evil, masz dobry gust, galeria. Widzisz? Ludzie też potrafią Cię docenić. Słuchajcie, Panie i Panowie, teraz przechodzimy do tego, po co tutaj przyszliście, po co tutaj przyjechaliście, po co oglądacie nas w Polsce, Irlandii, w Ameryce, w Niemczech i nawet pewnie gdzieś tam w Czechosłowacji. Mimo że nie istnieje, ale Jugosławia też nie, a ludzie oglądają. Słuchaj, mamy po 10 filmów. U mnie jest, jak już mówiłem, nie ma tak naprawdę znaczenia kolejność, u Ciebie jest ważne, więc zacznijmy. A jak? Od Ciebie. Co masz na miejscu 10? Na miejscu 10 ten przez chyba społeczność horrorową najniżej uznawany, albo na jeden z najniżej uznawanych dla wielu podgatunek, jakim jest slasher, ale tutaj miałem mocną debatę z samym sobą, Ci powiem szczerze, bo miałem zestawienie do wyboru na tę pozycję versus, to było tak, Krzyk versus Teksańska Masakra versus Halloween. Odrzucam Krzyk, bo mimo, że bawi się fajnie gatunkiem i troszkę redefiniuje jednak, odkrywa te schematy, no to jednak Krzyk mnie aż tak mocno nie urzekł mimo wszystko. Była to po prostu niższa ocena. Teksańską tylko i wyłącznie odrzucam za to, że bardziej zawsze wolałem Myersa. Zawsze gdzieś tam w moim sercu był Myers. Mam i obraz z Myersem tam gdzieś za mną stoi, case'a w telefonie, no wszystko z Myersem i podusie z Myersem nawet mam, więc zawsze gdzieś tam Halloween był dla mnie. Oczywiście mówiłem, że soundtracki będę podkreślał i tak dalej, ale żeby nie powtarzać, no to raczej w każdym będzie ten aspekt. Teksańska jest takim niekoniecznie prostym slasherem, ona jednak ma coś więcej troszeczkę niż takie typowe, jak to się mówi, typowa rąbanka slasherowa i tylko krew i flaki, ale tutaj właśnie będę miał jeszcze na liście Tobiego Hoppera jeden film, dlatego teksańską sobie tutaj odrzuciłem, ale oficjalnie na miejscu 10 mam Halloween Carpentera oczywiście. Chyba nie będę się rozpowiadał dużo na temat Halloween, myślę, że tutaj każdy zna tę pozycję, ale jakiś slasher chciałem tutaj mieć i to zdaje się będzie jedyny i będzie to na pewno Halloween właśnie. Jedyny? Ja mam chyba z 50 tutaj. 50 masz? No bo ty lubisz bardzo slasherki. Bardzo lubię. Nie no, rzeczywiście to Halloween to już jest wiadomo kultowy. Chciałbym się powiedzieć oryginalny slasher, ale nie jest oryginalny, bo oryginalnym pierwszym, jako pierwszy uznaje się właśnie teksaską masakrę piłą mechaniczną, więc to jest taka sytuacja. Jak robiłem recenzję Halloween, to się dopiero wtedy dowiedziałem, że tak naprawdę w pierwszej części Michaela grało bodajże 4 czy 5 osób. Tak. Myślałem, że to zawsze jest, no, a tam dziecko to wiadomo oczywiście, ale jest jeden kaskader i jest kobieta nawet, tak, która rzeczywiście Debra, a w tym momencie wypadło mi nazwisko, która właśnie jest rzeczywiście producentka Johna Carpentera, z którą zawsze robi filmy, też okazało się, że potrzeba było, także no wiadomo, a tam z daleka gdzieś ktoś inny, bo rzeczywiście ten aktor nie dał rady, ten ktoś zapił, ten coś, no jak można, że tak, zgadza się, jak najbardziej. No to powiem szczerze, skoro u mnie kolejność nie ma znaczenia, sekundkę, tylko sprawdzę, gdzie to jest. Ja też, panie i panowie, miałem Halloween. U mnie Halloween był akurat na 8 miejscu, ale to jak mówię, u mnie kolejność nie ma znaczenia. Bardzo mi się podoba to, że tak naprawdę to było kino niezależne. Mówi się, że kino niezależne, bo nikomu nie zależało. Nie o to chodzi, panie i panowie. Gdy John Carpenter wymyślił ten horror, w ogóle miała być sytuacja taka, że ten nosił tytuł oryginalnie Babysitter Slasher, czyli Killer, czyli zabójca opiekunek do dzieci. Ale się okazało potem, że
a co byśmy było, gdybyśmy zrobili to, że w Halloween, straszna noc i w tym momencie jedna noc i nie trzeba będzie nagle 5000 kostiumów, bo nie trzeba będzie 5000 kostiumów, nie będziemy zmieniać lokalizacji, bo nie będą się przemieszczali, zaoszczędzimy światło i tak dalej, wszystko oświetlenie. Można? Oczywiście można. Kiedy poszedł do producenta, czyli do Akada, powiedział, że potrzebuje 300 000 na film, to ten 300 000 na cały film? Stary, ja teraz kręcę film z Lawrence'em Olivierem, który jeden dzień kosztuje mnie 300 000. Proszę bardzo, masz. No i się okazało, że zarobił tyle, a reszta to już panie i panowie wiecie. Tutaj jest na czacie, widziałem, jest Adaś. Adaś jest mega wielkim fanem, podobnie zresztą jak ty, jest fanem właśnie Michaela Myersa, czyli oczywiście, że tak, panie i panowie, Michael Myers ląduje Halloween przecież ląduje na miejscu 10. Prawda, slasher nie potrzebuje kolosalnego budżetu. Nie, to akurat, to wiesz co, to jest też tak, że bardzo często gęsto przekombinują, jeżeli popatrzysz na Halloween 4, 5, 6, 8, 10, 42, na kolejne Jasony, Krugery, czy laleczki Chucky, to jest masakra. Ja w tym momencie, jak mówię, oglądałem nie tak dawno Teksaską Masakrę i przy okazji chyba 3. czy 4. tam gdzieś się pojawia Matthew McConaughey i Renée Zellweger, ja cię kręcę. Jak zobaczyłem w ogóle, że on ma nogę sterowaną na pilota i laseczka, on nie może jej dorwać, on nie może jej zamordować, bo ona ma pilota w ręku i jego nogą się bawi. Ona się włącza. Dobra abstrakcja, co? Hardcore. Ale wiesz co, jedną rzecz mam mu do zarzucenia. Z jednej strony fajnie się bawi oświetleniem, gdzieś tam ten Myers z cienia wychodzi i to jest spoko, ale mówiłem o kultowym soundtracku, jednak wydaje mi się, że jest nadużywany jednak, bo tam w co drugiej scenie ten soundtrack Carpentera też Carpenter komponował. Taka ciekawostka, że ten soundtrack się często strasznie powtarza i może się komuś przejeść jednak podczas tego seansu. Bo jeszcze ostatnio powtarzałem Halloween, faktycznie no bardzo dużo razy był użyty, ten sam oczywiście podkreślam, ta sama nutka cały czas. No, zgadza się, ale to wiesz, przez to tak naprawdę, no mówię, to był film niezależny, to był film 300 000 $, to pamiętacie, mówimy o latach 70., to jest ogromne są pieniądze teraz, to dopiero wtedy, więc, ale rzeczywiście John Carpenter od zawsze, bo on jest z wykształcenia i z pasji, oprócz tego, że jest reżyserem, to jest muzykiem, wywodzi się w ogóle z rodziny muzycznej i sobie stwierdził, że okej, dobra, sobie napiszę, zrobił łatwe, rzeczywiście fajnie to wyszło, ale bardzo znany rytm, bardzo znany dźwięk, no ale wiadomo, może być nadużywany jak najbardziej. Słuchaj, u mnie na miejscu 10 pojawił się film, którego domyślam się, że gro z was nie widziało. Mowa o horrorze pod tytułem Banshee Chapter. Widziałem kiedyś. Widziałeś, bardzo dziwne inne kino, to znaczy jest w latach 80., 90. było gro takich filmów, Charles Bronson w nich brylował, gdzie można było po prostu za pomocą jednego, Naga Broń się z tego świetnie śmiała, za pomocą jednego hasła można było zaprogramować osobę i ona coś tam robiła. I to są właśnie eksperymenty na ludziach i przyznam szczerze, sposób, w jaki ten film jest przedstawiony, no to robi rzeczywiście wrażenie. Mnie pojechał mocno. Bałem się go jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Jest to dobry horror, dobry straszak, bardzo nieoczywisty. A muzyka, tak już wspomniałeś, Rafale, tutaj robi tak ogromnie potworne dodam wrażenie, że to jest coś niesamowitego. Właśnie tak podglądam, jaką ocenę dałem. Dałem 5 4 lata temu, ale powiem ci szczerze, że ja tego filmu nie pamiętam zupełnie, więc u mnie by w topce się nie pojawił. Ale no nie pamiętam, więc ciężko mi się odnieść nawet, jakkolwiek. No wiadomo jak to jest. Słuchajcie, jesteśmy, jak mówię dzisiaj, w 4 miejscach. Białowłosy 85. Bardzo dziękuję za donate. Niestety dzisiaj się żadne nie pokażą, bo używamy aplikacji, która nie pozwala na to, ale wszystkie pokażę za tydzień, bo za tydzień będzie odcinek z OBS-a, że tak powiem, nadawany. Ale dziękuję bardzo. Jak tylko będą się pojawiały donaty, będę was informował, bo to zawsze miło takowe dostać. Krzysztof Kubiak pisze, że Banshee to w ogóle postać z irlandzkiej mitologii. Zgadza się. Nie tak daleko ta czarownica ode mnie się kojarzy. Demon Duch. Tak, dokładnie, to cały czas chodzi o to samo. Jaki jest polski tytuł? Właśnie nie ma. Nie ma? Czyli nie chodzi jako Banshee Chapter. Jeżeli mówimy o tym z 2013, bo taką datę. Tak. No to nie ma tytułu polskiego. Czyli nie ma, czyli po prostu idziecie do wypożyczalni i mówicie, poproszę Banshee Chapter. Do wypożyczalni skruch, co ty? Takie nie wolno dotykać teraz nic. Teraz nie wolno taka sytuacja, no ale wytrzymamy, damy radę, zobaczycie, będzie jeszcze super. Będziemy żyć aż do śmierci, Marcin. Proszę?
Aż do śmierci będziemy żyć, ci powiem. Do śmierci będziemy żyć, dokładnie. A poza tym, tak na dobrą sprawę, panie i panowie, wiadomo jaka sytuacja, nie pajacujmy. I tak z życia żaden z nas nie wyjdzie na żywo, także wiadomo o co chodzi. Słuchaj, dobra, Rafał, będziemy mieć noc żywych trupów na żywo, co nie? Będzie. Zobaczycie. To by dopiero było. I też tak z takimi chamskimi maseczkami na ryju założonymi. Ale już wiadomo jak się przed tym bronić, tyle się obejrzało, nie? Tak się zdaje przynajmniej. Że kałacha i w łeb, spokój normalnie. Tak, skąd kałacha wziąć? Skąd kałacha? Nie wiem, coś, wiesz, normalnie, słuchaj, no dawniej było tak, że można pójść na bazar dziesięciolecia w Warszawie i kupić, co nie? Także teraz to, ale ty z Białegostoku jesteś, nie masz niedaleko do Ruskich, tam możesz coś ogarnąć, coś załatwić. Co ja z Białegostoku? Nie. Nie? Solsztyna! To Daily, bo pewnie ci od Daily'ego chodziło. No, jakoś tam się widzisz, no to Daily załatwi. Jak nie pomyliłem miejscowości, bo zawsze też mylę dwie na B. Białystok mylę z Bydgoszczą, ale chyba Białystok. Jak pomyliłem, to przepraszam. Dokładnie. Słuchaj, co masz na 9? Powiedz mi, bo jestem ciekawy. Na 9 mam The Others, inni z 2001 z Nicole Kidman. Też częściowo jako thriller faktycznie, ale ten horror tam jest. Tutaj powiem głównie za co go wyróżniam. Wyróżniam go za to, że jako jeden z pierwszych, nie wiem czy pierwszy, nie jestem w stanie się pod tym podpisać, operował, nie będę spoilerował, bo może ktoś nie widział, natomiast operował pewnym twistem fabularnym, szczególnie na końcu, który też inaczej trochę przedstawiał świat duchów, jakby pokazał ich z innej perspektywy. Z reguły te duchy w tych horrorach są takie jakieś negatywnie nastawione, tutaj było trochę inaczej też i to mi się zaskakiwało w ogóle, no, cały ten twist, gdzie zmienia tam akcję pod koniec filmu, faktycznie był czymś wyjątkowym w tym filmie. Niesamowity klimat, duża rezydencja, gdzieś tam mgła i tak dalej, to wszystko jakby się zgadzało, aktorstwo też, mamy praktycznie, no, na tej rezydencji, na terenie całej rezydencji dzieje się praktycznie większość filmu, więc mamy też dosyć sporą kameralność, wszystko fajnie, ładnie, pięknie, ale właśnie jak był napisany przede wszystkim, to jak był napisany i jak zaskakiwał i później horrory bardzo zaczęły mielić ten motyw w ogóle właśnie, co tutaj wykorzystuje sobie The Others i było tego dużo. Lepiej bądź słabiej to wychodziło, natomiast za The Others faktycznie, no mówię, nie wiem czy pierwsze, ale na pewno jedne z pierwszych i bardzo dobrze to robiło. Jakby tutaj chyba nie kojarzę aspektu, który by mnie jakoś uwierał podczas tego seansu. Może nie był idealny, ale to też nie jest tak, że mam niektóre takie filmy, że na przykład oceniam na 8, ale nie dlatego, że mają wady i nie dociągają do 10, tylko że po prostu gdzieś tam no wszedł mi na 8, a nie na 10. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Tak, że nie było gdzieś takiego takiego totalnego, wiesz, rozstrzału, nie? Ale no to właśnie był jeden z tych filmów, gdzie praktycznie bez wad, ale no na 8 zasłużył. Nie jest to arcydzieło też. Rzeczywiście, przyznam szczerze, fabuła jest to relatywnie prosta. W zamieszkałej przez rodzinę Grace posiadłości zaczynają się dziać niepokojące rzeczy. Ale jak jest zarysowana później, kurczę. Właśnie, o to chodzi. I to jest dobre, to jest moc takich filmów. Świetny przecież też był zwrot akcji między innymi w Szóstym Zmyśle, który teoretycznie też można by powiedzieć, że to jest horror, bo jest o duchach, ale rzeczywiście Nicole Kidman pokazała, że bo to był ten okres tak naprawdę, kiedy ona się rozstała ze swoim mążem Tomem i wyszła z jego cienia. Pokazała, że jest pełnokrwistą aktorką, dobrze wybierała rzeczywiście swoje role, dobrze wybierała. No, patrzę tutaj na Filmwebie, bo wchodzę, bo lubię wiedzieć polskie tytuły. Jest jako thriller. No wiadomo, ale filmem bym się jakoś mocno nie sugerował. Filmy w ogóle dla mnie to nie jest. Ja IMDb Rotten Tomatoes sprawdzam najczęściej. Ja też na IMDb siedzę dosyć często, aczkolwiek na IMDb nie mają polskich tytułów tak od razu. No tak, ale na filmy mają za dużo głupot, tam. No, temat rzeka. Nie jest mierna. Zrobimy sobie jakiś odcinek na żywo na ten temat. Słuchajcie, 83 osoby jest super, jest moc, jest fajnie, kurde, bardzo więcej niż u mnie. No widzisz, tak to jest. Ludzie kochają naprawdę dobre horrory, dobre filmy, a jeszcze jeżeli gada dwóch ekspertów. Ekspertów, ale się nazwałem, ojejku. Nie, no jeżeli wiesz, rzeczywiście jest w porządku, to wiadomo jak jest. Zdaje się, że u mnie na moim live'ie nie ma dźwięku mojego też, jak przeszedłem do ciebie, więc tutaj wszyscy przyszli, tak mi się wydaje też, także spoko, bo u mnie jest 20 osób, tak chyba jest, bo nie mogę jakby rozdwoić w czasie rzeczywistym, jeżeli tam mam opóźnienie. Aha, w ten sposób. Tak mi się wydaje, że jesteś tylko ty u mnie. Chcesz to sprawdzić, zobaczyć, skorygować? Ja tutaj chwilę mogę ponawijać, a ty sobie obejrzysz? Nie mam pomysłu, jak to zrobić nawet. Szczerze, ja mogę wejść na swojego live'a, ale mi się wydaje, że tam nie ma dźwięku. Może ktoś był na moim live'ie teraz, jak się przyłączyliśmy, to może dać znać na czacie, czy tam jest dźwięk mój głos, ale wydaje mi się, że nie. Horror familijny, Hereditary, 4. ściana pisze, no.
Zaraz posłucham. To jest tak dosyć ciekawe. No, słuchajcie, można tak podejść równie dobrze, tak jak mówiliście wcześniej. Gremliny jako niby horror. No niespecjalnie, co nie? Ale to się zmienia. Hereditary, no rzeczywiście, to jest taki film, który bardzo polaryzuje ludzi. Bo pamiętam, że albo ktoś mówi, ale super petarda, albo jest beznadziejny. Tak. Nie ma tego, że może być. Nie ma tego. I to mi się bardzo podoba, bo przynajmniej szczerze, ja jako twórca filmowy, tak, zdarza mi się też kręcić filmy. Właśnie przygotuję się do mojego pełnometrażowego debiutu i to jest właśnie coś, że gadasz z kimś i mówisz, ty słuchaj, widziałeś mój film? Widziałem. No i jak? No wiesz, nie, powiedz mi, ty stary, ale obejrzałem ten film, był super, świetny, rewelacyjny, albo tak, obejrzałem, ale było dno, to mi się nie podobało, to, a nie, że tego nie lubimy. Tego nikt tam naprawdę nie lubi. DM Malek pisze, że nie ma dźwięku. Nie ma, ale odpaliłem, powinien być też. Może dotrze, jakoś tam spróbowałem. Hereditary, Midsommar, właśnie tego typu filmy, no dokładnie. Jest Mała Wiedźma pisze, ale że tutaj macie na żywo, nie? Zobaczymy jak jest. Hereditary ma duże natężenie emocjonalne, pisze Hanchi 1.9. Tam mierzyli pulsometrem ogólnie też po Hereditary chyba widownie, jak tam puls im... Był taki wykres, żeby pokazać, jak Hereditary straszy bez jumpscare'ów praktycznie. Wiesz co, ja akurat do takich rzeczy to ja podchodzę dosyć sceptycznie, bo nieraz wyrzuci taki film super straszny na Netflixie, że większość ludzi nawet go nie ogląda do końca, bo się boją. Tak, wiesz, to marketing głównie, nie? Tak, a potem wchodzisz na ten film, oglądasz i mówisz, większość ludzi nie ogląda tego filmu do końca, bo jest debilny, bo jest słaby, bo po prostu nie robi roboty. No, słuchaj, gdyby nie marketing, to Blair Witch Project nie zrobiłby roboty, bo tak naprawdę tam nie ma, można powiedzieć, nic wielkiego, a tak zrobiony świetnie marketing był to pierwszy w historii found footage, więc wiadomo. Z tych, co znamy, chyba tak. Tam faktycznie niezła była szowka, wszyscy uwierzyli, że to prawda i myślałem o nim na liście, ale aż tak mocno mi nie siadł. Bo to do tego stopnia, że nawet profile tych 3 filmowców na IMDb były zmienione. To było przy współpracy z IMDb, że oni byli zaginieni, że nie wiadomo było, o co chodzi. A to nie wiedziałem. Były jeszcze te czasy, kiedy na IMDb nie można było się zalogować. Teraz wiadomo, IMDb jest własnością Amazona, więc teraz każdy, kto ma konto na Amazonie, może się zalogować. Wtedy rzeczywiście nie, było tylko na zaproszenie od filmowca, od dźwiękowca i tak dalej. Więc ja miałem wtedy konto, ale no, wiadomo jaka jest sytuacja. I tak było, że tam zmienili i tak dalej, a budżet bodajże tylko 35 tysięcy dolarów było, a zarobili... Coś takiego, no. Tyle pieniędzy. Milionów? Nie, coś takiego chyba. Grubo. Możemy za chwilę sprawdzić, ale tutaj popatrzymy na pytania. U ciebie nie było dźwięku, ale chyba już jest. Chyba już jest. Pies Gamer, tak, będziemy mówili o Egzorcyście. Zdecydowanie. Spoiler. Zdecydowanie tak, jak najbardziej. Ciekawe, czy na liście jest The Thing. Zobaczycie, panie i panowie, więcej nie pytanie. Krótkie pytanie do ciebie od Adasia. Która część Boogiemana jest lepsza? Z trylogii, jak miałbym wybrać, czy uważam, że nawet równo szło, jeżeli chodzi o pierwszą, drugą, ale chyba pierwszą, natomiast upewnię się specjalnie, jak oceniłem, bo akurat Boogieman to było dobre 6-7 lat temu, nie chcę okłamać. Pamiętam, że są 3, mam nadzieję, że dobrze mówię. Mówię oczywiście ten 2005 i tak dalej, jedynkę oceniłem na 7, Boogieman 2007 oceniłem tak samo, bo mówiłem, że tam równo szło, tylko że to było bardzo dawno temu. Nie wiem, czy ta ocena by teraz się nie zmniejszyła. Ja tak często mam, że jak po latach powtarzam, to po prostu troszeczkę te oceny są już niższe, bo to też doświadczenie filtruje, że tak powiem, to wszystko, ale uważam, że całkiem okej, pierwsza i druga. Ale słuchaj, coś w tym jest, bo ja na przykład przyznam, że kiedy widziałem po raz pierwszy Koszmar z ulicy Wiązów na przykład, no to miałem jakieś 7-8 lat. Tak. Wtedy można było, panie i panowie, mówimy o latach 80. Więc wtedy rzeczywiście to robiło wrażenie niesamowite, bałem się tego Frediego, nawet pójść do łazienki, już kiedy zrobił się zmrok, mimo że światło wszystkie włączę, strach, jak najbardziej był strach. Teraz jak popatrzę na Frediego, no to jest żenujący, krótko mówiąc. Technicznie film nie dojechał, rzeczy się nie zgadza, jak wiemy, no ale wiadomo jaka jest sytuacja, to jest moja miłość. Nawet tutaj się pokazywałem wam już wcześniej, ale popatrzcie. Wow. Nie wiem, czy masz dźwięk na tym i tym. Nie, na tym nie mam właśnie dźwięku, dlatego nie mówię nic, specjalnie czekam, aż się połączę, bo tam akurat kamera jest z tyłu, a ponieważ nadajemy w ten sposób, nie przez OBS-a, nie ma możliwości, ale rzeczywiście Frediego kocham. I tym oto, panie i panowie, hoplem muzycznym. Co chciałeś powiedzieć, Rafał?
Mogę tylko dodać, że technicznie to piątek 13 nie dojechał jeszcze bardziej. To jest dopiero. Ale to u mnie nie ma na liście, od razu mówię piątku 13. Słuchajcie, u Rafała na liście piątku 13 nie ma, a u mnie na liście piątek 13 też się nie znajduje. Też się nie znajduje, nie ma w ogóle, nie ma w ogóle. Zaliczę sobie na moje 9. miejsce. Słuchajcie, jak sam zresztą Sean Cunningham, twórca piątku 13 sam przyznał, piątek 13 to była zżynka. To był film nakręcony po to, żeby zarobić kasę. I No to kiedy już się swoją okazało, drogą. taka jest oficjalna wersja. Kiedy się okazało, że Halloween Johna Carpentera sromotną, chciałem powiedzieć, może nie sromotną, to można powiedzieć klęskę, ogromny sukces odniosło, no to stwierdzili, dobra, robimy cokolwiek, żeby było rzeczywiście szybciej, mocniej i jeszcze więcej. I tak powstał Jason, a tak naprawdę powstała Pamela, można powiedzieć, bo w pierwszej części, uwaga, zdradzamy fabułę filmu sprzed prawie 40 lat. W pierwszej części Jason, no, mówmy się, że się nie pojawiał, można tak powiedzieć. Ale to było tylko i wyłącznie po to, żeby była skrzynka. A potem co się dzieje, jak w którejś tam części oblewają go kwasem, jakimiś toksynami czy coś w ogóle i z Jasona się robi małe dzidzi i tak dalej, one są, nie wiem, gugu gaga. Ja cię kręcę, tutaj gdzieś go wysadzają granatem. Ale w tu mu kosmosie urwają. jaki fajny, co? W kosmosie powiem Jak szczerze, prawie obcy z maczetą. obejrzałem i mi się nawet podobał. Znaczy, No mi też taki podobał, głupi, wiesz. ale to wiesz, taki guilty pleasure trochę. Ale wiesz, jaka była geneza filmu Jason X, bo o tym filmie mówimy, czy Jason X, czy Jason 10? Jason X, no. Tak, Nie wiem, nie pamiętam. producenci oglądali Apollo 13, bo Karl wtedy był nominowany do Oscara i było, a co by się stało, gdyby Jason był w kosmosie? To nie, tego nie kojarzę. Jak będziecie patrzyli oczywiście, stylizowali się na Obcego, stylizowali się na Predatora, nawet ten jego wygląd troszeczkę przypomina maskę Predatora, co tam tylko można było podłączyć, jakieś Gwiezdne Wojny, Star Trek, wszystko to było zrobione, ale no rzeczywiście Jason nie dojechał. Z całej tej wielkiej trójcy, panie i panowie, czyli Jason, Michael oraz Fryderyk, to Jason zdecydowanie nie dojechał. Oj, Jason. Jason. Ale jak już mówiłem, Freddy dojechał i dlatego u mnie pierwsza część Koszmaru z ulicy Wiązej znajduje się na miejscu 9. Bardzo mi się podobało to, co zrobił Craven. Wiadomo, po latach jest już to bardziej sentyment niż strach, bo gro osób obejrzy i powie, ale stary, to słabo, rzeczywiście. Im więcej to oglądam, kiedyś poczyniłem recenzję właśnie na moim starym kanale i obejrzałem sobie 4-godzinny dokument odnośnie Freddy'ego Krugera, odnośnie tego, jak te wszystkie 7 pierwszych filmów powstało. No i tam rzeczywiście mnóstwo Wes Craven tych rzeczy powiedział. Film był bardzo nieoczywisty. Nikt go nie chciał zrobić, bo tam na początku była sytuacja, co prawda nie powiem jaka sytuacja, bo algorytm słucha, ale chodziło o to, że Freddy miał być dżentelmenem, który bardzo lubi chłopców i dzieci w ogóle, no ale się okazało, że rzeczywiście tam jakaś wynikała sytuacja, że podobna była akcja niedaleko, gazety się szeroko spisały, więc ten aspekt usunięto całkowicie ze scenariusza. Ale co mi się podobało, że no, kiedy Freddy dokonuje morderstw, to jest we śnie, wtedy jesteśmy najbardziej bezbronni. Wtedy no nie ma gdzie uciec, co nie? Bo nawet już, jak tak popatrzycie, kiedy zabija tego chłopaka w więzieniu, co nam się wiesza na prześcieradle, on wtedy już jest obudzony, więc teoretycznie nie powinien go Freddy już dorwać. No ale jakoś to jest akurat błąd w druku, no ale na takie rzeczy już nie sprawdzamy. No ale wiecie dokładnie jak jest. Miłość to jest miłość dziecięca i tak zostało, że Fryderyk to po prostu, ale tylko Robert Englund, pani Paweł. Nie mówimy o tym nowym Freddym, który wygląda jak pizza. Nie, zdecydowanie. Czekaj, ale nie. no właśnie, mówisz o tym wątku, co usunęli ze scenariusza i to dokładnie jest w remake'u. Tak, to jest. Ja za to tego filmu nie lubię, ale ja nie wiedziałem tego, co powiedziałeś, szczerze przyznam. I teraz wiem, skąd oni to wzięli. Wzięli to z oryginalnego, to właśnie wtedy była głośna sytuacja. No teraz powiem tak, jeżeli zrobią nową wersję, tego już na pewno nie będzie, bo ten temat przez te wszystkie sprawy, które się działy z Billem Cosbym, Harvey Weinsteinem i tak dalej, na pewno nie będzie umiejscowiony i wydaje mi się, że dobrze, ponieważ to jest trochę przegięcie, to jest naprawdę trochę za dużo. Zostawmy, to jest slasher, to nie jest dramat psychologiczny, gdzie zagłębiamy się w psychikę głównego bohatera, to ma być po prostu zwyrodnialec. Nie wystarczy, że po prostu zabił mnóstwo dzieciaków, ci go spalili w ogóle żywcem i tak dalej. Wystarczy. Nie ma co kombinować. Adaś tutaj pisze Freddy i Jason. No wiadomo, był Freddy kontra Jason. Był.
miał być tak naprawdę Michael kontra Jason film, ale się okazało, że producenci mówili, ale co, będziemy mieć kino nieme? Jeden nie mówi, drugi nie mówi, co będzie normalnie, co będzie. No właśnie, to też jest takie. Ale właśnie tak. a propos tego koszmaru jeszcze, bo wyobraź sobie, że faktycznie teraz w tej starej części w pierwowzorze zrobili Krugera, który lubi dzieci. Myślisz, że ta postać byłaby teraz taka kultowa? Ja myślę, że by go nie lubili wtedy. Wydaje mi się, że gdyby to dali w ten sposób, By nie bardzo poszło. szybko mogłoby nie pójść, to jest raz, a dwa, że mogliby to w kolejnych częściach usunąć, całkowicie usunąć, pominąć ten No, a wątek. właśnie już ten pierwowzór by nie był taki kultowy chyba. Nie wydaje mi się, bo w tym momencie ludzie by już całkowicie inaczej patrzyli na Zobacz na po ten remake'u. Bardzo remake był, ale też wiesz, no oni w nowej wersji mówili, że rzeczywiście tak, no wygląda tak, jak wygląda, gdyż sprawdzaliśmy i tak wyglądają poparzenia. No dobrze, może takie wyglądają poparzenia, ale kino to nie jest rzeczywistość przeniesiona 1:1. No masz No, tym faceta, bardziej którego slasher. spalili, normalnie on wrócił i on zabija. Dla mnie on wygląda jak spalona pizza, krótko mówiąc. No wiesz. trochę tak. Jest to słabo wygląda. Nie wygląda rzeczywiście dobrze, ale poza tym kto by chciał oglądać takie, jakby chcieli to rzeczywiście. Podobało mi się w nowej wersji te mikro spania i tak dalej. Rzeczywiście to było tak troszeczkę głębiej poszli, ale ogólnie nie. I poza tym to efekty wizualne, daj spokój. No Jak pizza na ekranie, no. Jak oglądałem przecież oryginalnego Frediego, jak on tam wychodzi z tej ściany i chce tą Heterlangenkamp dorwać, to oni to zrobili fizycznie. Tam był po prostu to jakiś specjalny materiał rozciągliwy i tam aktor przychodził z tą twarzą, nabijał się i to było w ten sposób zrobione. Jak ona tam wyrywa go gdzieś i jest krzaki z różami i rama, to też było fizycznie zrobione, panie i panowie. Oni tam mieli tą ramę, tutaj w tym momencie na raz, dwa, trzy usuwamy i nagle się okazało, można było i to było wszystko fizycznie zrobione. Nawet ta scena, kiedy dzieciaki sobie skaczą, kamera fajnie tak przejeżdża, to jest taka, że tak delikatna mgła, potem mamy drzewo i Johnny Depp z Heterlangenkamp są w aucie. To też było fizycznie. Tam chyba bodajże 13 osób potrzebne było do obsługi kamery przy tym jednym ujęciu, więc rzeczywiście hardkorowo. No możliwości znacznie mniejsze mieli, wiadomo, też efektów, no nie posadzili sobie w komputerze Adobe Premiera i... Oczywiście, że tak. Dobra, patrzymy, tutaj piszą nasi widzowie. Jason vs. Michael jest dość fajna krótkometrażówka. Oczywiście, że ogólnie. jest Batman kontra Wader, Predator kontra Wolverine, tego jest rzeczywiście mnóstwo, jeżeli do wyboru, do koloru. Ale tych slasherowych też oglądałem na YouTubie kiedyś na live parę. Co myślicie o dziewczynce ze studni? Dziewczynce o Samarze? Czy to jest jakiś tytuł jeszcze inny? Jeżeli chodzi o dziewczynkę z A filmu może jest taki azjatyckiego. film? Wiesz co, nie zdziwiłbym się, przyznam szczerze. W studni. Dziewczynka ze studni, zobacz, może to jest jakiś... Dziewczyna w studni, może ten. Nie, chyba wyskoczył mi Ring. Po prostu. Mhm. Ja Ring zawsze bardzo lubiłem, akurat to jest Samara kultowa postać trochę też, nie? No może nie te lata, co mówimy tutaj o tych Halloweenach i tak dalej, ale Samarkę bardzo lubię Ring ogólnie. Zgadza się, Ring rzeczywiście też mi się podobał. Hubert pisze, że miał być Hellraiser vs. Halloween i nie ma do tej pory. Chyba dobrze. Mnóstwo miało być takich pomysłów, teraz robią chyba kolejne Hellraisery. Słuchaj, ja w ogóle miałem taką sytuację, że to był Hellraiser. Tak, niemalże stałem się producentem ostatniej części Hellraiser. O kurde, ale tej co wyszła już? Czekaj, powiem ci nawet, sprawdzę, która to miała być, bo ich tam rzeczywiście mnóstwo jest, ale mi się... Chyba 2018 była jakaś najnowsza, coś takiego. To jeszcze nie tej, to była ta poprzednia, wiesz. Jeszcze coś jest, o matko. Mnóstwo tego jest w ogóle. Kiedyś przyznam szczerze, że gdy... No i patrz, nie wyskakuje, bo są dwa słowa, nie jedno słowo przecież. Hellraiser, dobra. Sytuacja była taka, że jak już mówiłem, jestem użytkownikiem IMDb, no a IMDb ma też swoją wersję Pro, jak się łatwo domyślić. No i co jakiś czas oni tam wrzucają różnego rodzaju rzeczy. Słuchaj, jak znajdę to akurat sobie patrzę, to jak znajdę, to będę tam znać. Nie, rzeczywiście masz rację, to był ten Hellraiser Judgment z 2018 roku. No i sytuacja była taka, że wrzucali oferty pracy i potrzebowali producenta. Praca miała się skupiać na tym, że dajesz $5000 i twoje nazwisko pojawia się tak naprawdę w tyłówce, co nie? Bo zbierali w ten sposób fundusze. No i tak mówię, kurczę, wtedy dwa projekty mnie interesował, był ten i był nowy Kickboxer z Jean-Claude'em Van Damme. I mówię, kurczę, a może rzeczywiście, bo tak skoro to robię te filmy, może to byłby dobry pomysł.
ale stwierdziłem, popatrzyłem, poczytałem, kto jest, co, gdzie, jak i kiedy. Mówię, nie, odpuszczę sobie, bo Ale chodziło oni o to, dawali z tego prowizję później jak z tak, zarobku? tak, Ale on chyba inwestowali nie zarobił, co? nie zarobił właśnie, tak No patrzyłem, bo w tym właśnie, momencie była bo kiedyś o tym masakra. wspominałeś. On od razu poszedł na wideo. Pytanie, czy on się zwrócił w ogóle? Budżet to 350 000, a czekaj, zaraz sprawdzimy to mało, na stronie. mało. No widzisz, ale Nie, to pewnie tyle to zarobił, ale to wiesz, oni muszą przebitki mieć, żeby to zarobiło. no wiadomo, marketing, reklama i to jest w ten sposób. No i zrezygnowałem, powiem szczerze, stwierdziłem, że jednak nie będę się bawił w to. Tym bardziej, że chciałem zainwestować w cokolwiek innego. A $5,000 to dużo pieniędzy. No, 20 000 prawie złotych. Dużo mówić. Dobra, Pan Adam patrzymy się dalej. pyta o ulubione horrory. No to właśnie mówimy o nich w sumie teraz. Cały czas będziemy gadać przez najbliższe 15 godzin. Także 24H Viral 7 Days Samara. Nadajemy cały czas. ma być serial. Coś się dzieje, przynam szczerze. Hubert, patrzyłem. Coś Wszystko ma być w serialu teraz. Czaki, nie czaki. Teraz jest wszystko robią. W ogóle studia. Kotleciki smażą, nie? Bo już pomysłów nie ma. A poza tym, panie i panowie, łatwiej zrobić 48. część Hellraisera, niż na przykład wymyślić na nowo coś i dać No bo już masz pieniądze na widzów, nie? marketing. Już ludzie znają serial. Oczywiście, że tak. To jest piękne i proste. Ja muszę się tym zająć chyba, wiesz? Sobie no, robił co Koszmar z ulicy Wiązów, reboot. Na co czekasz, stary? Jedziesz z koksem i No jakby dali hej, na start chociaż jakiś budżet, to chętnie. to byłoby fajnie. Już ci mówię co i jak. Tak, Hellraiser jest oczywiście, cały czas jest reżyser już ustalony. David Gordon Green będzie reżyserował. A, czyli ten od Halloween, tego nowego. Od tej nowej trylogii Halloween. Więc całkiem sensownie, no jak najbardziej. On przy okazji Halloween nie dość, że był reżyserem, scenarzystą, to jeszcze producentem wykonawczym, więc no przynajmniej już jest w tym aspekcie dobrze. Zobaczę, jakaś data jest, ale nie ma nic. Ostatnia aktualizacja jest z listopada i nie ma nic. Jeżeli chcecie, to mogę wam podać do firmy, do Fara Films albo, bo to na HBO, pani panowie, będzie znowuż. HBO się tym zajmuje. HBO. Tak, także wiadomo jak jest. Czy mama to horror? O, uciekło mi. Tak, mama to horror. Mama to horror. Jak najbardziej. Dobra, słuchajcie. Miejsca 10. i 9. ogarnięte. Co masz na 8, Rafale? Co u ciebie na 8 jest? Na 8 mam Omena z 76. Na razie chyba same klasyki mam. No dobra, The Address było 2001. Na start ciekawostkę podam. Dzisiaj sprawdziłem dopiero, że reżyser ma już 90 lat. Urodził się w 1930. Zrobił ponad 60 filmów i seriali i naprawdę dalej jeszcze funkcjonuje, kurde, nie? To już jest ten wiek, że no w kwiecie wieku to jest, powiedzmy, taki dosadnej. W każdym razie ja mam Omena głównie za tutaj postać dziecka, no bo jednak Omen, można powiedzieć, chyba antychrysta tutaj nam prezentował, też było to w jakimś stopniu przełomowe, pewnie coś tam jeszcze było niszowego wcześniej o podobnym temacie, ale jednak Omen chyba był takim jednym z głośniejszych przynajmniej. Tam znowu praktycznie wszystko grało, tam była bardzo dobra praca kamery, dobre aktorstwo, soundtrack z Omena też gdzieś tam używałem zawsze w jakichś materiałach, w kilku, znaczy się w soundtrackach chyba też, jak robiłem topkę soundtracków. No można by dużo mówić, ale tak naprawdę to bym powtarzał swoją własną recenzję, tak mi się wydaje na ten moment. W każdym razie Omena miałem okazję powtarzać, zdaje się z rok temu też była recenzja, jak ktoś chce szerzej posłuchać, bo ja jak się rozgadam to 20 minut będzie. Jakoś zawsze ceniłem ten film, później jeszcze zrobiono oczywiście remake, tam 2000, nie pamiętam dokładnie który bardzo kopiował, chociaż jest niezły, ale to tak naprawdę jeżeli ktoś nie lubi starych filmów i chciałby sobie obejrzeć Omena nowszego, no to w sumie się dużo nie zmienia. Ale szanuję, jednak ten dzieciak naprawdę mnie przerażał w tym horrorze. On specyficznie uśmiercał, powiedzmy sobie, niektórych tutaj ludzi, tam podmianka na początku fabuły, dziecka i tak dalej. Kto znał, to kojarzy doskonale temat, tak. Ja nie tak dawno oglądałem właśnie serial, był na którejś ze stacji Damien. Mówię, fajnie, że rzeczywiście kontynuacja, dosyć to fajnie pociągnęli, no ale się okazało, że... tak, ale się okazało, że po jednym sezonie anulowali, bo ktoś tam, bo coś się stało. No, okazało się, że pewnie nie zarobiło się tak, jak się powinno zarobić i nie lubię takich rzeczy naprawdę i dlatego ja bardzo często widzowie pytam, czy będzie recenzja takiego serialu?
Ja nie lubię na przykład oglądać na bieżąco, bo po pierwsze odzwyczaiłem się od czasów, kiedy wchodziłem i co tydzień oglądałem odcinek. Nie lubię tego. A poza tym mnie wkurza, jak już się w coś wciągnę, to chciałbym fabułę znać. I wiedzieć, że na przykład tego będzie 8 sezonów i tego będzie 8 sezonów, jest nakręcone. A że nie, ja się wciągnę, tak jak w Damiena, po jednym sezonie, nie, wiesz co, jednak odpuszczamy, jednak anulujemy, bo tak było na przykład z The Swamp Thing, gdzie po pół odcinku, bodajże, po jednym odcinku anulowali serial, po prostu masakra, a był rzeczywiście dobrze Parę przyjęty. takich było seriali, no szkoda. No a wiadomo, wszystko o budżet się zawsze rozchodzi, nie? Tylko i wyłącznie. Oglądalność była mniejsza i... Michałowi się podoba, rzeczywiście Omen jest No, dobry. W ogóle nie da się zaprzeczyć. Gregory Peck, aktor zdecydowanie niekojarzony z horrorami. Świetną rolę tutaj panie i panowie Zgadzam odstawił. się. Ktoś może go kojarzyć z roli kapitana Ahaba w Moby Dicku. Tak, też takie filmy się oglądało. Wiadomo jak jest. 3 części Omena jest o synu, a Omena 4 chyba o córce. O córce, a to wszystkich nie widziałem, od razu mówię. No to wiadomo, to jest tak samo jak przy okazji z Egzorcystą. Wszyscy kojarzymy Egzorcystę na przykład pierwszego, a potem jest jeszcze drugi, jest trzeci, jest czwarty, piąty. Ja mam taką tendencję, że jak faktycznie oglądam ten klasyk, on jest naprawdę super i jak myślę o tych kontynuacjach, że mam sobie popsuć wrażenie z tego, czasami wolę nawet nie obejrzeć, wiesz? Pewnie gdzieś tam kiedyś nadrobię, ale troszeczkę nie lubię, jak mi psuje coś wrażenie takiego kultowego po prostu. Na sam koniec DM Malek będziemy rozdawać, wybierzemy najfajniejsze, 2 najciekawsze komentarze i autorzy tego dostaną nagrody. Ale no wiesz co, ja mam taki motyw, że mam ten cykl kultowe horrory i tam rzeczywiście jak widzowie wybiorą na przykład, że teraz będzie na przykład jak teraz o teksaskiej masakrze, no to w tym momencie jadę wszystkie filmy po kolei. No tak. I kiedy oglądasz Teksaską Masakrę 1 i jest wow, rzeczywiście jest rakieta, jest petarda, jest coś, co lubisz i potem wrzucasz 4. część z pilotem, czy tam coś w ogóle i tak dalej, no to jest to w tym momencie ta pierwsza część, ten oryginał rośnie w twoich oczach, a ta kontynuacja nagle okazuje się, że jest jeszcze bardziej denna, w ogóle się do niczego nie nadaje, więc odpuszczamy. Więc czasami tak jest, oczywiście, że tak, panie i panowie, wiecie. Ale to prawda, czasami się jeszcze wyżej ocenia właśnie przez to oryginał, nie? Przez ten pryzmat tych kontynuacji. Nie wiem, czy to jest naturalne i tak powinno się oceniać, ale też tak miałem. Ja miałem, jak obejrzałem, z tymi czarownicami, jak to się nazywało, co ostatnio wyszedł ten nieszczęsny podobno sequel. Nie wiem, czy kojarzysz może. Teraz wyszło niedawno w tym roku The Craft chyba, zdaje się. Aha, kojarzę, to kojarzę The Craft Legacy. Szkoła czarownic, Szkoła czarownic. Tak. Z 96, z mojego rocznika oryginał. Obejrzałem, mówię, średni. Poszedłem, obejrzałem te niby kontynuacje, mówię top 1 najgorszy 2020, nie? Mówię, kurde, ale ten oryginał przy tym to jest naprawdę spoko, nie? No co się tam działo w tym nowym, jak ktoś miał okazję, zanim kina zamknęli, to może poczuje mój ból. Mocny 1. Więc bardzo często tak jest. Dokładnie wiecie, że na przykład chociażby mówimy o Jasonie beznadziejny. Piątek 13 i Halloween i Freddy Krueger, jak pójdziemy do części tam, nie wiem, 4, 5, 6, 7, to w ogóle nie ma co oglądać. To wtedy stwierdzicie, ale że oryginał jest rewelacyjny, oryginał to jest po prostu mistrzostwo, to jest arcydzieło. No ale tak to takie jest. Do piwa filmy są te kontynuacje, nie? Takie filmy, które rzeczywiście, ta 8. część można sobie spokojnie, wiesz, wypić jednego głębszego, 4 browary, jedno oko przymknąć, drugie zamknąć. Coś przypalić jeszcze. A przypalić, usnąć, to wtedy ten film się dobrze ogląda. Wtedy to ogląda się okazuje, na napisach. Włączasz, patrzysz, fajny wstęp, fajna czołówka, elegancko. Obudzisz się, tyłówka, a to rzeczywiście musiało być dobre, bo fajnie poszło. Rewelacja. Ja tak przeszedłem przez drugiego Egzorcystę. Po prostu szkoda gadać. Nie dziwię ci się. Patrzymy, tutaj piszą nasi widzowie. Czy macie dziecko z horroru, które było creepy i was przerażało? Pyta pies gamer. Które nie było. Te dzieci naprawdę są creepy w horrorach. No właśnie Omen, którego podałem na pewno. Tak. Dziewczynka z Sinistera trochę. Kurde, dużo było wszystkich, teraz mi się nie przypomną tak na bieżąco, ale... Nawet przynoszę, że dzieciaki z jednej z pierwszych scen w La Llorona, jakiś taki nosi tytuł? La Llorona, oj, tak, Klątwa La Llorony po polsku, ten gniocik. Film nie jest rewelacyjny, krótko mówiąc, ale dzieciaki rzeczywiście idąc przez korytarz, to robi wrażenie. Chłopczyk, który jest w Nowym Koszmarze Wesa Cravena, też rzeczywiście on się pojawia tak samo w cmentarzu chyba dla zwierząt. To jest taki aktor bardzo często wsadzany.
Już wiem, już Oczywiście. wiem. Najbardziej mnie straszył zawsze chłopczyk z Klątwy przecież, kurde. On taki miałk kota robił, taki miau, i tak mu się japa rozdziewiała, nie? I miał taką charakteryzację, w sensie taki make-up, że taki bladziutki, taki kościotrupek i kurde, zawsze miałem takie ciary, bo Klątwa jeden z pierwszych horrorów, jak się masz 11 lat, obejdziesz takie dziadostwo, gdzie w rogu pod stołem siedzi czy pod kołdrą, później idziesz do łazienki, nie? No to wiesz, klik wszystkie światła po drodze i po prostu, panie, no, na biegaczka. Ja tego się miałem z Krugerem. Pamiętam, że to akurat było szła przy 4. części, chyba 4. część mi się wydaje, jest taka, kiedy on jest Dream Master, czy jakoś tak, kiedy on tam tego jednego chłopczyka morduje jako pacynkę. I pożyczyłem to od kolegi Eliasz, pozdrawiam cię, nie wiem gdzie jesteś w tym momencie, ale jeżeli oglądasz to super. No i miałem do przejścia, no w blokowisku się wychowałem, panie i panowie, przez pierwsze 25 lat życia mieszkałem w Polsce. I miałem do przejścia wyjść ode mnie z klatki, przejść przez boisko. Boisko w Tarnowie, skąd jestem, jest po prostu o wymiarach koszykarskiego boiska, więc nieduże. No i wejść do klatki do Eliasza. Godzina 22. Idę i dziecko nie kojarzy. Moja mama pozwalała mi oglądać takie filmy, jak miałem 8-9 lat. Dziękuję jej za to, bo rzeczywiście to mnie w pewien sposób kształtowało, ale ten pan wyskoczy gdzieś. Ten pan po prostu Freddy robi. Właśnie się zastanawiam, czy to jest zdrowe dla psychiki. Wiesz, ja mam taki pomysł na odcinek, żeby zgarnąć jakiegoś psychologa i o tym porozmawiać. Czy to jest dobre, że my w wieku 8 lat oglądamy horrory? Bardzo by mnie to ciekawiło, tylko musiałbym znaleźć kompetentną osobę, która mi odpowie, no bo ja nie znam się na tym. Powiem ci w ten sposób, że czytałem kiedyś fajny artykuł, no to teoretycznie psychologa, który się wypowiadał i miał pojęcie na ten temat, że osoby, taka była konkluzja, powiedzmy w wielkim cudzysłowie, że osoby, które oglądają horrory, tam thrillery, filmy o potworasach i potem na przykład, wiesz, oglądasz, dziękuję bardzo, idziesz spać i śpiesz sobie spokojnie, to są w większości socjopaci. To są ludzie, którzy nie mają wszystko w porządku z głową, więc witam. Już nie tylko Tomasz Raczyk powiedział, że jestem debilem, ale również i psycholodzy stwierdzili, że jednak Rafał, ja i ty nie jesteśmy pełna rozumu. Coś jest na rzeczy, nie? Coś w tym jest. Dziękuję bardzo, Białe Włosy 85. Kim jestem? Jestem youtuberem. Prowadzę swój kanał od września ubiegłego roku, a tak naprawdę na YouTubie jestem obecny od 2012 roku. Dłużej niż ja na pewno. Prowadzę bądź współprowadzę, jestem moderatorem i tak dalej na różnych innych 8 kanałach. Nie wszędzie mnie zobaczycie, bo niektóre osoby sobie tego nie życzą, a jest tak, oglądam wiele materiałów, wiele osób, dużo kradnę, że tak powiem, wchodzę na jeden kanał, o patrz, podoba mi się jak jego Yeti, jak jego mikrofon brzmi, jest to super, do innego kogoś wejdę i na przykład ukradnę pomysł, o jakie z tyłu są LEDy, a że miałem LEDy, to wrzuciłem i tak dalej, po prostu dużo oglądam, uczę się i staram się, żeby te materiały, które wam prezentuję, były jak najciekawsze, wydaje mi się jak każdy, jak ja, jak Rafał, czy jak Halfish z Kocham Kino, który też tutaj na czacie widzę, że był przed chwilą. Krótka piłka. Dobrze, panie i panowie, zobaczymy jeszcze na czacie, co się dzieje, bo tutaj dzisiaj śmiga 73 osoby. Bardzo mnie to cieszy. Tak, Stix, też masz nie po kolei w obie, jak my wszyscy. Wszyscy pokutujemy za to, że żyjemy. O, ktoś mnie pobił. Paweł Sadycki, pierwszy horror obejrzałem w wieku 6 lat i to był Smakosz, czyli Jeepers Creeper. Bardzo fajnie, bo to rzeczywiście dobre kino jest. Ja powiem ci, Pawle, widziałem nie tak dawno, ze 3 dni temu oglądałem 3. część Jeepers Creepers. Nie, zrobiłeś to. Możesz. The balance. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego? No, jakoś tak było, że widzieliśmy z moją kobietą 1, widzieliśmy 2, rzeczywiście fajne, ale 3 nie widzieliśmy, a jakiś czas temu to wyszło. Chciałeś kobietę wkurzyć, co? To ona akurat wybrała. Ja chciałem oglądać coś innego, bo że tak powiem, na półce, gdzie leżą moje pułkowniki, czyli filmy, które na półce leżą i sobie jeszcze ich nie miałem okazji obejrzeć, albo widziałem tak dawno, może nie pamiętam. Właśnie tam jest Candyman. I stwierdziłem, kurczę, chciałem to 100 000 lat temu obejrzeć, nie? Ona, jednak obejrzymy Jeepers Creepers 3, bo nie widzieliśmy. Ja mówię, w sumie faktycznie. Wszedłem po 10 minutach, ona mówi, co my oglądamy? Co to jest w ogóle za film? Wchodzę na IMDb, ale ocena, mówię, oj, ale dobra. Ile tam koło 3 chyba, co? Słabiutko, ale ja mam taki zwyczaj po prostu, że no, jak już coś zaczynam to oglądać, to po prostu wiadomo jak jest. O, widzę, że tutaj się ludzie... lustra w wieku 10 lat, nigdy zapomnę ten strach w drodze do łazienki, Krystian, no tak, wiadomo, też jeden z pierwszych, ja chyba miałem 12 i to samo lustra, no, dlatego teraz mam sentyment duży do tego filmu. No, wiadomo jak jest. Dobra, słuchajcie, to było miejsce, teraz mieliśmy 8, tak? Było 8, no.
że ja 8 mówiłem wcześniej, u mnie na 8 miejscu się pojawiło Halloween, to teraz Okej. panie i panowie, pora na miejsce 7. Rafale, jak wygląda miejsce 7, szczęśliwa siódemeczka, jak wygląda u ciebie? 7, trzeci, przepraszam, 1 z 3 po 2000 u mnie tylko tak naprawdę. Tutaj daję combo, bo mamy 4-częściowy horror, natomiast ja muszę 1 i 2 zawrzeć na jednym miejscu, bo po prostu są jakby siebie warte w tym pozytywnym znaczeniu, ale też nie chcę rozdzielać na 2 miejsca, bo to bez sensu. Mówię o naznaczonym, 1 i 2, 2010-2013, czyli James Wan, reżyser, Leigh Whannell, scenariusz, czyli jakby tutaj twórcy Piły, Martwej Ciszy. Naznaczony 2010. Miałem lat wtedy, no trzeba to policzyć, to już będzie problem. W każdym razie było to 11 lat temu, zdaje się, jak obejrzałem. Dokładnie wtedy była premiera. Jeszcze za komuny. Co mówiłeś? Za- Nie słyszałem? Jeszcze za komuny, to dawno temu. A, no tak. Dobra. I pamiętam, że to był chyba jeden z takich pierwszych, na który naprawdę tak bardzo czekałem na kontynuację po tym, jak się skończył, że zresztą James Wan zawsze umiał budować przed tą kamerą, umiał napięcie, umiał zainteresować tego widza. Potwierdza to chociażby taka obecność, która jasna, że jest kotletem, ale no, Naznaczony jest trochę mniejszym kotletem, uważam. Jednak Świat astralny w Naznaczonym bardzo, bardzo mnie interesował. Tak jak sobie tam poradzi ten Dalton, chłopiec ze śpiączką. A propos dzieci w horrorze, też mamy tutaj Daltona. Jak już są takie momenty, gdzie tam jakiś demon go przypęta trochę, no to faktycznie może być creepy dla niektórych, czy tam później go gania. Też James Wan zawsze tam, oni mieli psychologa oczywiście na planie, bo no to dziecko się bało tego demona po prostu, nawet jak wiedział, że to charakteryzacja. Ale tak po prostu kocham ten horror, bo jako jeden z niewielu po tym 2000 gdzieś tam mnie jakoś potrafił intrygować mocno. Plus to, jak zamieszali to, co się dzieje w 2, połączyli z 1. Ja tutaj, ci co pamiętają, mam na myśli scenę, jak Patrick Wilson puka do drzwi w 2 i się okazuje, że w 1 jakby sam sobie otwiera, bo tamten jest wtedy w świecie astralnym w 2. Było dla mnie taki wow, ja strasznie czekałem, oglądałem. Tak. Ja oglądałem ten zwiastun 2, zanim wyszło, ci powiem, z 40 razy, po prostu tak byłem napalony, tak chyba na żaden horror nie czekałem. To jeszcze za dzieciaka, wiesz, się troszeczkę bardziej było nakręconym na to, jak się gdzieś tam ten gatunek poznawało, także dla mnie Naznaczony był fantastyczny. I masz rację, oczywiście, ja przyznam szczerze, że Naznaczony, akurat u mnie Naznaczony na miejscu 6, ale u mnie kolędzie jest przypadkowa, więc też Naznaczonego odhaczę. Przyznam szczerze, rzeczywiście, mi się podoba to jak, no bo nie czarujmy się, to całe uniwersum, które później powstało, bo teraz już jest ogromne, bo to już mamy i Naznaczony, no i mamy Annabelle, mamy Klątwę, mamy, kto to tam jeszcze, Zakonnica. Guilty pleasure dla mnie tylko. Ja w kinie na tym byłem. I słuchajcie, Ja taka jest sytuacja, że tak na dobrą sprawę James Wan świetnie, rewelacyjnie to robi i tak naprawdę co on nie weźmie do łapy, to jest super. Tu się wziął za Szybkich i Wściekłych, gdzieś tam coś tam produkował któryś chyba też, mi się wydaje, nagle się okazuje, że wyszło super. Teraz też coś robi. No jeszcze Aquamana robił, może ten nie był idealny, ale też już było lepiej, jak na poziom DC. Jeżeli chodzi o DC, tak, jeżeli chodzi o DC, to jest po prostu rewelacyjnie. Słuchaj, już ci tutaj mówię w tym momencie, jako producent James Wan robi Arachnofobię, więc tutaj ale tą działa. starą, czy coś nowego? Nową jest. Okay. Kiedy ma być, nie wiadomo też naprawdę, nic się tutaj nie dzieje, na razie są tylko scenarzyści. A wiesz, że on ma być producentem tego remake'u Zombie Express? O, widzisz, jestem w tym momencie na IMDb Pro, tutaj na razie nie ma nic, ale mam jeszcze tak, jest Insidious, czyli Naznaczony 5, tak. produkuje. A to Patrick Wilson będzie reżyserował. Jest Knight Rider, czyli filmowa wersja serialu z Michaelem? Z Davidem Hasselhoffem będzie. Lights Out 2, czyli... Serio to robią? Kiedy gasną światła? Megan, tutaj widzę, że jest w ten sposób. Salem's Lot, czyli też kolejny film, który jest, co tutaj jeszcze patrzę, filmy w produkcji, które ma teraz. He Helped Me, a Fun Film from the Book of Saw, czyli no wiadomo, kolejna rzecz z uniwersum Saw, czyli Piły. Conjuring, The Devil Made Me Do It, czyli kolejny... Ale jako producent już tylko, nie? Jako producent, tak, ale tak samo na przykład produkuje Mortal Kombat, który rzeczywiście niedawno miał zwiastun. Właśnie jak on jest tym producentem, to już nie jest to samo. Zobacz, co się stało z Naznaczonym 3-4. Poziom spadł po prostu. Poziom bardzo, bardzo spadł. Obecność 3 też gościu od Leorony reżyseruje, James Wan tylko producent, a Leorona była tragiczna według mnie. I też był James Wan producentem, ale to wiesz, niestety przed kamerą nic nie daje za bardzo. Tylko nazwiskiem reklamują, nie? No może to zawsze jest. Film od producenta tego. W tym wiesz co, nawet go nie podpisali jako producent, po prostu film Jamesa Wana. No to już, no wiesz, ja tam oglądałem kiedyś jakiś chyba Hostel czy coś. Film Quentina Tarantino. Quentina Tarantino, koproducer. Kogoś, że
Wykonawcy, nazwisko, no. nazwisko, słuchajcie, zawsze to jest, wszystko jest kasa, misiu, kasa. Tak jak mówiliśmy, że czemu jest właśnie Lights Out 2, Insidious 84, kolejny Freddy Krueger, to kasa. W tym momencie, żeby stworzyć nową postać, wypromować ją, zareklamować, czasami jest tak, bardzo często zresztą, że budżet na reklamę jest dużo większy niż budżet filmu. Bo to w Tak. tym momencie nie jest tożsame. Kręcą film 100 baniek kosztuje, 100 na przykład baniek również kosztuje. Jak na przykład, tak gadałem kiedyś z chłopakiem, mówi, ty popatrz, ale ten film zarobił. Ja mówię, jak zarobił? No bo on kosztował 100 baniek, a zarobił 120, to się zwrócił. Mówię, no nie zwrócił się, bo No ten nie. film co najwyżej mógł wyjść na zero, w zależności od tego, jaka była gwiazda. W tym momencie nie pamiętam, kto No bo tam marketingu nie podają, nie? nie podają, co nie? Też, co prawda, też nie podają tego, jak ten film sobie poradził na VOD, tam Blu-ray, DVD i tak dalej, więc to już jest insza, bo są filmy, które w kinie poległy, a na rynku, że tak powiem, wtórnym rewelacyjnie sobie W sumie poszalał, tak. ale James Wan to jest jeden z tych twórców, który ostatnimi laty rzeczywiście sprawia, że oglądanie filmów to jest przyjemność, bo była taka posłucha przez wiele lat, dostawali mi właśnie te Jasony kolejne i w ogóle, że rzeczywiście nie było co oglądać, a to nagle się okazuje, że facet robi dobrą robotę i to mu czapeczka z głów, jak najbardziej chwała mu za to. No jest kilku tych reżyserów teraz. Dobra, słuchaj, zanim przejdziemy dalej, kilka pytań, bo tutaj widzowie dzisiaj dużo pytają, więc zobaczymy, tutaj mi Jasne. chyba jedno uciekło. O, jest pytanie od Dale Lincolna. Pytanie do Was. Obu w 2016 odbył się specjalny seans Aliens z muzyką na żywą, z batutą Wikiego. Co sądzisz o takich seansach i jaki film byście tak obejrzeli? Słuchaj, ja powiem w ten sposób. Widziałem w kinie kiedyś seans z Taperem, bo tak się nazywa ta osoba, która właśnie na żywo akompaniuje. Świetna sprawa. Uwielbiam po prostu. To było coś innego, wrażenie niesamowite. Tym bardziej, no wiadomo, taki film jak Aliens, pomyślcie sobie dopiero, jakbyśmy na przykład obejrzeli Szczęki z tą świetną muzyką. Dym. Johna Williamsa, jaki film bym obejrzał. Na pewno musiałby to być obraz, który miał bardzo ważną muzykę, bo Tak. co prawda mówi się niby tak, że kiedy oglądasz film i zauważasz muzykę, to znaczy, że film jest beznadziejny, że jest słaby i skupiasz się na czymkolwiek innym. Zauważasz, że Było coś takiego, no. krzywy nos, że rzeczywiście muzyka jest super, że tutaj proszę bardzo żarówkę widać, albo że jest niedoświetlone i tak dalej. A tutaj się nagle okazuje, są oczywiście wyjątki od reguły, jak wspomniane przed chwilą między innymi Szczęki, ale który ja bym tak chciał film. Rafał, jak to do ciebie? Może ty masz jakiś tak gotowy, że tak powiem, film, który byś obejrzał? Chyba żadnego w ten sposób nie oglądałem jeszcze, natomiast na pewno coś z kultową ścieżką dźwiękową. Nawet i Halloween mógłby to być, ale tak szczerze ci powiem, to jak robiłem tam z soundtracki topkę, no to tam miałem i ze 20 chyba, to chyba bym wybrał w sumie to, co mam na liście, bo tak jak mówiłem, każdy z tych po prostu gdzieś tu ma jakiś ten soundtrack, nie? Nawet i no tutaj o Aliens już była mowa. Ten Halloween troszkę nadużywał może tego soundtracku, więc w kółko jedną by grali. Powiedziałbym, że Egzorcysta, tylko że on tej ścieżki dźwiękowej używa, zdaje się, raz. Bardzo rzadko, tam jest głównie operowany jest dźwiękiem i efektami dźwiękowymi. No właśnie, więc ciężko powiedzieć może tak chciał szybko. zobaczyć inny film Johna Carpentera, bo rzeczywiście dosyć ciekawy. Carpenter w większości robił swoją muzykę sam. Coś zobaczył z Kurtem Russellem. To rzeczywiście mogła być świetna sprawa, bo sam Carpenter, jak nieraz wypowiadał się, kiedy on tworzy film, to nawet rytm sceny musi się zgadzać z rytmem muzyki, że to zawsze gdzieś tam cały czas to ma w głowie, to ma być tak, a nie inaczej, że nie może uciąć w pół kroku, bo edycja może być tak, bo on też sam edytuje albo współedytuje swoje filmy, więc tak, wydaje mi się, że... Coś jak w Baby Driver. Dokładnie. Patrzymy dalej. Łukasz Pennywise, co sądzisz o Pennywise z to 2017? Ja się wychowałem na oryginale, na mini serialu albo filmie telewizyjnym, zależy jak to z Timem Curry osobiście. Podoba mi się, co Skarsgård zrobił rzeczywiście z Pennywise'em. Ten motyw z okiem, to nie jest efekt specjalny, to jest jego. On z tym okiem. Wydaje mi się, że bardzo fajnie zrobił. Efekty wizualne troszeczkę może za bardzo przesadzili. Ja jestem osobą, która rzeczywiście woli to widzieć, co jest na ekranie. Jest taka sytuacja, pamiętam, to był film bodajże chyba Witch,
Taki był film sprzed wielu lat, nie tak stary, ale sprzed wielu lat. Dziewczynka niesie dziecko, bo rzeczywiście chce je zamordować, bo coś tam się dzieje. Niesie to dziecko cały czas płacze. Mamy to dziecko płaczące. Ona je kładzie na trawie, słychać dziecko płacze. Pokazane mamy cały czas tą dziewczynkę, ona podnosi młotek czy siekierę, uderza, my cały czas ją widzimy, dziecko przestaje płakać. Wiadomo, co zrobiła, tego nie ma pokazanego. Ale tutaj ten, co właśnie wcześniej pisaliście, socjopata, psychopata, działa. My już w tym momencie wiemy, co się stało. Wow. Dokładnie. Czasami On jest tam lepiej świetnie budował właśnie, nie? Napięcie, bo mówisz o tak, The Witch 2015 dokładnie, no. Tak. Eggersa. Ja wolę czegoś nie widzieć i wyobrazić sobie. Wiecie, ja się wychowałem i tak naprawdę oprócz tego, że oglądam horrory, to od dawna czytam książki, więc moja wyobraźnia dosyć jest konkretnie rozchełstana, jeżeli tak mogę użyć takiego zwrotu, więc ja sobie bardzo dużo rzeczy potrafię wyobrazić, niektóre może niekoniecznie dobre. Zgadzam się. Typowy dres, dres noszę jest horror oglądałem, miało około 12 lat. Co to było? Napisz, bo nie wiem, bo tak naprawdę czat mam troszeczkę do tyłu, bo wiecie jak to jest. Naznaczony jest the best, ja lubię 3, 1, 2, 4 z pokosą. Bardzo w porządku. O, Ślimaki! Kali pisze, że mój pierwszy horror to Ślimaki, miałem 6 lat. Powiem ci szczerze, że zanim obejrzałem film, przeczytałem książkę. To ma książkę, matko? Jest książka, to naprawdę nie różni się wiele, tak naprawdę tylko różni się zakończeniem. Bo jeżeli pamięć mnie nie myli, tutaj w Ślimakach to zakończenie jest takim wielkim zbiorniku w tych kanałach, tam wpadło do tej wody. Coś było, no. W książce jest tak, że główny bohater czołga się przez rurę i w tej rurze, że tak powiem, dopada go ślimak. Jest mniej widowiskowe, ale rzeczywiście jest świetna sprawa normalnie. A kto pamięta na przykład, co to było? Staw, taki był polski tytuł chyba, ale nie, angielski nie pamiętam jaki jest polski tytuł. Taką piankę do golenia, że tak powiem, mieli jeść, to był jakiś taki obcy. Też było zabawne. 70 łapek u Marcina widzę. Bardzo ładnie, dziękuję bardzo. To oznacza, że podoba wam się to, co zrobimy. Wiklinowy koszyk, Michał Rok, pierwszy horror, jaki widział. Naprawdę wiklinowy koszyk? O matko, nie wiem, czy kojarzysz, Marcin. Nie kojarzę. Basket Case. Basket Case. Wiesz co, sprawdzę sobie, bo Taka możliwe, że animacja chodzi, bo tam byli bracia syjamscy. I to taki stary, chyba lata 80., coś mi się kojarzy. 82. Robiłem kiedyś recenzję, on tak wyskakiwał na przykład z koszyka, ta taka animacja właśnie, że to byli bracia właśnie, ale ten jeden, oni byli rozdzieleni zdaje się, no i ten jeden tam odwalał na tej animacji troszkę. To poklatkowa chyba była. Nie widziałem i to chyba słyszę, że dobrze. Pierwszym horrorem był The Night Flyer, nocne zło Creepy, ten wampir był. Ja nie przepadam za wampirami jakoś. Ja wampiry lubię, bo wiadomo, czasami są dobre. Słuchajcie, dobra. Czasami tak. Mieliśmy miejsce 7, u mnie był naznaczony na miejscu 6, ale zmieniłem. Teraz miejsce 6. Miejsce 6 i powiem wam w ten sposób, film, o którym dopiero co, albo chwilę temu mówiliśmy, u mnie na miejscu tutaj pojawia się teksaska masakra piłą mechaniczną. Tudzież łańcuchową, jak to lubi. To ty nadrobisz, bo u mnie nie było. Nie było. No widzisz, motyw jest taki, że to jest pierwszy oryginalny slasher, że tak jak powiedzieli, Toby Hopper, który reżyserował ten film, to jest psychol. To dopiero, to jest naprawdę, to jest facet odjechany. Kiedy oni kręcili, nie wiem czy widzieliście film, ale domyślam się, że gadam o horrorach, więc pewnie tak. Słuchajcie, sytuacja była, panie i panowie, taka. To żarcie, które tam wszędzie widzicie, to było prawdziwe. Był jeden z największych upałów, jak tylko mieli. To wszystko gniło, to wszystko śmierdziało. Oczywiście budżet był bardzo, bardzo, bardzo niski, więc nie można było tego wymieniać codziennie. Więcej powiem, koszula, którą nosił aktor odgrywający rolę Leatherface'a, ona była specjalnie ubarwiona na jakiś tam kolor, który sobie rzeczywiście reżyser wymyślił i nie mieli na to pieniądzurów, więc miał tylko jedną koszulę. 6 tygodni tej koszuli nie mógł prać, ponieważ jak ją wyprał, to by to wszystko zeszło. On przez 6 tygodni, 40-stopniowy upał, on naparza w tym wszystkim i nosi jedną koszulę. Wyobrażacie sobie, jak to śmierdziało? On bodajże po 4 dniach już bardzo był zniesmaczony, bo nie wiedział, czemu ludzie nie chcą z nim przebywać. To się okazało, że nie chcą z sobą przebywać, po prostu bo daje od ciebie obornikiem, normalnie stary, tego się nie da wytrzymać. Masakra. Ludzie mdleli z upału. Ten aktor, który odgrywał rolę dziadka, kiedy zaczęli nakładać mu makijaż, nakładanie makijażu w takiej sytuacji to jest dosyć duża sprawa. Kiedy Robert Englund miał nakładany makijaż przy Freddy'ego Krugera, przy pierwszej części, zajmowało to 10 do 12 godzin. Kiedy nałożyli mu, po 2 godzinach powiedział, w dupie mam.
Ja to pieprzę. Nie chcę więcej ludzie mieć nakładanego tego makijażu. Robimy to raz. Tylko i wyłącznie raz nakręcimy to i nie ma możliwości. Więcej tego. Co zrobił Tom Hopper? Dobrze, zmieniamy grafik, kręcili to. Nakręcili wszystkie jego sceny w ciągu jednego dnia. W ciągu jednego 18-godzinnego czy 28-godzinnego dnia. W każdym razie długo kręcili. Zrobili to, potem on wziął, zerwał to wszystko z siebie, a to też nie jest łatwe, bo to jest na kleju. Uwierzcie mi, bo miałem kiedyś nałożony takowy szkaradny makijaż, więc rzeczywiście grubo. Tom Hopper po prostu poleciał na maksa i to był pierwszy oryginalny slasher, tak jest uznawany. Kontynuacje nie wnoszą nic albo prawie nic, bo w większości mamy to samo. Amerykan. Ja tak oglądałem go ostatnio i tak mówię, popatrzcie normalnie, to pamiętajcie, kiedy będziecie oglądali Koszmar z ulicy Wiązów, Halloween czy Teksaską Masakrę Piłą Mechaniczną, pierwszą część, to są oryginały, więc oni to dopiero wtedy wszystko wymyślili. Jeżeli teraz widzicie znowu, że dzieciaki oczywiście jadą do domu i tak dalej, seks, drugs, to wszystko się odbywa, to oni dopiero wymyślili, to potem już po raz 500 powtórzyli w kolejnym filmie. I to w tym momencie jest tandeta, że laska zamiast wybiegać przed dom, biegnie do góry, że jest prosta trawa, kurde, Stadion Narodowy, ona się potyka i tak dalej, ale wtedy to było oryginalne, to było coś nowego, to było coś niesamowitego. I rzeczywiście film na mnie, zresztą słyszycie, normalnie gadam już chyba z 5 minut, nie dam nawet Rafałowi dojść do słowa. Film zrobił wrażenie, ale tylko i wyłącznie pierwsza część. Jak mówię, kolejny to już tylko i wyłącznie wymyślanie bluzgów, wymyślanie, kombinowanie, dodawanie, co nie zawsze się sprawdza. Podpisać się mogę. Gdyby Myers nie istniał pewnie, albo mnie tak nie urzekł, to bym miał też ten film na liście. Tak powiem. Ja ci powiem, że film jako całość, bo Leatherface jako postać niespecjalnie mi robi, wiesz, bo zbyt dużo, inaczej, nie widziałem 3., 4., 5. część i tak dalej, dopiero widziałem specjalnie na potrzeby cyklu Kultowe Horrory, który robię i nie znałem tych części. Wiedziałem, że kim jest Leatherface, wiedziałem o co chodzi, ale nie wiedziałem, że oni tak go rozmyją, takiego barachło, że tak powiem, zrobili z niego, a to mi się nie podobało. To mi się specjalnie nie podobało, ale jako całość rzeczywiście wydaje mi się, że to bardzo fajne, koherentne dzieło. Pierwsza część, oryginał Opera. Na całość też dobrze właśnie jednak ten mały budżet zadziałał, bo to wyszło naturalniej. Nawet ci aktorzy i tak dalej, tam w ogóle kolorki, oświetlenie, jakby wszystko było naprawdę spoko. No mówię tylko, że ten Majercik mnie urzekł, a ja jakoś nie chciałem więcej slasherów tu pchać, bo uważam, że są wartościowsze filmy niż slashery w tym gatunku po prostu. Zdecydowanie. Dobrze, to jest u mnie miejsce 6. Co jest u ciebie na 6? A to zaskoczę Toby Hopper, ale Poltergeist, Duch 1982. Dlatego nie dałem też teksańskiej, bo mam tutaj jego drugi film, nie chciałem mieszać, chciałem troszkę różnorodności tutaj. Też ta lista była dopinana nawet chwilę, dosłownie godzinkę przed live'em jeszcze były tam roszady małe. Poltergeist na pewno też za efekty trochę, bo tam jednak, kurczę, no ja się nie spodziewałem, że w tym roczniku można takie efekty dobre porobić, bo tam takie jakby przejście w świat gdzieś właśnie jakichś potworów było trochę na przykład z Tom Medium, czy nawet głupia scena w kuchni, gdzie im tam krzesła latały po kuchni. Bardzo dużo miał takich zagrywek, które wydaje mi się nie kosztowały fortuny, a robiły to właśnie już te 40 lat temu, a tak jak teraz w obecności to robią i wszyscy się jarają, bo połowa nie widziała klasyków i mówią, o, ale ta obecność super. I tak naprawdę było to dawno temu i każdy chyba o tym wie, kto tam dłużej siedzi trochę w gatunku. Ogólnie bardzo, bardzo miesza ten film, jeżeli chodzi o gatunki. Tam jest i trochę horroru, i trochę tego science fiction. Czasami jest taki nieoczywisty, gdzieś tam coś mi się wydaje nawet, że sobie żarty jakieś puszcza. Też w sumie taki horror typowy, powiedzmy, na ten moment można powiedzieć, oparty na tym, że stoi na jakimś indyjskim cmentarzysku sobie. Ten ich dom, bo oczywiście akcja się dzieje w domu głównie. No, ale daje radę, mi się wydaje, pod wieloma aspektami. Jakiś czas temu też miałem przyjemność Poltergeista powtarzać i przyznam, że mnie ten film po prostu urzeka klimatem. Tam jest niesamowita atmosfera i po prostu on mnie tak zawsze wciąga, że na tym się dobrze bawię. Właśnie szczególnie gdzieś tam jak ten portal się powiedzmy otwiera do tych zaświatów. Kurczę, no, to do tego trzeba było mieć łeb też, żeby to zrobić. Także u mnie na 6 ląduje Poltergeist. Dużo by można mówić oczywiście o postaciach, jeszcze o specyfice. Ale tak na krótko to tyle. Rzeczywiście film, który znowu zrobił kolejnych, tam kontynuacji było mnóstwo. Remake też był nieszczęsny. To jest właśnie to, że scenarzyści, producenci bardzo często myślą, że wiedzą lepiej niż widzowie. To rewelacyjnym przykładem są bracia Weinsteinowie, którzy się wmieszali, między innymi wspomniany już wcześniej Piątek 13.
przy kolejnych częściach, to było po prostu masakra. Oni w większości przypadku nie mają pojęcia, czego my chcemy dostać, co my chcemy zobaczyć, bo ja tak samo pewnie jak Rafał, tak samo jak wy, ja nie mam problemu, żeby zobaczyć rzeczoną wcześniej blondynkę, która ucieka na pierwsze piętro, która się potyka wiadomo, na trawie, ale niech to ma jakiś sens, niech to ma logikę i niech to nie będzie co 5 sekund. Bo to jest najważniejsze. Grasz, pokazujesz nam horror, wiemy jaka jest konwencja, ale zrób to ciekawie, ograj to. Można zrobić? Można zrobić ciekawie. Pomiędzy nimi tacy twórcy jak, no chociażby wspomniany wcześniej James Wan pokazują, że ciągle z horroru można coś fajnego wymyśleć. Więc tutaj dadzą nam kolejną kontynuację. Tak, Leprykon w kosmosie, panie i panowie. To też coś takiego było, uwierzcie mi. I też oglądałem, bo robiłem recenzję. Czyli remake Poltergeista widziałeś, rozumiem. Tak, widziałem. To jest niesamowite, że film jest z 2015, ma gorsze efekty niż ten z 82. W sensie może technicznie były niezłe, ale wyglądają mi się wydaje gorzej niż w oryginale. Jednak tam to było trochę ponadczasowe, nie? Jednak No tam tak. zrobić efekty, a tutaj wiadomo, że tutaj to jest błahostka w komputerze zrobić. Ale wiesz co, to jest taka sytuacja, że w wielu przypadkach film to jest produkt, to jest dziecko, to jest pasja. I w tym momencie jak nawet facet robi i nie ma budżetu na to, żeby zrobić wiele. Ja też na przykład tworząc dzieciaka, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, chodzi oczywiście o mój film, to też na przykład były sceny, których nie mogliśmy na przykład zrobić, a stwierdziłem, że zrobimy to w komputerze. Była taka jedna scena, kiedy potrzebowałem, żeby była mgła, kiedy bohaterowie biegną, no ale mieliśmy maszynę do mgły, ale się okazało, że wieje wiatr, więc nam to rozwiewa. No i nie. No mówię, napisałem do Kaustafa, pozdrawiam, jeżeli jesteś, mówię, słuchaj, czy możemy to zrobić w komputerze, czyli CGI, komputerowo generowany efekt. Mówi, możemy zrobić. Zrobiliśmy to, obejrzałem i mówię, nie podoba mi się to. Ciągle jest beznadziejnie, bo ja wolę to zrobić fizycznie. I tak często jest, że masz dziecko, to jest produkt, pasja, to kochasz, robisz każdą drobną rzecz, cyzelujesz i jak nie masz jak tego zrobić, to kombinujesz, żeby to wymyśleć, żeby to było możliwe. A w tym momencie, skoro przychodzi taki jeden, drugi, trzeci, Steven Spielberg też nie był pierwszym reżyserem Szczęk. Nie? On nie był pierwszym wyborem. Ale pierwszy wybór, kiedy studio gadało z pierwszym reżyserem, to powiedział, o, bardzo chętnie zrobię film o wielorybie. Oni mówią, ale to nie jest wieloryb, tylko to jest rekin. Co za różnica? Dziękuję bardzo. Następny. Wzięli Stevena Spielberga, który już wiedział, Żadna różnica, nie? co to jest rekin, dlatego między innymi rekin się nazywał Bruce, jak jego prawnik, bo rzeczywiście wiadomo o co chodzi. Ale tak to jest, że popatrzcie, tak samo jest Egzorcysta chyba 4-5, w której z części występuje Izabela Skorupku. Jak ja zobaczyłem, jakie tam są efekty specjalne, to rzeczywiście się zastanawiałem. Normalnie to William Friedkin to musi sobie myśleć, Płakał jak oglądał. Że tak, normalnie to jest koszmar, to jest masakra, ale dostali reżysera, a dobra, spoko, elegancko, kolejny czek i dziękuję bardzo, nie ma problemu. Michael Caine, panie i panowie, też wystąpił w Szczękach 4 na przykład. Michael Caine, oscarowy aktor, bardzo znany brytyjski, ale czemu? Bo zapytali się go kiedyś, czemu wystąpiłeś, czy widziałeś w ogóle film Szczęki 4? On mówi, nie widziałem filmu Szczęki 4, w którym wystąpiłem, ale widziałem dom, który sobie za wypłatę z tego filmu kupiłem. Tak to czasami jest. No, wiadomo, on nie dostaje po kilka złotych, więc bardzo często może jest dlatego, że masz nowe wersje, a one są po prostu nic nie warte, a efekty wizualne, mimo że teraz mamy kosmos, w tym momencie każdy tak naprawdę wrzucasz sobie jakiegoś Adobe Photoshopa czy innego DaVinci Resolve i możesz takie efekty zrobić, tylko po prostu trzeba mieć czas i wiedzę. Tylko odpowiem krótko, DM Malek, jak oceniacie Dziecko Rozmery? Poczekaj. Czyli zobaczysz, będzie u ciebie. Może będzie, może nie będzie. Wiadomo jak jest. To ja odpowiem może, bo u mnie nie będzie Dziecka Rozmery. Ja Polańskiego szanuję, natomiast Dziecko Rozmery aż tak mnie nie chwyta jednak. Po prostu. Tak na szybko. Dokładnie. Proszę bardzo. Ktoś tutaj pisał, co mówiłem, co odpowiadam na pytania. Niestety w tym momencie nie będziemy się cofać, jakby to powiedziała moja ulubiona posłanka Renata Beger. Nie będziemy się cofać do tyłu. Lecimy do przodu tylko i wyłącznie. Tak samo nie będziemy zmieniać o 360 stopni, ale rzeczywiście lubili. Na Szczęki 4 poszło 20 milionów, a na jedynkę tylko 7. Tak, Łukasz, tylko musisz wziąć pod uwagę, ile lat minęło pomiędzy jedną a drugą częścią. Ale też jedynka to Roy Scheider, to Richard Dreyfuss, a w 4 na przykład macie Michaela Caina oraz Mario Van Peeblesa, więc rzeczywiście aktorzy też w porządku znani na tamte szczany.
Pytanie do Galeriana. Jakie masz podejście w chwili obecnej do faktu, że Wiseau kontratakuje Big Sharkiem i z jak nastawieniem pójdziesz na seans? Proszę bardzo, pytanie do ciebie. A czy to w ogóle w Polsce ma szansę wyjść? To jest ciekawe, no niby Polak, ale on się nie przyznaje, prawda? No wiesz, ja rekinki kocham, więc oczywiście no to jest jakby jeden z najlepszych twórców na świecie, już nawet nie w kinie, tylko po prostu ogólnie jako postać, tak, wielofalowa, dynamiczna, niesamowita persona, no to ja bym nawet poszedł, jak on by nakręcił, powiem ci, film o morderczej herbacie, nie? A że są rekiny, no to... A ty daleko, proszę, normalnie. Pytanie retoryczne, no pójdę z takim nastawieniem, że jak nie wyjdę z 10 na 10, to się skrzywdzę. Więc wiecie dokładnie, o co Ścidyka. chodzi. Ja dzisiaj na swoim starym kanale poczyniłem shorta właśnie, znaczy Tommy Wiseau z moją twarzą, więc kto lubi hardkorowe przeżycia, możecie tam wbijać i zobaczyć. Okej, tutaj patrzymy, co jest dalej. 12 lat między różnicy 1 a 4, a to mimo wszystko 4 miała znacznie większy budżet. No widzisz, no ale tego się nie można było nie spodziewać, że tak powiem. No tak, bo zarobiły poprzednie, no to dokładali, nie? Chodzi. To jest cały czas w ten sposób, że gdyby To żadna kolejny nowość w wcześniej sumie. nie zrobił, czemu na przykład 3 dostała wersję 3D? Z tego samego powodu, dla którego Jason dostał 3D, Koszmar z ulicy Wiązów 6 chyba ma 3D i tak dalej, bo to była nowość, to przyciągało ludzi do kina. Czemu po Awatarze Jamesa Camerona nagle wszystkie filmy dostały te 3D, te nowe 3D? Bo to przyciągało i robiło kasę, kasa, misiu, kasa. Mimo że to była nie kręcone w 3D, tylko to była postprodukcja, ale wiadomo jak jest to wszystko się rozbija o kasy. Tak jak teraz mówił Rafał wcześniej, czemu teraz mamy wszystko na seriale? Sytuacja jaka jest na świecie, nie mamy kin otwartych, trzeba jakoś zarabiać. A teraz jest tyle platform streamingowych, Paramount Pictures niedługo otwiera swoją platformę również, więc trzeba zarabiać, a że nie ma. Nowego Predatora kręcą panie i panowie i mają najprawdopodobniej w scenariuszu opowiedzieć o tym, jak Predator, ten z drugiej części, otrzymał pistolet od Rafaela Adoliniego. I tutaj widzicie, jest banan na ryju, ponieważ ta koszulka, o proszę bardzo, jest z mojego filmu pod tytułem Predator Czas Celtów, który opowiada właśnie o tej fabule, o tej sytuacji, więc jeżeli będą chcieli zrobić film i opowiedzieć go chociażby troszeczkę tak podobnie jak ja, to do kogo się muszą zwrócić i komu muszą zapłacić mula? Będzie pieniądze na nowy film. Ja mam Mr. Egga dla widzów, bo ja widziałem, jak ty zmieniałeś koszulkę przed live'em. Bo ja miałem dostęp do StreamYarda. Tak, bo tak to jest, że akurat tutaj mamy w tym momencie i tak naprawdę są 3 kamerki, panie i panowie, możecie sobie widzieć, tutaj macham do was wszystkich. Tak. Takie próbuję nowe rzeczy, kombinujemy, załatwiamy. Tutaj widzicie, że wisi, tutaj to jest, nazywam go Bob. To jest Bob, żyje? to jest manekin, którego wykorzystywaliśmy podczas kręcenia filmu Predator Czas Celtów, no bo nie mogliśmy aktora powiesić na 2 godziny do góry nogami, a wiadomo, Predator ma tendencję, że wiesza ludzi do góry nogami i tak dalej, więc akurat wzięliśmy Boba. Jakiś masochista by się znalazł. No pewnie, że tak, ale akurat facet, który grał tą rolę, był po 60, więc nie chciałem nawet ryzykować, ale człowiek od efektów specjalnych, od scenografii, Brian Campbell, pozdrawiam cię, zrobił to i rzeczywiście mieliśmy 2 Boby. Jednego takiego, któremu rozwaliliśmy łeb i krew lała, a drugi taki, który wisiał do góry nogami. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, bo już jest pora późna, a my jeszcze mamy 18 godzin do gadania. Miejsce piąte, co u ciebie? To jeszcze połowa została, kurczę. Na miejscu 5, moi drodzy państwo, zagościł sobie Alfred Hitchcock z Psychozą 1960. Zdaje się, że najstarsza produkcja z mojej listy. Chyba tak, nic starszego raczej nie będzie. To ja tylko dopowiem, że jakoś tak już im wcześniej te lata horrorowe, na przykład lata 50., 40., to już tak bardzo tam nie siedziałem, bo jakoś już mam gdzieś te granice, gdzie te filmy są dla mnie ciężko oglądalne, powiem, więc chyba ten jest najstarszy. O Psychozie to chyba można dużo mówić, o kultowej scenie w łazience pod prysznicem i kultowym soundtracku, który jeden z moich ulubionych zresztą, bardzo też sobie cenię. I też Bates Motel, który powstał jako prequel Psychozy, w ogóle cały serial też polecam przy okazji, jeżeli ktoś na przykład nie widział. Był na Netflixie, niestety chyba zniknął jakiś czas temu, ale Bates Motel, kurde, no właśnie ten film jednak szybko leci, jest to tylko jeden seans, ale właśnie jak sobie rozszerzycie to jeszcze 5-sezonowym serialem, no ja byłem tak w tym świecie głęboko, że przyznam, że popłynąłem jak ta krew w tej wannie wtedy. Tam 50 cięć podobno było w tej scenie, a ona trwała 3 minuty, ale kurczę, na takich, bo tam nie można było wtedy jeszcze jakoś tak mocno dużo pokazywać, nie? I tutaj też jest trochę tego thrillera, troszkę
troszkę horroru, ale nawet widziałem, interpretują jako slasher. Tutaj mi się troszkę temat rzeka przypisać, bo to bardziej Dreszczowiec też pisali, no różne źródła różnie podają, ale Psychozę sobie bardzo cenię. Świetne oświetlenie w ogóle w niektórych scenach. Kamera pracuje też bardzo, bardzo ładnie. Jest jakaś tajemnica, jest jakaś intryga. Przecież mamy tam ten domek, powiedzmy, matki naszego Normana Batesa. Jakby powiedziałbym, że gdyby nie parę nielogiczności, to byłby to film jeszcze na wyższą ocenę, bo ja tam oglądałem, to miałem takich parę. No, dlaczego to się dzieje tutaj w ten sposób albo w tym momencie, ale jednak kultowość sama, mi się wydaje, tego filmu jakby mi rekompensuje to jak on jest zrealizowany jako całokształt i to w jakim roczniku jest zrealizowany, bo to jest mocny film jak na 1960, to jednak mi rekompensuje gdzieś tam te głupotki, powiedzmy jakieś nielogiczności, braki scenariuszowe, więc jakby Psychoza na zawsze w serduszku, tutaj też Hitchcock. Wiadomo, że Hitchcock też jeszcze robił Ptaki, to już nie mówię, bo to już typowy Dreszczowiec, ale wiadomo, że później przyszedł jeszcze Birdemic i zrobił lepszego Hitchcocka, taki easter egg ptakowy. Chyba tyle na krótko ode mnie, jeżeli chodzi o Psychozę. Hitchcock musiał się tutaj pojawić. No powiem w ten sposób, u mnie Hitchcocka nie ma, aczkolwiek rzeczywiście scena pod prysznicem wiele razy powtarzana. Mama Jamie Lee Curtis to jest no, hardkorowa sytuacja z tym. Rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dobry film. Kto widział, wpisuję na czacie, że widzieliście, bo to jest no, kultowne, ale ten Hitchcock to był facet tak naprawdę, no, który, co tu dużo mówić, panie i panowie, wiedział jak grać napięcie, wiedział jak zrobić suspens. Ptaki naprawdę, przyznam się szczerze, widziałem bodajże po raz wtóry chyba w zeszłym tygodniu, sobie obejrzałem. Mam akurat taką fajną dwupłytową wersję, więc stwierdziłem, że trzeba. I to jest też oczywiście Psychoza 1, a potem mamy już kolejne w reżyserii bodajże samego nawet Perkinsa. I jak to mawiali traperzy z Nadwisły, spójrzmy story na te spory i pomówmy o Batorym, bo tak jak przy okazji wielu innych horrorów jest nie najlepiej. Ptaki chyba tylko raz widziałem akurat, ale dobre Ptaki, no ale to już taki typowy thrillerek raczej. U mnie na 5. miejscu pojawia się kolejny film Wesa Cravena, bo rzeczywiście lubię tego twórcę. Wąż i tęcza. To jest film, który Bill Pullman w nim występuje rzeczywiście na początku swojej kariery, ale opowiada o działaniu trucizny tetratodoksyny, która tak naprawdę sprawia, że to troszeczkę wiąże to się z voodoo, która sprawia, że nasze czynności życiowe zanikają dla sprzętu. Temperatura ciała spada, bicie serca spowalnia do minimum, po prostu niemalże powiedzmy z hibernacji, niemalże mamy stand-by, czuwanie w telewizorze. W tym momencie człowieka no, na Jamajce czy gdzieś tam chowają, budzisz się 2 dni później i nagle jesteś pod ziemią, a żyjesz, budzisz się, no i po prostu jest jazda. No i to o tym ten film traktuje. Przyznam szczerze, że według mnie on jest dużo straszniejszy niż w Kruger, z tego względu, że on jest oparty na faktach, krótko mówiąc. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo, nauka nie wie, jak tetratodoksyna działa, o co chodzi rzeczywiście. To jest świetna sprawa i bardzo często jest stosowane, z tego co wiem, w medycynie przy bardzo skomplikowanych operacjach, bo to skoro oczywiście serce wolniej pracuje, czyli wolniej pompuje krew i tak dalej, nie będę wchodził w szczegóły, bo no nie jestem lekarzem, nie znam się dokładnie, ale wiem, że to jest używane i to jest przerażające, na przykład tak samo jak według mnie Uwierz w ducha z Patrickiem Swayze jest w pewien sposób przerażający, bo to jest w jakiś sposób oparte na faktach. To Wąż i tęcza Wesa Cravena, film nie jest bardzo straszny, bo uwierzcie mi, że rzeczywiście nie, ale to, jeżeli sobie wyobrazicie, że coś takiego was może spotkać, a to nie musicie zażyć tego, to po prostu wystarczy, że ktoś was, że tak powiem, tak jak w filmie jest, tym proszkiem dmuchnie, nagle wchodzicie w stan hibernacji, dziękuję bardzo, no wiadomo, teraz jest inaczej, no ale wyobraźcie sobie, wszystko czujecie, wszystko widzicie i nagle wyobraźcie sobie, że mają was pochować, jesteście w domu pogrzebowym, w zakładzie pogrzebowym i nagle facet, który tam jest, zaczyna was kroić na żywo, wy to wszystko czujecie i tak dalej. No do pewnego momentu, bo potem wiadomo, że umieracie się, ale wy to wszystko czujecie, wy to wszystko widzicie, a nie możecie się odezwać, nie możecie płakać, nie możecie krzyczeć, nie możecie się w ogóle w cholerę poruszyć. Grubo. Dobrze. Patrzymy, tutaj się dzieje na czacie. Ptaki Krzysiule się widział, jak miał 7 lat, no i bardzo dobrze, bo to rzeczywiście fajna jest. Co sądzicie o tym, że ma być kontynuacja filmu Mgła, tego z lat 80., czyli znowuż John Carpenter? Wiadomo ci coś na ten temat? Że ma być, nie słyszałem, ale przepraszam od razu fanów tego filmu. Ja uważam, że ten film jest cienki jak dupcia węża, jak już mówiliśmy o wężu.
nie lubię tego filmu i na nim po prostu spałem. To coś jak ty ze Lśnieniem miałem podobne, mniej więcej podejrzewam odczucia po prostu. Szanuję wizualia tego filmu i atmosferę, ale po prostu dla mnie był oglądalny. Tutaj Carpentera nadal szanuję jakby, ale ten film, wiem, tam miałem nawet pod recenzją, pisali mi ludzie, że no jak możesz tego filmu nie lubić? Jakby wiecie, każdego filmu mogę nie lubić, dopóki to jakoś uzasadnię, prawda? Tak mi się wydaje. Ja akurat tego nie lubię, więc jeżeli ma być kontynuacja, to nie czekam z nią na pewno z zapałem. Powiem tylko w ten sposób, właśnie wszedłem na IMDb, nie ma nic ani słowa na temat tego na stronie. Jest sytuacja taka, że jeżeli chodzi o projekt jego, to jest nowa wersja They Live, czyli Oni żyją, jest nowa wersja Ucieczki z Nowego Jorku i jeszcze produkuje kilka innych filmów, ale póki co na temat mgły nie ma nic, więc Hubert tak, to... ma info z podziemia, bo on tam mieszka w UK, to... O widzisz, no to pozdrawiam kolegę z UK, ja mieszkam w Irlandii. Kocham kino, też mieszka w Wielkiej Brytanii, a chwilowo jest Znaczy on w Walii, zdaje się. No, Walia to ciągle Wielka Brytania. Po obejrzeniu The Predator zwierzysz w to, że wyjdzie jakiś dobry film z tej franczyzy. To jest zabawna sytuacja, bo obejrzałem Predator. Ja mam tak, że jak obejrzę film, staram się przeważnie, jak ja to mówię, przespać z nim. To znaczy nie robić od razu recenzji na gorąco, tylko iść spać, rano się budzę, mówię, kurczę, ale przecież to było źle, to było fajnie, ale to bardzo rzadko mi się zdarza robić recenzję od razu na gorąco. No i ponieważ Predatory widziałem w kinie, a akurat nie grali u mnie w lokalnie, musiałem pojechać kilkadziesiąt kilometrów, więc tak naprawdę nie miałem już czasu na to i nagrałem tą recenzję od razu. Stwierdziłem, super, świetny, rewelacyjny film, bardzo dobry. A potem się nagle okazało, rano, ale bzdet, ale bad, ale po prostu szrot. Czy, wiesz co, to wszyscy my już znamy Predatora i my chcemy w końcu do cholery jasnej zobaczyć film, który będzie umiejscowiony w świecie Predatorów. My już widzieliśmy go w dżungli, widzieliśmy go w mieście, widzieliśmy go na jakiejś innej planecie. Tak naprawdę trochę Predatory pokazywały tą planetę, ale nie była ona do końca planetą Predatorów, jak się później okazało, tylko miejscem, gdzie oni tam sobie polowali na ludzi, na ksenomorfy, na wszelkiego rodzaju inne cudeńka. Więc to było tak. Ja bym chciał zobaczyć tą planetę gorącą, rzeczywiście. Wolf, czyli wilk z Obcy kontra Predator 2 Requiem. Przez chwileczkę widzimy tą planetę Predatorów. A czy zrobią coś dobrego? Jeżeli Shane Black miał pomysł, teoretycznie, miał mnóstwo kasy, scenariusz się niestety zmieniał zbyt wiele razy, więc jeżeli nie dostaniemy kogoś takiego tak kosmicznego jak Quentin Tarantino, jak James Wan, kogoś, J.J. Abrams, kogoś, kto weźmie tą serię i powie, dobra, albo robimy wszystko od nowa, albo po prostu podejrzymy, nie tak, tylko dziękuję bardzo, pokażemy to w inny sposób, to nie ma szans. Patrz, ja tutaj wywód 10-minutowy, a ten Lincoln pisze, nie, chodziło o The Predator. A to o Annabelle chodziło, sorry. To nie ten film, chłopie. Ale też powiedziałem troszeczkę o Predatorze tym nowym, więc wiadomo jak jest. Co myślicie o Christine z 1983 roku? Carpenter Carpenter dzisiaj szaleje. Mielony jest, co? Ja bardzo lubię. No film o morderczym samochodzie, kurde, to chyba jedyny taki film zresztą, nie wiem czy jest taki drugi, ale świetnie efektami pograli właśnie, jak ten samochodzik tam próbuje ciałko jakieś zmasakrować, no bardzo lubię. Scena, jak to auto, że tak powiem, zjada te ciała i się odbudowuje, nagle się robi... Właśnie, to taki w sumie Autobot był trochę, taki Transformer lat 80., bo to dokładnie. Chyba 80 któryś był, jeżeli się nie mylę. Tak, 83 tutaj DM napisał. Okay. Paweł, jest już Mgła 2007? Tak, jest Mgła, to jest Franka Darabonta na podstawie, że było śmieszniej, Stephena Kinga. Tak, te lubię, bo mnie ten twist urzekł, ale to było dawno temu. Dobrze. Czemu kciuki The Thing znalazło się na liście? Kocham ten film, pisze Wojciech Wieczorek. Zobaczymy. Nie będziemy nic zdradzać. O tej jeszcze coś, jeszcze Lincoln pisze. Jezu, tak, zobaczcie na wielkim ekranie Jaucia Prime, to byłoby coś. No widzisz, ale w ogóle nie będę teraz się rozwodził, bo ja wiesz dobrze, Lincoln, na temat Predatora ty mogę gadać godzinami, po prostu rozwodzić. Scenariusze się zmieniały wiele, właściwie powinienem powiedzieć razy, przepraszam bardzo. I tak, i to, co było wcześniej, można było to zrobić lepiej, bo były inne pomysły. Potem oczywiście wyciekło coś do internetu, twórcy stwierdzili, nie, tak nie może być, musimy zmienić i zrąbali wszystko, bo tam w pewnej scenie, w pewnym momencie Predatory miały razem z ludźmi walczyć przeciwko temu super Predatorowi. Dawaj, Łukasz Stanisławowski, ja masz zagadkę, bardzo chętnie posłucham. Już się boję.
W muzycznym przechodzimy do miejsca 4, czy ty mówisz swoje 5. miejsce? 5, tak, 5 Hitchcock, no. To teraz 4. Zaczynaj, ja łyknę herbatkę. No i Marcin, tu się schody zaczynają. Tu się schody zaczynają. Dawaj, Tu mamy takiego pewnego niszowego reżysera, co Marcin nie lubi, więc teraz Marcin wycisza słuchawki, a ja sobie powiem. Dawaj, Panie Marcinie, Stanley Wiseau, zwany też stąd indziej Kubrick. Lśnienie, moi drodzy, 1980. Lśnienie chyba widziałem, zdaje się, 3 razy i ja tutaj mam taką tendencję przy tym filmie, że tak, oglądam pierwszy raz, mówię 7/10, oglądam drugi raz, mówię kurde 8/10, obejrzałem trzeci, mówię 8,5 i ciągle mi gdzieś ta skala rośnie. Ja rozumiem, bo wiem też za co nie lubisz tego filmu, że jest nudny. Bardzo dużo ludzi to mówi i to jest po części prawda, że jak totalnie w tego nie wsiąkniesz w tę historię, to po prostu jest totalna nuda, nie? Natomiast tak czy siak, ja na przykład właśnie miałem tak, tutaj odnoszę się do wcześniejszego pytania. Ja mam tak z dzieckiem Rosemary. Mnie strasznie ten film nudził i po prostu mi totalnie nie siedzi, ale ja go doceniam za bardzo wiele aspektów, stąd też dostał ode mnie nawet chyba 7, ale Lśnienie po prostu jednak lubię i też mnie interesuje po prostu, przede wszystkim nie nudziłem się, więc tutaj mam inne odczucia. Chyba nie muszę dużo się rozwoić też na temat chociażby roli Nicholsona, tam 120 dubli na jednej scenie, to też jest ta kubrickowska szalona precyzja wręcz. No ja go lubię za ten jego trochę geniusz, tylko z nim się bardzo ciężko pracowało też, bardzo dużo ludzi narzekało. Nicholson to później już styrany był. Dużo ludzi atakuje rolę Wendy, tak, czyli tutaj jego żony, no była irytująca, ale wydaje mi się, że świadomie, no bo przecież Kubrick nie potrafiłby chyba, w sensie Kubrick widzi co robi, tak, on by przed kamerą nie zrobił postaci, której on nie czuje, więc by ją dublował 300 razy, jeżeli by mu przeszkadzało coś, także chyba taka miała być. Bardzo, bardzo dużo ludzi porównuje, ja ostatnio sobie taką nową serię na kanał wprowadzam, na live'ach sobie czytamy komentarze spod horrorów i czytaliśmy o Lśnieniu. Bardzo dużo ludzi porównuje do książki i w tym przypadku jest to niestety błąd, ponieważ jest to adaptacja, nie jest to ekranizacja. Jeżeli by to była ekranizacja, to on by musiał przekładać mniej więcej 1:1, tak? Natomiast on ma swoją wizję, jakby swoją adaptację, przetwarza tą książkę w ogóle, tylko bierze z niej jakby koncept, to jest taki, dla mnie to jest taki reboot w ogóle właśnie, że jakby bierzesz tylko koncept i robisz po swojemu i Kubrick zrobił po swojemu. Także Nicholsona rola na pewno mistrzowska, scena z windą, krew, tam też dublowali to 3 razy, a to było kilka godzin układania sceny, świetna, kapitalny suspens w ogóle. Co jeszcze o Lśnieniu? Soundtrack znowu jeden z najlepszych, z openingu już zdaje się mamy, jak jest akcja tam z drona, czyli pewnie to helikopterem wtedy było kręcone na tamte czasy, mamy te kurcze właśnie takie kultowe dum, 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 każdy raczej słyszał chociaż raz. O Lśnieniu mógłbym się rozwodzić. Dla mnie, jeżeli za 4. razem obejrzę, podejrzewam, że będzie jeszcze pół gwiazdki wyżej, może będzie 9, jakby tu serduszka też przy każdych tych filmach u mnie siedzą i mógłbym dużo mówić, ale no musiałbyś jeszcze 3 godzinki zarezerwować, Marcin, więc już nie będę cię męczył tym Kubrickiem. To kiedyś zrobimy odcinek Predator kontra Lśnienie i wtedy sobie pogadamy. Albo Predator kontra Kubrick. O, widzisz, no, a to zawsze powinno być tak, że jeden lubi, a drugi nie lubi, bo nawet kiedyś oglądałem... Ale coś znajdziemy, Marcin. Coś się znajdzie. Pamiętam kiedyś oglądałem właśnie jeszcze jak było Perły z Lamusa, taki świetny cykl był na TVP2, kiedy TVP jeszcze było dobre. Było? I rzeczywiście to były lata 90., wiesz, kiedy jeszcze wtedy Grażyna Torbicka miała też taki cykl Kocham kino. To jeszcze było zanim Artur Pietras miał Kinomaniaka. Karolina Korwin-Piotrowska miała wtedy Filmidło, jeszcze pamiętam, to było właśnie stare czasy, bardzo stare czasy i tam pamiętam Tomasz Raczek był Kałużyński i mówili, że nawet jak kiedyś omawiali film, bo oni brali zawsze jeden film i mówili, że nawet obu się podobał, no to jeden mówi, nie, to będzie za nudne, to nie może być, to dzisiaj mi się nie będzie ten film podobał, jak go będę kontrował, ty będziesz im plus, także w ten sposób coś znajdziemy, coś znajdziemy. Oliwier, nie pamiętam, przyznam szczerze, widziałem 100 000 lat temu, nie pamiętam. Pewnie chodzi o nową, bo teraz reboot wyszedł, może o to było. Aha, to chyba raczej nie widziałem. Ostatnimi czasu dużo rzeczywiście się dzieje na kanale. Legalnie tylko Łysa wyszło, od razu mówię. No, także jeżeli oglądaliście. Łukasz pyta, ilu najemników w kartelu zginęło podczas ataku na posiadłość Tonego Montany? Z 16, 18 czy 22? Strzelam B. Przyznam szczerze, ja bym rzucił 22, nie mam pojęcia w tym momencie. No też myślałem tak, ale sobie B dam. Ale powiem tak, say hello to my little friend i 22. Dziękuję bardzo Michale za suba, oczywiście bardzo mnie to cieszy. Patrzę, co tutaj jeszcze piszecie, ja zaraz wam podam moje miejsce 4. Jack to mistrz, Lśnienie mój drugi ulubiony horror. W ogóle
u mnie cykl filmowa Irlandia, Nicholson rewelacyjny, który będę jeszcze jakiś robił, będę opowiadał, jeździł po Irlandii, w miejscach, gdzie kręcono filmy. Tam między innymi właśnie Kubrick kręcił Barry'ego Lyndona, kręcony był Szeregowiec Ryan, Waleczne Serce, Hellboy i tak dalej. I będę wam pokazywał te miejsca, jak one wyglądają dzisiaj i kilka rzeczy opowiadał. Więc na to tak naprawdę wszystkie donaty idą. Odświeżę. Białowłosy 8.5, dziękuję za kolejnego donata. Bardzo jest mi miło. Kilka lat temu miałem okazję widzieć Lśnienie w kinie, jak ten film pięknie płynie, proszę bardzo. U mnie też było w kinie, grali w Heliosie co tydzień takie stare rzeczy, tylko że ta wersja europejska pół godziny krócej trwa i dlatego nie poszedłem, ale Mechaniczną Pomarańczę widziałem w kinie ostatnio, niesamowite. O, widzisz. Tutaj widzę, ktoś napisał, że Fog 2 in early development, no ale to nie może być nic związanego, że tak powiem, z filmem Carpentera, gdyż w tym momencie jestem na jego stronie i tutaj nie ma w tym momencie, panie i panowie, nic. Ostatni film ukończony to jest Halloween Kills, to jest oczywiście na podstawie jego jest Haddonfield, w produkcji Haddonfield Nightmare, Halloween wiadomo kolejny, Halloween Ends, Untitled John Carpenter Blumhouse Project, to może być to, ale tylko nie ma, Tales from Halloween Night's Tide, także jest Dark Child, więc niekoniecznie może być, ale rzeczywiście może masz lepsze informacje, bardzo mnie to cieszy. Galeria Horroru, dlaczego u Ciebie nigdy nie było recenzji Koszmaru z ulicy Wiązów, pyta się DM Malek. To odpowiedź jest prosta, tak jak w większości tych filmów. Ja po prostu kanał mam od 2016, a większość widziałem przed, więc u mnie recenzja działa tak, że jej nie zrobię po 5 latach czy po 6, prawda? Muszę to powtórzyć. A wiadomo, ile jest tych horrorów. No ja mam na liście ponad 500 teraz, także wszystko gdzieś tam stopniowo powtarzam, ale mam też live'y, mam też inne serie, więc gdzieś tam po kolei, jak powtórzę, to dopiero zrobię, nie? Słuchajcie, zanim jeszcze odpowiem na pytanie Olivera, ja zrobiłem kiedyś odcinek, my rozmawialiśmy na ten temat z Rafałem jakiś czas temu, bo nieraz się pytacie, czy możesz robić recenzję tego. Zrobić recenzję, jeżeli na przykład musimy wybrać się do kina, to w większości przypadków trzeba tak naprawdę poświęcić 4-6 godzin, żeby to ogarnąć, bo musisz ten film obejrzeć, to powiedzmy zakładamy 2 godziny, to tego kina trzeba pójść, wrócić, no to mamy powiedzmy kolejną godzinę, zastanowić się, przemyśleć, poszukać ciekawostki, poszukać informacji, nagrać, zmontować. Wiecie, ja kiedyś zrobiłem na początku tutaj jeden z odcinków jak na żywo, że tak powiem, robiłem. To znaczy 1:1. Oglądałem chyba Borata 2, potem montowałem. To wyszło chyba gdzieś ze 3 godziny, a i tak... To i tak krótko. Tak, bo odsunąłem całkowicie, nie dawałem wtedy żadnej optymalizacji. Wrzuciłem na YouTube'a, dziękuję bardzo. Ale trzeba jeszcze oczywiście wymyśleć tytuł, trzeba wymyślić opis, tagi, trzeba zrobić miniaturki i tak dalej, te wszystkie rzeczy, o których niekoniecznie musicie wiedzieć, bo nie wiecie. Więc jeżeli czasami na przykład pytacie się, czy możemy zrobić to, czy tamto. Czasami próbujemy. Ja na przykład mój kanał w ten sposób rozwinął się do tego stopnia, że są moderatorzy, jest Daily Lincoln, który zajmuje się montażem, więc ten aspekt już mi odszedł. Ten aspekt już nie jest mi potrzebny. Mogę te godziny, które bym poświęcił na montażu, zająć się oglądaniem kolejnych filmów, wymyślaniem, prawda? Ciągle czekacie na potworne filmy już niedługo będą, panie, panowie, pojawią się, będziemy gadać o Godzilli, a tam jest chyba 27 filmów tego. O matko. Grubo. Też kiedyś o tym nagram, bo to tak się wydaje, recenzja 10 minut pogadasz, nie? A na przykład potrafię ją robić 8 godzin. Na przykład, bo to zależy oczywiście od tematu, od recenzji. Czasami tak, też szukanie fragmencików, tu coś brzydko spikseluje, tu render 10 raz, bo błędy, na YouTubie copyrighty. To jest masakra czasami, uwierzcie. Wy o tym wszystkim nie musicie wiedzieć, bo potem włączacie 10-minutową recenzję, jest w porządku, jest super. Tak jak film, prawda, oglądasz 1,5 godziny, a on jest rok robiony. Oczywiście i pamiętajcie, my się nie żalimy, bo to nie jest to, byśmy się żalili, to byśmy powiedzieli, a to ja nie robię, dziękuję bardzo. My po prostu wam mówimy, dlaczego pewnych rzeczy nie możemy czasami przeskoczyć. Po prostu chodzi o czas. Dokładnie. Oliwier, co sądzi o Straconych chłopcach? Pyta Oliwier Staczewski. Świetny film. Lost Boys oczywiście, domyślam się, że chodzi ci o ten oryginał z Kieferem Sutherlandem. Oczywiście kino pierwszej klasy. Przerwa na ochłonięcie? Tak, no słuchajcie, tak to jest. Rafał musi coś zjeść, musi coś napić. A myślicie, że czemu ja włączam kamerę? Bo tutaj mam herbatkę, bo tu mam czekoladę, trzeba nabić. Ale też czekoladę jem. Czekolada jest dobra, jest bardzo energetyczna. Czekolada oraz banany i musy, tym się między innymi żywią tenisiści w trakcie meczów. Może tą samą jeszcze mamy. No Daily coś o tym wie dokładnie. A co wcinasz? Jaką wcinasz? Reklama, product placement, newsbuzzer. A ja mam Milkę. O, no dla mnie troszkę za słodka. Ja akurat jakaś Milka smakowa, tak żeby byle po prostu było. No też spoko. Dobrze, słuchajcie, to teraz ja wam przedstawię moje miejsce 4 i obstawiam, że większość z was tego filmu nie widziała. Bo to jest akurat może ja. Ten film, panie i panowie, ma ponad 100 lat. Uja. Więc jest grubo. Jest to o wampirze?
Jest to film nie do końca. Jest to film z 1920 roku, Gabinet doktora Caligari w reżyserii Roberta Wien. To jest film naprawdę odjechany. To jest film całkowicie inny, bo to, jak on zrobiony jest, chodzi o scenografię. Kto oglądał, ten dokładnie wie, że tam domy są namalowane, bo są namalowane, są zbudowane w dziwny sposób, tutaj mniejsze, tutaj większe, tu ukośne, tutaj ten świetnie, naprawdę to jest po prostu rewelacyjnie pomyślane. Odczytam wam, o co chodzi. W niewielkim niemieckim mieście dochodzi do serii zagadkowych morderstw. Przyjaciel jednej z ofiar odkrywa, że za wszystkim może stać wędrowny hipnotyzer. Nie będę wam mówił, rewelacyjne. No, nie będziemy mówić tutaj rzeczywiście o aktorstwie, no bo 100 lat, aktorstwo się zmieniło po prostu tak, jakby porównać w tym momencie Korony Królów do Szeregowca Ryana na przykład. Ale nazwisk też wam nie będę tutaj sypał, bo no, ludzie już w tym momencie nie żyją, ale naprawdę, jeżeli lubicie, to jest klimat, jeżeli lubicie filmy, które mają świetny klimat, Davida Lyncha, jeżeli kochacie Davida nomen omen Cronenberga, obejrzyjcie ten film. Co jakiś czas, chyba ostatnio go bodajże Filmbox Arthouse puszczał, gdzieś tam na Polsacie można to dorwać, a jeżeli nie, to domyślam się, że to jest taki film, że powinien na którejś z platformie VOD. Wiem, że Amazon Prime ma mnóstwo różnego rodzaju horrorów klasy B, C, filmów, które nie śmigają w większości przypadków, tak, bo akurat jakiś czas temu ogarniałem Amazon Prime, bo przygotowuję się takiego odcinka i znalazłem takie właśnie filmy jak Opona i tak dalej, to wszystko tam, panie i panowie, jest. Ale tak, Gabinet doktora Caligari to jest po prostu wisienka na torcie. Nie spodoba się wszystkim, bo to nie nastawiajcie się, że wow, ale będzie rakieta, będzie petarda. Nie, to jest kino, które klimatyczne, bardzo, bardzo specyficzne, ale wydaje mi się, że każdy fan gatunku powinien przynajmniej raz obejrzeć. I tak do końca można by to pociągnąć pod horror, znaczy ja to pociągam pod horror, ale różnie można by to interpretować. Jeżeli pod horror został podciągnięty w tym momencie zarówno szczęki, jak i krzyk, no to wydaje mi się, że Gabinet doktora Caligari również tutaj się powinien znaleźć. Kolejne też były jako horror, nie? Akurat tego nie widziałem aż tak starego, ale tam jeszcze inne są ze dwa. Oczywiście, że tak. Super, bardzo dobrze. Tak, open możesz pytać jak chcesz, wpisz na czacie i jeżeli tylko zauważę, nie przeskoczy mi czas za szybko, to wrzucę i będzie Rafał odpowiadał. Oczywiście, że tak. O, ktoś tutaj napisał, że lubi kino, nie ma i bardzo dobrze game. No właśnie nie przepadam. Nie lubisz, a rzeczywiście to jest, no to wiadomo, to jest inne doświadczenie. Ja pamiętam, uwaga, polecę grubo. Był rok 1998. Byłem w Gdańsku wtedy na ogólnopolskim konkursie wiedzy o filmie, to bodajże była 4. klasa liceum bodajże. No i mieliśmy, oprócz tego, że tam były różnego rodzaju fajne prepremiery, na przykład Good Will Hunting, to chyba Budownik z wyboru polskiego z Mattem Damonem, Benem Affleckiem, widzieliśmy tam kilka tygodni wcześniej, to mieliśmy, jak już mówiłem wcześniej, seans kina filmu niemego z taperem. Osoba gra, rewelacja, naprawdę to wyglądało rewelacyjnie, ale to jest tak samo, no, trzeba być koneserem, nie koneserem, złe słowo, trzeba być osobą, która sobie zdaje sprawę, na co idzie i co będziecie oglądali, więc to jest w ten sposób. Dobrze. Jak się nazywa ten film? No myślę, że chodził o mój Gabinet doktora Caligari. Caligari. Że ja oczywiście mam dykcję rewelacyjną, to wiadomo jak jest. Dobranoc. Super, nie ma problemu. Cześć Adasiu. Do zobaczyska. Rzeczywiście jest pora wiadomo jaka. U nas późno. Dobrze, słuchaj, jest pytanie od Finala dla ciebie. Czy chcesz, by powstał film FNAF, czyli Five Nights at Freddy? Powiem tak, jestem otwarty oczywiście, ale temat jest ciężki do ugryzienia, tak, bo jednak mamy te gry, które nie wiem jak oni chcą to upakować w fabułę. Ta fabuła gdzieś tam się cały czas przewija oczywiście, ale no myślę, że trzeba tutaj scenarzysty na pewno lepszego niż gościa od La Llorony. Jestem na tak ciekawy, no już dawno to planują, może coś zrobią w końcu. Podobno ten Willy's Wonderland z Cage'em nowy jest taka podróba FNAF-a, słyszałem, ale nie wiem, bo w Polsce jeszcze nie wyszedł na VOD-ku. A czemu nie wyszedł, czemu nie widzieliśmy? Bo panie i panowie, nie piracimy tylko legalne źródła, a teraz jest delikatnie mówiąc problem z tym, bo na przykład ja mam dostęp do Disneya+, bo w Irlandii Disney Plus jest, w Polsce jeszcze nie ma. W Polsce Disney Plus dopiero będzie za jakieś pół roku, bo w połowie roku ma być dostępny w Europie Środkowej. Oliwier pisze, że widziałeś Oszukaj Przeznaczenie i jest najstraszniejszy. Bardzo mi się podoba, rzeczywiście niedawno robiłem recenzję wszystkich części.
z 40 lat obejrzałem 10 filmów, które oceniłbym na 8 lub 10. No a z tym jest akurat różnie, przyznam szczerze. Wiadomo, jaka jest sytuacja. Dobra, panie i panowie, mamy teraz topową trójkę. Jak mówiłem, moja 10 jest totalnie przypadkowa, więc miejsce 10, pierwsze może się zamienić, nie ma problemu, ale u Rafała jest w tym momencie brązowy medal przyznawany. Kogo masz na najniższym stopniu podium? Jest brązowy medal. Mamy chyba jedyny z kina hiszpańskiego, moi drodzy. Tutaj mamy Reka 2007, czyli ten trzeci po 2000 tutaj na mojej liście. Kurde, powtarzałem Pięknie. Reka niedawno, zdaje się, też była recenzja i przyznam, że myślałem, że będzie podobnie jak przy innych horrorach, że gdzieś tam obejrzałem 10 lat temu czy 8 i teraz sobie powtórzę i powiem, no niezły, nie? A tu jednak to trzyma, kurde, niesamowicie dalej. Tam jest takie napięcie, jednak bo mamy kameralność to raz, ale kurczę, jest taka trochę sytuacja jak teraz u nas, bo mamy niby tam jakąś kwarantannę, troszkę może z innych powodów, co prawda, ale to po pierwsze fan footage, po drugie realizmu dodaje dziennikarka jako główna bohaterka w zasadzie. Zamykają ją w kamienicy, znaczy zamykają wszystkich tak naprawdę mieszkańców w tym jednym miejscu, masz totalnie odcięty świat zewnętrzny i tam się tak dużo emocji kumuluje po prostu w tym wszystkim, że no powstaje z tego naprawdę suspens, kurczę, niesamowity i też jednak daje to jakąś fabułę, to na końcu to nie jest tak, że tylko oni tam sobie uciekają od jakiegoś zakażonego gościa, jakiegoś ala zombie, czy cokolwiek by to nie było, tylko jednak oni coś tam głębiej chcieli z tym też popracować, ale nawet tutaj jako ciekawostkę mogę powiedzieć, jest taka scena, gdzie spada strażak ze schodów i to oczywiście manekina zrzucili, natomiast aktorzy nie wiedzieli, że spadnie, dzięki temu tam też dużo autentyczności było. Ten film po prostu dla mnie dużo buduje tą autentycznością, jeżeli chodzi o sposób nakręcenia, realizacji właśnie fan footage i dzięki temu, że też ta dziennikarka jakby wchodzi w środek tych wydarzeń, ona to komentuje jakby na żywo, gdzieś tam z tą strażą pożarną tutaj próbują jakiegoś lekarza dorwać. No dzieje się, po prostu ten film nie zostawia chwili praktycznie, że na jakiś oddech. Oczywiście są horrory, które gdzieś tam budują tempo, atmosferę, gdzieś później troszeczkę jest chwila na oddech. Właśnie Rekt jest tak duszny, mam wrażenie, że nie odpuszcza aż do samego końca. Gdzieś może w tym finale na chwilę się tempo zatrzymuje, ale z kolei tam jest tak ciemno i tak dalej, że ta bohaterka tam nic praktycznie nie widzi, że dalej gdzieś tam trzyma. Za dużo jumpscarów też nie ma, ale jak już ma, to dobrze walnie. Ja mówiłem, że nie przepadam za jumpscarami, bo z reguły są chamskie. Tutaj jakby to wszystko jest tak wygrane, że u mnie działa Rek zawsze pozytywnie, bo chyba 3 razy widziałem, naprawdę mi siadał nawet. Nie musiałem na słuchawkach oglądać, wystarczy dobre nagłośnienie, bo to, no wiadomo, na słuchawkach jeszcze lepiej by było. W jakich warunkach bym go nie obejrzał, przyznaję się, że wchodzi do końca. Rewelacyjnie, bo ja akurat mam taki problem z filmami typu fan footage, że większość z nich jest zrobiona, wiesz, za 5 euro, za 5 dolarów, po prostu szybko i pamiętam nawet taki jakiś jeden horror gdzieś tam z piramidą, coś tam było w ogóle. Piramida jest, dokładnie tak się nazywa, no. Coś stary, ja tego recenzję robiłem normalnie, mówię, co za... Ale Rek też nie był drogi, a potrafił. Tak, ale wiesz, no słuchaj, ale o to chodzi, jest pomysł. Możesz mieć budżetu 500 milionów dolarów, ale jak robisz film i wyjdzie, jak to mawia ładnie, kabarety, nonówka, słowo klucz kał. Więc wiesz, no może mieć fan też taki. Rek rzeczywiście dobre kino, ale do tego na przykład dołóż potem Paranormal Activity 18, no to w tym momencie już dokładnie wiesz, jak to jest, dołóż tą nieszczęsną piramidę. Ale tak jak to mówię, że nawet sam to był wydarzenie film show Macieja Dejczera, kiedy tam się rozchodziło oczywiście o inną sprawę, ale reality TV i producent, którego gra Jerzy Sztur, mówi rewelacyjny program po prostu. Ludzie oglądają, reality TV jest zrobione za grosze, daje oglądalność, można na tym zrobić kasę. I tak samo jest przy okazji found footage, że wiesz, że nie trzeba tak naprawdę, no bo można by pomyśleć, odpada operator, odpada oświetleniowiec. Nie, spokojnie, tam nic nie odpada, bo to jest potrzebne. A tutaj wszystko, dużo było tych ludzi w ekipie. Tak, ale to jest wszystko już pomyślane, że produkt ma być taki, a nie inny, że będziemy pokazywać taką inną kamerą, a nie inną. To też jest oczywiście ważne. Ale rzeczywiście... Ale powiem Ci, że 2 miliony kosztował aż, to sporo. Paranormal Activity kosztowało 15 000 dolarów. Przepaść jest, nie? W budżecie. Zdecydowanie tak, właśnie mi się kamera z tyłu wyłączyła, więc będziecie mieli w tym momencie z przodu, panie i panowie. Ale to chyba dobrze, bo lepiej wyglądam z przodu niż nie, taki ogolony, ładnie i w ogóle z moją cudowną dykcją. Słuchaj, pytanie jest chyba kolejne do ciebie. Czy Tom Holland nadaje się na Willama Aftona z Springtrapa Purple Guy? Bo ja nie wiem, o FNAF-a się pytasz, tak, to o FNAF-a jest pytanie. Okay. Wydaje mi się, że Tom Holland się nadaje do wielu filmów, ja tak ciężko mi teraz powiedzieć właśnie, bo mówię, ja nie mam pojęcia, jak oni by tego FNAF-a ugryźli, tak, ja też nie znam dobrze historii, ja sobie grałem w gierkę, ale nie skupiałem się mocno na fabule, bo w grach mnie aż tak fabuła mocno nie jara po prostu jak w filmach, ale no jest to dobry aktor, więc uważam, że jak najbardziej.
Cześć Biały, dziękuję bardzo, fajnie, że wpadliście. Charles Karasek, czemu nie ma Midsommar? No bo na razie nie ma Midsommar, może będzie później. Patrz, Stixowi się podoba ten Rek Sztos, super, cała kamienica na kwarantannie, no. To trochę taka przepowiednia, prawda? Troszeczkę to się sprawdziło i tak dalej. Dziękujemy bardzo, bardzo Wojciechu, bardzo nas cieszy, że się fajnie nas słucha. Tak to jest, jak się spotka się dwóch ekspertów. Tam macie eksperta. Tu macie eksperta, a ja po prostu jestem fanem kinematografii wszelkiej. Nie, ja tam też wszystkiego nie wiem. Tak myślicie tylko. Nie ma osób, które wiedzą wszystko. A to tylko zdanko o Midsommarze wrzucę. Miałem do wyróżnionych dać i zapomniałem po prostu. Midsommar bym wyróżnił zdecydowanie. Ale no, serce mi nie pozwoliło, żeby wypchał Halloween. Też zauważyłem, Adasiu, że za nim jest Bruce. Jest moja maskotka ze Szczęk. Jak jest. Dobrze, patrzymy na kanały. To już było super elegancko. Lepszy niż Blair Witch, no. Mi się wydaje, że tak. Ja jestem z tego samego ciekawszy zdania. Ja mam śmiech jak Joda. Ciekawe bardzo to jest. Bardzo ładnie. O, żeż ty, ale pojechałeś. Wyglądacie jak ojciec i syn. Nie, mój ojciec ma większy brzuch. O, widzisz, dziękuję bardzo. A mój ojciec nie nosi okularów. No, ale nie alkoholowy ma brzuch, ale ma większy. No. Bo on alkoholu nie tykał nigdy. Ma taki bebzonik. Powiem, moje miejsce trzecie to jest film, o którym właśnie mówiliśmy już wcześniej, więc nie będę się nad nim za bardzo rozwodził. U mnie na miejscu trzecim jest Egzorcysta. Jest Egzorcysta, wydaje mi się, że jest to bardzo, oczywiście mówię tylko o pierwszej części. W ogóle to jest tak, że w większości mówimy, jak pierwsza część najlepsza, druga, trzecia, czwarta i tak dalej. Przy okazji cyklu Egzorcysta jest zupełnie inaczej, bo jeżeli chodzi o mnie, to było bodajże 1, 3 i potem chyba 4, 5, 2 to w ogóle się do niczego nie dawa, mimo że w 2 był Richard Barton i James Earl Jones, czyli głos Vadera między nimi i tak dalej, więc wiadomo jak jest. Także u mnie na miejscu trzecim Egzorcysta. Dobra. Lecimy dalej. Drugie miejsce, srebrny medal. Kto jest twoim Kamilem Stochem? Też się nie będę dużo rozwodził. Poruszałeś Predatora, akurat ja nie o Predatorze, ale temat bliski, Ridley Scott, Obcy, 8 pasażer, Nostromo. No musiał się znaleźć na podium aż. Też ostatnio miałem przyjemność nagrywać recenzje 1 i 2. Tutaj wiem, że 1, 2 bardzo poziomem stoi. Są to 2 różne filmy jednak mimo wszystko. 2 bardziej pod akcję, pod strzelanie z obcymi. Tutaj ja jednak obstaję za pierwszą ze względu na tą nieziemską, wręcz dosłownie nawet, atmosferę właśnie powolnego budowania napięcia. Tam pokazali, jak to robić. Horrory próbują czasem to robić, czasami się na nich zasypia niestety przez to, a jednak 8 pasażer Nostromo pokazuje, jak to zbudować. No i kurde, troszeczkę science fiction przełamywał jednak mimo wszystko, wydaje mi się. I soundtrack i w ogóle technicznie jest moim zdaniem ponadczasowy do dzisiaj Obcy. I w ogóle sama postać, nie wiem, że tak mogę mówić postać, ale w sumie to był aktor, jeżeli chodzi o Obcego. Tu dużo można by mówić, ale to jest taki już kult dla mnie, że nie sposób, żeby go nie zawrzeć w ogóle. Aktor jednej roli warto podkreślić, bo osoba, która się wcieliła w rolę Obcego, nigdy potem już więcej nie wystąpiła w żadnym innym filmie. Coś słyszałem, tą ciekawostkę, no. Zabawne było, że ten film miał mały budżet. Miał bardzo mały budżet, bo oczywiście wytwórnia nie wierzyła, no ale Ridley Scott miał świetny pomysł, oczywiście wziął Gigera, HR Gigera, który sprawił nagle, że wyglądało to jak wyglądało, no i pewnego dnia producenci wpadli na plan, przyszli, zobaczyli, mówią, kurde, ty to fajnie wygląda. Tam nawet jest taki motyw, że im bliżej końca filmu, nie wiem czy widzieliście, to te korytarze są coraz węższe, żeby był efekt klaustrofobii. Taki był plan zrobiony. No i przyszli, zobaczyli, świetna sprawa, to wygląda rewelacyjnie. Proszę bardzo, masz tutaj jeszcze masz jeszcze kasy, zrób z tego po prostu, to nie będzie film klasy B, że planowaliśmy go teraz rzucić na VHS-y, było coś takiego kiedyś, panie i panowie, tylko od razu damy go do kin. No i rzeczywiście reszta już jest w tym momencie poezją. A czy wiedziałeś na przykład, Rafał, że bo tutaj widziałem, się szykujesz, że Kopernik też jest kobietą, ale że Ripley to nie było wiadomo, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna? A to nie, tego nie. Kiedy scenariusz napisany, po prostu było napisane Ripley, a że Ripley tak naprawdę nie było sprecyzowane, bo to mógł być, nie było wiadomo, czy to jest kolor skóry, jaka jest płeć, to w tym momencie okej, dziękuję bardzo. Także tam było rzeczywiście dużo takich rzeczy.
No szczerze powiem, że lepiej kobieta, jednak silna postać kobieca w horrorze nie ma tego dużo, nie? Ale budżet Nie. sprawdziłem 11 milionów. No tutaj jakby był facet, to by myślę, że tak mocno nie wchodziło jednak, bo oni byli częściej w horrorach jednak, nie? Mężczyźni niż kobiety. Ale fajnie, że wspomniałeś o tej klaustrofobii, bo to nie dość, że klaustrofobia, to jeszcze w kosmosie, kurde. To jest takie, to właśnie to buduje w głowie coś takiego, że ty sobie nie wyobrażasz, jak dostać się z takiej sytuacji w ogóle. Ale to w ogóle, tak jak mówiliśmy wcześniej o tym, czego nie pokazali w Koszmarze z ulicy Wiązów, tutaj też w oryginalnym scenariuszu była scena seksu pomiędzy obcym a Ripley. Na końcu miało być tak, że już ona w tym momencie wszystko tam zrobili, ona już do tej kapsuły idzie i rozbiera się i obcy miał ją widzieć, miał w tym momencie używać sobie, brzydko mówiąc, nie będę o co chodzi. No i on miał, bo on tam jest wolny i tak dalej, bo w tym momencie ten obcy już ginie. Według Ridleya Scotta, według scenariusza, on w tym momencie ginie, bo jego moce, że tak powiem, energia szybko się zużywały. No i w tym momencie miała być scena seksu i to miało jakieś tam, powiedzmy, być nawiązanie, kontynuacja miała być drugiej części, ale stwierdzili, że to jest po prostu, delikatnie mówiąc, tandetne. Więc zostawili tylko i wyłącznie tą scenę, kiedy jest seks pod prysznicem, a tam obcy tam kogoś zabija, ale to też w tym momencie jest bardzo znaczące, gdyż on podchodzi od spodu, zabija, że niby penetracja. Znowuż pewnie by się mój ulubiony recenzent czy krytyk filmowy Tomasz Raczek mógł powiedzieć na ten temat coś więcej. Ale mówisz, że seks z obcym? Tak, taki był pomysł. A to nie byłby bardziej gwałt, kurde? No chyba tak, no na pewno, na pewno, wiesz, tak mi się wydaje. No, bo ładnie to ująłeś, ale... Ładnie to ująłem na potrzeby oglądającego nas algorytmu, wiesz? Tak, przepraszam, algorytmie. Ale tak jest to, że jedynka to jest właśnie horror, dwójka to już kino jest akcji sci-fi, więc to co mi się podobało przy okazji całej tej serii, niemalże całej tej serii, bo ostatnio Ridley Scott nie ma jakiejś dobrej prasy. Nie wie, kiedy przestać. Chyba tak. Powinien posłać perfektu i wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Że nie zrobili, że jedynka, dwójka, trójka, tylko jedynka i teraz dziękuję bardzo, pójdziemy w inną stronę. A James Cameron, który wziął się za dwójkę, wtedy był nowicjuszem, bo dopiero miał w swoim, że tak powiem, stajni Piranię oraz Terminatora, mimo że Terminatora uznaje młody był bardzo wtedy, chyba po 30 dopiero. On się wtedy wywodził z wytwórni Richarda Cormana i tam były wielkie problemy, ale to już inszość. Mi się wydaje, że 25 kwietnia z Lincolnem troszeczkę na ten temat więcej powiemy, bo pamiętacie... No to będzie debata. Każdy fan obcego wie, że LV426, 426, drogi widzu Rafała, to nie LV425, 426. Pamiętam, gościa się kłócił. Pamiętam i zrobili jakiś czas temu zabieg marketingowy. Oczywiście Dzień Obcego, czyli w Ameryce jest 4,26, czyli czwarty to miesiąc, a 26 to kwiecień. My będziemy gadać 25 kwietnia, czyli w przeddzień tego wielkiego święta dla oczywiście każdego fana obcego. Dobrze. Czy tylko mnie egzorcysta śmieszył? Kebab song? Chyba tak. Nie, i tak i nie, to wiadomo, że każdy się podoba. Rafał uwielbia na przykład lśnienie. Mnie lśnienie nudzi. Patrzymy dalej. Rzeczywiście ten film, ten czat dzisiaj śmiga i bardzo, bardzo dobrze. Dobrze. Co myślicie o horrorze Nadzy i Rozszarpani? Ja powiem od razu, Malek nie znam. Ty znasz może? Tak. Cannibal Holocaust, może coś ci powie. To jest inszość. Ten świetny polski tytuł, no mocny, bo tam naprawdę były sceny realne bardzo, na te żółwie tam mordowali, kurde, tam mieli pozwy za to, banowany ten film był, mocny jest towar i mam recenzję na kanale, jak chcesz szerzej posłuchać. Bardzo chętnie sobie kiedyś życzę. Kamil pisze, że ulubionym horrorem jest Hash, a waszym dowiesz się za chwilkę. Znaczy to jest thriller technicznie, od razu mówię Hash. Dzisiaj technika to wiesz tak, wiadomo jak jest. No i nie dali replaya. No dokładnie, biedny Max i biedny Aleksik w Sex Misji nie mieli replaya. A Obcy 2017 po co takie smutne tematy? To, że on dostał i tak ode mnie chyba 6 albo 6 z minusem, to jest dla niego wyróżnienie ogromne, myślę. Czekaj, aż nawet sprawdzę, to jest Alien Covenant. Ten twist fabularny z tym, Boże, nazwisko mi wypadło. Przypomnisz mi nazwisko? Kogo? Z Obcego tego nowego grał? Fassbender. Twist z Fassbenderem, bo o tym mówimy, tak?
Tak, o tym mówimy, no. No, ten twist naprawdę mnie urzekł, powiem, ten obcy tam skaczący. No, to duży temat jest. Sprawdziłem teraz na filmie, dałem 3, czyli chyba za wysoko. O, tak dużo. mi się wydaje, za Ja jakoś wysoko. nie hejtowałem aż mocno i Prometeusza i tego filmu, ale uważam, że wiesz, no jakbym miał porównać do jakiegokolwiek oryginału, to wiesz, oryginał jest gdzieś tam w niebie, a tam to w piwnicy, nie? Mnie Prometeusz jest dużo lepszy niż ten. Też wolę, no, Prometeusza jakoś fajnie miał koncept, trochę przyfilozofował za dużo. Tak, Ripley miała zginąć, ale pod naciskiem, że tak powiem, Ridleya Scotta zmienili to. Także I nie było kontynuacji. wiele się zmieniło w ogóle pod naciskiem Ridleya Scotta i przyznam szczerze, że bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście, że tak. Einstein też była kobietą, wszyscy wiemy jak ona jest. Już chłopaki, pozdrawiam, to jest streamujcie częściej. Dzięki Jarecki, cześć z Baczyska. Pamiętaj, będzie oczywiście zapis, cały czat również będzie, bo nie będziemy nic przycinać muty. Horrory cię śmieszą, dają... Wiesz co, teraz ostatnimi czasy ciężko rzeczywiście dobry jakiś dorwać. Ale trzeba sobie dobre warunki zrobić do oglądania też. Oczywiście, że tak. Co sądzę o Birdemic? Przyznam szczerze, że A chyba cię nie będą męczyć o ten Birdemic, co? No to te ptaki gify wklejone. Muszę chyba w końcu... Tam są. Słuchajcie, jest taka sytuacja, mam takiego... Osoby, które, że tak powiem, też są ze mną na kanale drugim, czyli Marcinowe Recenzje Ekstra. Mam takiego znajomego, Siergiej, Rosjanin, jak się łatwo można domyśleć, który jest tak samo jak ja filmowcem, tworzy filmy, tylko że on tworzy filmy z pasji i tam nie ma znaczenia, czy filmy ma budżet $5, czy ma $5000, po prostu on tworzy filmy. No i on właśnie takie robi tam o dwugłowych rekinach i to są rzeczywiście powklejane jako gify, ale to się rzeczywiście podoba i to ludzie oglądają. To jest tak jak jakaś taka stacja jest w telewizji i oni pokazują właśnie takie dwugłowy rekin kontra trzynoga skarpeta, bo takie filmy pokazują. On takie filmy robi tam za 5, że powiem, za 5 złotych. Tego się nie dało oglądać, bo tam dźwięk przede wszystkim to jest, wiesz, po każdym cięciu jest szum, chrzask i inne dziwne rzeczy. Patryk Pyśk pyta się, co sądzimy o Smakoszu. Tak jak mówiliśmy wcześniej, rzeczywiście 1 i 2, dobre kino, 3 widziałem nie tak dawno temu. 1 najlepsza, 2 jeszcze okej, 3 ja ją wyzywam, bo jej nie widziałem, wiesz? To jest jedyny film, którego wyzywam, ale go nie widziałem, bo wszyscy po nim jadą. Przyznaję się bez bicia. Sci-fi, tak, jak najbardziej. To o to stację mi chodziło. Przyznam szczerze, też Jar pisze, że to jest sci-fi. Ja mam taki dziwny zwyczaj, co zresztą powtarzam co czas jakiś, że no nie wypowiadam się na temat filmu, którego nie widziałem, więc nie będę mówił. Dobra, ty miałeś swojego Kamila Stocha, a ja teraz powiem film, który pewnie przez wielu z was będzie uznawany za nieoczywisty, bo jakoś przeszedł przez ekran wiele lat temu, ale pamiętam, że przy okazji tego filmu i przy okazji Silent Hill podobało mi się bardzo napięcie i klimat. Mowa oczywiście o filmie Egzorcyzmy Emily Rose i powiem w ten sposób, ten film mnie przeraził. To jest obstawiam, że przynajmniej sprzed 10, 12... 2008 albo 5. To nawet bo nie miałem go na listę dodać, ale jednak wypadł. No, rzeczywiście dobry. To jest z tego, co pamiętam, na podstawie prawdziwych wydarzeń, więc jak się robi wrażenie. Jeżeli lubicie Egzorcystę, oczywiście mowa o oryginalnym filmie z Maxem von Sydowem, to ten również powinniście obejrzeć. To jest tak, że czasami ludzie, no to masz pewnie tak samo, że Marcin, a poleć jakiś horror, poleć jakiś film, co? To od razu, jak to od razu mówię, obejrzyj Egzorcyzm Emily Rose, obejrzyj Banshee Chapter, to jest takie, i to większość ludzi nawet nie kojarzy te tytuły, a to rzeczywiście warto obejrzeć. Ja go bardzo cenię, bo ja lubię dramaty sądowe, a tam jest połączenie horroru z dramatem sądowym, bo oni się tam kłócą dosyć mocno na sali. Super. Widać, że nie tylko mnie się podoba. No rozważałem, ale nie chciałem 2 o opętaniu. Ja powiem ci szczerze, akurat jakoś tak nie zwracam uwagi, czy mam, tak chyba nawet nie mam żadnego wilkołaka tutaj, nie miałem jakiegoś wilkołaka, nie mam żadnych zombiaków i w ogóle i tak dalej. No. Też rozważałem zombiaki, ale jakoś... Nie było, wiesz, po prostu wpisuję tytuł, a czy to jest o oponie, która goni, czy o kanapce z masłem orzechowym, nie było znaczenia w ogóle. No. Dobra, patrzymy panie i panowie, teraz nam został jeszcze złoty medal. Zaraz pan Rafał powie, co jest jego złotym medalem, co jest jego Adamem Małyszem, czy tam Robertem Kubicą, czy jakimś innym Patrykiem Wegą, najlepszym filmem. Może nie Patrykiem Wegą, nie, to złe porównanie. Nie. Dobra, słuchaj, co u ciebie stoi na miejscu pierwszym, co jest najlepszym z najlepszych horrorów
Jaki widziałeś? To co, fanfary zróbcie, wezmę figurkę, bo zapomniałem tylko do ręki. Weźmie figurkę do ręki. Ale masz sexy nogi, nie? Takie patrzymy, to rzeczywiście bardzo ładnie to wygląda. Krótkie spodenki, nieogolone nogi, ale może być. Jest. No chyba się nikt nie zaskoczy mocno. Można było się spodziewać, jak jeszcze do tej pory nie powiedziałem. Egzorcysta klasyk klasyków i zostanie na zawsze. I właśnie ostatnio miałem okazję powtórzyć po raz 4, słuchajcie. No i kurde, u mnie ocena 9,5, czyli najwyższa z tych wszystkich. Właśnie mówiłem o soundtracku, że no tak ten soundtrack lubię, mogę go słuchać i słuchać, a tak naprawdę koniec końców on jest dopiero na napisach końcowych. Ale właśnie, kurczę, no nie ma lepszego filmu o opętaniu po prostu według mnie jak Egzorcysta, bo to jest rok 7.3, a tak naprawdę nie zestarzał się do dzisiaj. Wiesz, są takie filmy jak Kobieta w czerni, bo mówiłeś o tej nowej, a na przykład ta stara jest dużo później zrobiona niż Egzorcysta, ale tak się postarzała, tak wygląda teraz cienko i się źle to ogląda. A taki Egzorcysta 7.3 i po prostu nadal jest ponadczasowy. Trochę jak Obcy też. Że dla mnie ten. Jeszcze akurat jak powtarzałem, w środku filmu mi coś w szafie spadło, tak walnęło. Myślałem, że kurde, też mnie zaraz coś tam opęta, wiesz. To... Miałem 3D dosłownie. Ale wiesz, to Niesamowity film. tak jak mówiłem wcześniej, to jest produkt pasja. Przecież tam nawet wiele rzeczy nie mieli pojęcia, jak zrobić, jak wymyślić. Oni to wymyślili. Pierwszy raz zostali użyte. Tak jak Matrix był rewolucyjny w dziejach wizualnych, tam tak samo. Przecież ta scena, kiedy Reagan obraca tą głowę, prawda, dookoła. No właśnie, albo jak się krucyfiksem tam... 360 stopni, no niech będzie. Tak, to jest coś... Wiadomo, oryginalnie ta scena z krucyfiksem była dużo dłuższa, ona miała być około 15 sekund, ale wiadomo czemu ucięli, ale nie mieli na przykład, twórcy nie mieli pomysłu na dźwięk. Jak to zrobić? Właśnie tam bardzo mało soundtracku jest, a działa film. Przyszedł przed jakiś zaprzyjaźniony dźwiękowiec, wziął portfel skórzany i mówi proszę bardzo, to co słyszycie, to jest portfel, to jest tylko i wyłącznie portfel. Właśnie to jest niesamowite, to można za 2 grosze zrobić takie rzeczy. Tak. Czemu na przykład... No mów. Czemu oni na przykład mają parę, jak mówią? No teraz to by było elegancko, ciach, wchodzisz w program. Coś tam było. Cały plan był zrobiony w chłodni. To była chłodnia i po prostu jak mieli kręcić, ciach, dziękuję bardzo, włączali agregaty, to się wszystko chłodziło. Nagrywali to przez kilka godzin i potem co? Dziękuję bardzo. Koniec dnia zdjęciowego, bo tam oczywiście są reflektory. Jeżeli nie byliście nigdy na planie zdjęciowym, uwierzcie mi, to jest cholernie. To jest, te wszystkie światła, to jest cholernie gorąco. Pamiętam, taka będzie mała dygresja, bo akurat lubię przerywać, więc a czemu nie? Kto mi zabroni? Kiedy kręciliśmy mój film Dzieciak, jest taka właśnie jedna scena, kiedy Fred jest w pokoju i no nie powiem, co się dalej dzieje, ale w każdym razie pokój jest 2x2 mniej więcej, bardzo malutki pokój, a w tym jednym pokoju mieliśmy 2 głównych bohaterów, których widzieliście. Było dziecko, był duch, był dźwiękowiec, była pani operator i była pani druga operator, czyli było potrzeba 7 osób. Lato, 30 stopni, okna całe zaklejone czarnymi workami, bo to oczywiście miała być noc. Masakra, po prostu masakra. Tam było tak gorąco, że nawet ja do tego pokoju nie wchodziłem jako reżyser, producent. Panie reżyser, producencie, było rzeczywiście hardkorowo, ale nakręcili. Dziękuję bardzo. Przez noc znowuż cały sprzęt wyłączony, o egzorcyście mowa, żeby się cały plan schłodził ponownie, a na rano i jechane. Można? Oczywiście, że można. A wiesz, jak te łóżko tam latało, jak oni to robili? Wiesz co, czytałem na tym. Leżała. Nie pamiętam, to chyba było coś w drugim pokoju, tak? Jak oni mieli za ścianą taki mechanizm, cały pod te łóżko podłączyli, tam stali goście i trzęśli tym łóżkiem, nie? Cały mechanizm zbudowali. Było niesamowite rzeczy. Nawet motyw, jak on wypada przez to okno i potem spada z tych schodów. To są dwie różne lokalizacje, to naprawdę może nie 2 różne lokalizacje, ale to nie jest tak, że wypadnie. Troszkę dalej. Metrów dalej jest jakoś tak. Także mnóstwo było tych rzeczy. Co było śmieszne, panie i panowie, pierwszą osobą do roli Reagan nie była Linda Blair, ale była Jamie Lee Curtis. No, tylko jej matka powiedziała, że nie. Jej matka z psychozy. Nie będziesz grała w horrorach, nie ma szansy, w ogóle to jest paranoja. I Jamie Lee Curtis nie zadebiutowała w Egzorcyście, zadebiutowała w Halloween. A może i dobrze w sumie. Wiesz co, Linda Blair zrobiła dobrą robotę i tak naprawdę no bo ona jeszcze wystąpiła w dwójce, w drugim filmie. No właśnie. Film jest beznadziejny po prostu, co tu dużo mówić. Ja się w ogóle zastanawiałem. No dokończ.
Ja się zastanawiam w ogóle, co tam w dwójce robił Richard Barton, bardzo znany aktor. On powiedział w wywiadzie, rozwodziłem się z Elizabeth Taylor, potrzebowałem pieniędzy. No, każdy ma powody, nie? Ale właśnie o to mi też chodzi, że jednak te efekty, wiesz, wymyślili sobie byle co nawet z tym portfelem, prawda? I gdzieś tam można wszystko kreatywnie zrobić, a jak obecnie wygląda opętanie w horrorze? Masz twarz, 35 mm obiektyw, czarne oczy w Adobe Premiere wykręcone i 10 minut roboty i to są wszystkie efekty specjalne. Gdzieś tam w komputerku ktoś coś walnie i niestety, no ten gatunek mógłby wymyślać teraz masę rzeczy, nawet w takich dźwiękowych, takich gdzieś elemencików, gdzieś tam, wiesz, nawet idziesz i gdzieś podłoga skrzypnie i to jest takie ważne, a tutaj nikt nie zwraca za bardzo na te detale uwagi w wielu horrorach. Bo przyznam ci szczerze, no znowuż się będę chwalił. Kiedy wymyśliliśmy tą całą charakteryzację właśnie Willa Nugenta, czyli aktora, który grał Thomasa Mikke w moim horrorze, tego ducha. Notabene za kilka tygodni na kanale będzie wywiad z panią, która się zajmuje charakteryzacją. Gosia Walsh pojawi się, pogadam sobie między innymi o tym. To stwierdziliśmy, no wiadomo, że to było ciemno i w ogóle, ale stwierdziliśmy, że założymy mu soczewki kontaktowe, że to ma no i założyliśmy soczewki kontaktowe, się okazało, że założyli mu jedną i Will mówi, słuchaj, to jest taka soczewka, że ja nic nie widzę na to oko. Co tu zrobić? A to były takie fajne soczewki, że rzeczywiście czy się robi matowe, bo ja tego nie chciałem w komputerze, jak mówiłem wcześniej. No i mówię, kurczę, ty będziesz musiał chodzić po schodach, nie powiem, co będzie robił więcej. Mówię, no może nie, to zostawić mi jedno oko, rzeczywiście mówię, tym okiem będziesz bliżej kamery, a tym drugim nikt nie zauważy. Będziesz taki troszeczkę dziwny Marilyn Manson, może być, Pirat. czemu nie? Ale Tak, właśnie, bo przecież powstaje remake Egzorcysty, to jest, mówiłem, że usuwam kanał, jak to się stanie. Jeszcze raz, bo skupiłem na czasie? Remake Egzorcysty powstanie, mówiłem, że wtedy kanał usuwam. Ja cię kręcę, aż nawet... To jest coś, czego, wiesz, dla mnie to jest tak ponadczasowy film, że dobra, teraz podpisuję się. Uważam, że przez kolejne 10 lat nie powstanie nic lepszego niż Egzorcysta. Może i dłużej. I po prostu jak myślę, że ma być remake tego, nawet jeżeli byłby niezły, to uważam, że nie wiem, no nie chcę tego widzieć, szczerze. Czekaj, aż nawet zobaczyć, coś się dzieje, to jest paranoja w ogóle. Jest plakat. Plakat jest fajny, tam oczy takie świecą. David ale Gordon on za to odpowiada, tak? Za ten chyba? jest reżyserem, tak. No właśnie, co on to wszystko mu dają? Halloween, ale wiesz, to Halloween to slasher, nie? A zobacz sobie plakat, nie wiem, czy widzisz plakat gdzieś tam. Te schody i ta dziewczynka chodząca. Tak, zobacz jakie cycki ma, co to, jakieś tam wsadzili doniczkę, czy co? Wiesz co, w ogóle motyw był taki, że taką scenę nakręcili do pierwszego Egzorcysty, jak ona tam rzeczywiście chodziła do góry nogami. No tak, tyłem, tak. Ale ją usunęli, nie wrzucili jej. Nie, no to jest paranoja po prostu. Ale nie, po schodach biega tak wykręcona ogólnie w oryginale. Ale to po prostu niedługo się okaże, że wiesz, nakręcą kolejną Casablankę. Nakręcili drugą część Przeminął z wiatrem, się okazał gniot, więc wiesz, to nie ma sensu. O, tutaj ktoś pisze, oglądał ktoś Easy Ridera, jedna z pierwszych ról Jacka Nicholsona. Oczywiście, że ktoś oglądał. Między innymi Peter Fonda się pojawia tam jeszcze i Dennis Hopper, więc wiadomo jak jest. Co myślimy o Martwej ciszy z 2007 roku? Pyta się Malek. No to ja mówiłem o tym duecie już James Wan, Leigh Whannell, bardzo, bardzo dobry, bo klasycznie James Wan zbudował napięcie, atmosferę i straszyło jeszcze za moich czasów, jak oglądałem, to straszyło. Jak jest tytuł jest Dead Silence, zdaje się. To w tym momencie nie, tak mi że powiem, nie wejdzie, a tutaj chyba Dead Silence. Martwa cisza, Dead Silence, o jest, widzę takiego ludzka, przynajmniej, że kojarzę. Tak, tam taka laleczka była. A może kiedyś widziałeś, a to wiesz, to ile się widziało, ile się pamięta, to dwie różne rzeczy. Powiem w ten sposób, kojarzę, bo rzeczywiście kojarzę tę laleczkę, ale nie w tym momencie nie wejdzie mi w pamięć. Rafał dał, widzę, 7, bo się od razu wyświetliło, że tutaj znajomi, że tak powiem, jak ją ocenili. Możliwe. Dał 6, Roman i tak dalej, nie będziemy wchodzić, bo to wiadomo jak jest. Dobra. Jeszcze miałem pierwsze miejsce, tak? Dobrze. Chyba tak. Czyżby coś? Nie będzie cosia. Będzie klasyk, ale nie będzie to, panie i panowie, ani Steve Miner, ani James Carpenter, ani Wes Craven, ani William Friedkin. Będzie to film, którym już Rafał wcześniej mówił. Wspomniał o naszym rodaku. Czyli mowa o Romana Polańskiego. A jak Roman Polański, to nie będzie to film z Johnny Deppem, tylko Dziecko Rozmery. Film wielokrotnie kopiowany, parodiowany, nawiązywany. Nowa wersja też przecież Żona astronauty bodajże sprzed kilku lat zrobiona.
wydaje mi się, że dosyć ciekawy sposób Polański podszedł do tematu. Ja wiem, że on oczywiście, pamiętacie, mówimy o artyzmie, nie interesuje mnie jego życie osobiste, to co Dokładnie. zrobił, czy tam to, czego mu nie udowodniono w sądzie, czy cokolwiek. Gadamy o filmach. Film, wiele tutaj tytułów, które podaliśmy dzisiaj, były nowatorskie w ten lub inny sposób. Pokazały coś po raz pierwszy, czegoś, czego nie widzieliśmy. Teksaska masakra, wiadomo, Egzorcysta, dopiero była o nim mowa, jak najbardziej. I według mnie ten film zrobił dużą robotę. Pokazał, no, że horrory to tak na dobrą sprawę, bo pamiętacie, to były czasy, kiedy wytwórnia Richarda Cormana robiła tandetne, szybkie horrory i one tak wyglądały, jak wyglądały. No. Potem dostawaliśmy takie gnioty, stąd się urodziły wszelkiego rodzaju Jasony 18 i Leprykon gotujący z Magdą Gessler, więc tak to było, ale według mnie jak najbardziej. Może, powiem więcej, nie może, na pewno nie jest to najlepszy film Romana Polańskiego, ale jest to rzeczywiście kino, które zasługuje na wyróżnienie. No to tutaj a propos naszej debaty, to ja cię wyzywam na Lśnienie versus Dziecko Rosemary. Lśnienie versus... O, proszę. Znaczy powiem dlaczego, bo mówię, bo mnie tak samo jak ciebie nudziło Lśnienie, tak totalnie mnie nudziło Dziecko Rosemary, ale tak totalnie, że aż przysypiałem. Tylko, że u mnie, wiesz, dziecko właśnie ma ocenę 6+ albo 7, a u ciebie Lśnienie ma 1, dlatego cię wyzywam na debatę, bo ja doceniam ten film. Sekundkę, to już ktoś mnie zaprosił, Łukasz List, mam napisane, że zaprosił mnie na filmowie. Tak, właśnie pisał na czacie, Łukasz Pennywise. Bardzo, to jest Łukasz, super. Ja w ogóle przepraszam wszystkich, bo tam ostatnio sprawdzałem, to gdzieś sprzed 2 lat miałem jakieś zaproszenia. Ja filmy bardzo rzadko sprawdzam, a jeszcze rzadziej go aktualizuję. Nie jest, krótko mówiąc, dla mnie miarodajny. Więc w porządku, przyjmuję normalnie. Znaczy nie wiem, jaką masz ocenę, jakąś tam aktualną, może coś tam wyżej, ale no. Ale o czym mówisz? O Lśnieniu, no. A wiesz, nawet nie pamiętam, zaraz zobaczę, bo nie wiem, czy oceniałem. Lśnienie, jest Shining. Oceniłem, jaką mam ocenę. Jest ocena sprzed 8 lat, więc ocena jest sprzed 8 lat. Widzę, że o Adalet 9, Trapper 8. Proszę, jakie ładne oceny. Kogo to jeszcze? Filip 9, no pięknie. A co dał Rafał? Rafał dał 8 tutaj, ma ładnie 8. Marcin 9, Wiktor 10, a ja, panie i panowie, nie dałem 8, nie dałem 9, nie dałem 7, dałem 1. Ponieważ uznałem, że wtedy, kiedy widziałem ten film 8 lat temu, mi się bardzo nie podobał i mnie nudził. Mam go na DVD, tak, ja jeszcze zbieram DVD, jak już mówiłem. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy telewizory miały 2 kanały, kiedy pilotem byłem ja, bo mama mówi, przełącz kanał. Przełączało i 8 lat temu dałem taką, a nie inną ocenę. Co powtóreczka będzie? Będzie powtóreczka, no bo wiesz, motyw jest taki, że no pewnie ty, jak zresztą każdy mi się wydaje, są takie filmy, które albo nas przekonały w taki sposób, że mówię, o ale super, muszę obejrzeć sobie go raz jeszcze, albo nas nie przekonały w ogóle. Mówię, ja do tego filmu wrócę za czas jakiś. Ja takich filmów mam kilka, jak nie każdy i pamiętam, przez długi okres czasu nie mogłem się przekonać na przykład do filmu Wściekłe psy Quentina Tarantino. Kocham Pulp Fiction, Jackie Brown to jest dla mnie poezja, Kill Bill jeszcze lepiej, ale Wściekłe psy jakoś nigdy do mnie tak do końca nie dotarły i przez wiele lat, tak powiedzmy co 2-3 lata sobie go odświeżałem, mówię okej, nie, jeszcze nie. No i na przykład widziałem go bodajże na początku zeszłego roku i stwierdziłem okej, rzeczywiście, teraz jest ten czas, kiedy ten film do mnie dotarł. A wiele jest filmów, które obejrzę i jeszcze nie. To jest w ten sposób. Więc dobranoc, Paweł. Cześć. Siemanko. Bardzo fajnie. Czy to właśnie troszkę mam tak z Dzieckiem Rosemary, że może gdzieś obejrzę znowu, bo to oglądałem ze 4 lata temu i może gdzieś tam w końcu wejdzie, nie? Tylko po prostu z tym Lśnieniem mi chodzi głównie o to, że no bo też jesteś recenzentem jednak, nie? Więc oceniasz wszystkie aspekty, oceniasz aktorstwo, pracę kamery i tak dalej, efekty, więc nie możesz jakby dać 1 tylko za to, że się nudziłeś. Rozumiesz, o co mi chodzi? Nie, no oczywiście, że tak. Dlatego taka debata. Wiesz, ja tak naprawdę mam taki sposób, że każdy film, bo ja oceniam w skali 1-10, co nie? 1-5 to są filmy, które odradzam, 6-10 polecam, co nie? No i ja każdemu filmowi na dzień dobry daję 6. Bo ja wychodzę z założenia, że skoro ktoś tam rzeczywiście poświęcił czas, poświęcił środki i tak dalej, no to rzeczywiście zasługuje na to, żeby go obejrzeć. Więc każdy daje 6. A potem jak się okazuje, że aktorstwo jest beznadziejne, to jest w dół. Jeżeli się okazuje, że fabuła jest nudna, to jest w dół i tak dalej, i tak dalej. No w tym momencie wiadomo, że
że jest tak, a nie inaczej. Mam proszę bardzo. podobnie, też u mnie taka wyjściowa to 5 chyba. Tutaj widzę, że wiadomo jest. Tutaj widzę, że nie tylko ty, Adaś, Wściekły też. pies to jest shot też. Taki. Uwierzcie mi, jak kiedyś jak prowadziłem bar, to Irlandczycy byli no bardzo zdziwieni, że do wódki się dodaje tabasco, ale było. Dodaje się. Bardzo. Tak, Stix, jestem taki stary jak obcy, możesz mi mówić o dzisiaj ksenomorf. Tutaj obcego chyba mam. Brat obcego. Nie mam tutaj obcego, jest Hellraiser i tak dalej, ale nie ma jeszcze obcego. O, widzisz, Ja też Łukasz 5 na dzień dobry, no dokładnie. Kebab Song pisze, co sądzicie o American Horror Story? Pierwszy sezon bardzo lubię, bo tylko pierwszy widziałem na ten moment też szerzej na kanale. Mówiłem, ja tam 30 minut zrobiłem materiału, więc by dużo mówić. Pierwszy lubię, trochę bardzo montaż jakiś pod teen dramę zrobiony, nie wiem, pod takich podnastolatków, bo tam cięcia to potrafią być w 5 sekund 16, MTV. ale faktycznie pomysłowy dosyć i dobrze, całkiem dobrze zrealizowany. Pamiętam, oglądałem go wtedy, kiedy oglądałem też serial Krzyk. Właśnie jeden z widzów poprosił, Krzyk obejrzałem go, w porządku, może być. American Horror Story obejrzałem, nie przekonał mnie na tyle, żeby sięgnąć po drugi sezon. Wydaje mi się, że jest w porządku, ale jak już mówiłem wcześniej, no ja do serialu muszę się przekonać. W tym momencie, bo oglądam... Prawda, tylko że każdy jest o czym innym ogólnie, więc jakby może być zupełnie co innego już tam, nie? Jak najbardziej, tym bardziej, że jeżeli popatrzysz, bo cały czas takie informacje docierają, jakie tuzy aktorstwa pojawiają się w kolejnych sezonach, no to wow, naprawdę po prostu coś niesamowitego. No to jak mówię, no zarówno Rafał, jak i ja, i każdy, kto tutaj jest w tym momencie i który tworzy cokolwiek, my na nadmiar czasu nie narzekamy. Nie ma takiej możliwości, więc kiedy tak naprawdę coś robimy, czemu na przykład, bardzo często osoby pytają, czemu tak późno masz te swoje odcinki? No bo mam dzieciaki, mam rodzinę, pewne rzeczy trzeba ogarnąć wcześniej i żeby można było zrobić, więc albo na przykład spotykamy się o tej porze, więc to jest tak, a jeżeli mam obejrzeć jakiś serial, no to wiadomo, że to nie jest tak, że jak z filmem. Film obejrzy 2 godziny, dziękuję bardzo, odfajkowany. To się trzeba na przykład obejrzeć 10 odcinków, 10 godzin, no to już jest tak troszeczkę dużo więcej czasu. Ty masz dziecko, ja mam copyrighty. Mam dwójkę dzieci. Maja, z którą gadałeś przed odcinkiem, a Wiktor, panie i panowie, to jest ten dzieciak, którego duch, no nie pamiętam, którego widzieliście w zwiastunie mojego filmu. Stwierdziłem, że dziecko trochę postraszę. Tutaj też mieliśmy problem, bo jak Will ucharakteryzowany jest, to widzieliście oczywiście krew na brodzie, szramy i tak dalej. No i przychodzi do mnie asystent, mówi: Marcin, ale czy on się nie będzie go bał? Ja mówię: nie będzie się go bał, bo problem jest taki, że Will do mnie przychodzi bardzo często, bo to jest dobry znajomy. No i oni sobie gadają normalnie, Will się bawi, bo jest taka duża przyjacielska. No i mówię: ja się boję tego, że on po prostu weźmie i zacznie go tą brodę trzymać i głaskać. Mówię: dobrze, to kręcimy jego scenę o 18. Ja mówię: nie ma takiej możliwości. Czemu? Bo o 18 on będzie żywy, on dopiero idzie spać około godziny 19:30, więc nakręcimy jego sceny po 20, on będzie zmęczony i na tym zmęczeniu polecimy. On się nie będzie bał, ale będzie zmęczony. I tak, panie i panowie, było. Wiktor był paskudny, normalnie strasznie się brzydko zachowywał. Powiedziałem, kręcimy tylko 2 ujęcia, więcej nie. Nakręcimy 2 ujęcia, wygoniłem wszystkich, otworzyłem pokój, 15 minut przewietrzony, położyłem Wiktora, 1, 2, 3. Nie było dzieciaka, więc wiadomo, tak jest. Odpłynął. Jak najbardziej. Patrzymy, to jeszcze jest pytają się ludzie, co sądzimy o Z Nation. Wiktor Jędrychowski pyta. Haven't seen yet. Nie widziałem jeszcze. Z Nation. A ja sobie oczywiście sprawdzę, bo to serial, zdaje się. Serial to na pewno nie widziałem, przyznam szczerze. Tak, on jest chyba na Netflixie. 2014 roku to jest że jest 5. sezon w tym momencie, też nie widziałem, przyznam szczerze. Ta 7 zaczynać, to trzeba mieć naprawdę nie wiem ile czasu, nie? To jest inszość, panie i panowie, jak mówią. Jak jeszcze 1 sezon, to ale wiesz, 5. Opening pyta, czy Holland nadaje się na granie psychopatów, morderców takich jak Joker. Problem jest taki, że nigdy go przynajmniej ja w takiej roli nie widziałem. Tak samo jak na przykład wiele osób skreśliło, no oczywiście w tym momencie wypadło mi nazwisko, za chwilę może wróci, faceta, który jest nowym Batmanem. Ktoś kojarzy, to napisze mi inaczej. Pattinson, tak? Właśnie, bo oczy, albo grał w Sadę, Zmierz i tak dalej, po prostu beznadziejny. Nie, ten Zmierz to już dawno było. Ja później sobie obejrzałem z nim taki film, który każdemu polecam. The Lighthouse, czyli Latarnia Morska. Co oni tam zrobili? Ludzie, ten film was
pozamiata po prostu i to jest kolejny czarno-biały film, w sensie będzie albo na tak, albo na nie. Oprócz tego nomen omen jest czarno-biały. Dafoe też, kolos. Dafoe on jest bezwstydny, on nie ma Ten strachu, to jest, zagra, naprawdę. to I było niesamowite. to jest wrażenie, to jest coś super, coś świetnego, coś rewelacyjnego. Więc jeżeli Holanda zobaczymy, Maciej Sztur podobnie na przykład, on przez lata grał właśnie studentów, maturzystów i tak dalej i kiedy zapytali go, Kuba Wojewódzki go zapytał, jaka rola jest wymarzona dla niego, mówi, najchętniej to bym zagrał, no i jak tutaj powiedzieć, żeby algorytm się nie doczepił. Mówiliśmy o Freddym Krugerze, gentlemana, który bardzo, bardzo uprzywilejowany ma małe dzieci, który jest mordercą, który jest psycholem, że to całkowicie zmieniło jego amplua. Może ludzie wtedy potraktowaliby go poważnie jako aktora. No, kilka lat później zagrał rzeczywiście w Pokłosiu, które zmieniło całkowicie jego ale dopóki Holanda nie zobaczymy jakiejś, nie czarujmy się, poważnej roli, to ciężko będzie cokolwiek na ten temat powiedzieć. Ja miałem przyjemność Lighthouse w studyjnym oglądać, kurde. Widzisz, no to rzeczywiście bardzo... Ktoś się wykłócał ze mną ostatnio, napisał mi taki długi komentarz na temat Lighthouse, że w ogóle wszystko tragedia, złe, że tam żadnej symboliki, że w ogóle aktorstwo do bani, no wszystko, to już takie troszkę głupotki, bo jednak aktorstwo jak jest dobre, to naprawdę jest dobre, nie można mówić wtedy już, że wiesz. Wiesz, no, możemy powiedzieć, że aktorstwo jest denne, jeżeli dostajemy wspomnianego już wcześniej Tommy'ego Wiseau, ale no jednak takie role się da odróżnić, to nie jest już kwestia czasami opinii nawet. Oczywiście, że tak. To jest tak, że widzicie, to w tym momencie to się widzi. Ja wrzucam Smakosza trzeciego, o którym zresztą mówiłem wcześniej. To już widać, że ci aktorzy są beznadziejni, że tam nic nie gra, co nie? Że to nie ma sensu. Czasami jest aktor, czasami jest reżyser. To już w zależności od tego, jaki był pomysł. Wiesz, niektóre role są ciężkie do oceny, ale w przypadku takich wydaje mi się, że widać gołym okiem. Jak najbardziej. O, tutaj jeszcze Łukasz ma pytanie. Co do twojej oceny Titanica, ostatnio opublikowałeś listę dobrych filmów na walentynki, tam mówiłeś, że w tym filmie, że jest bardzo dobra gra aktorska, a dałeś 1. A to cię pytałem ostatnio o to chyba. Tak, oczywiście, że dałem 1. Według mnie Titanic jest rewelacyjnym filmem i to powtórzę po raz wtóry, rewelacyjnym filmem technicznie. Krótko mówiąc, dostał, ale sam pomysł mnie nudzi, bo według mnie cały film można byłoby zamiast 3 godzin chyba bez 5 minut albo 3 godzin i 5 minut zrobić w 1,5 godziny. Bo to byłoby wtedy sensowniejsze, byłoby dobre. Według mnie ten film nie jest ciekawy. Ja nie jestem wielkim fanem romansideł. Fakt. Mamy Leosia DiCaprio, jest Kate Winslet, jest Kathy Bates, jeżeli pamięć mnie nie myli, ale chyba jest. W ogóle dziwię się, że ani ty, ani ja nie wrzuciliśmy Mizery, chociaż to akurat bardziej jest thriller, więc może dlatego. Mimo że Kathy Bates była rewelacyjna w tymże filmie i po prostu mnie nudzi, krótko mówiąc. Widziałem go tak samo jak wcześniej mówiłem wiele lat temu i co chwilę jest w ogóle, to są jaja. Film ma 3 godziny, a jak leci na Polsacie, nagle się robi 5. 8. Magia, normalnie magia. No. I tak to panie i panowie. A dlaczego? O właśnie, no to w tym momencie ci odpowiedziałem dlaczego. Nie rób Ale tego. to nie podniesiesz mu za techniczne oceny? Wiesz co, to jest teoretycznie mogę mu podnieść, bo rzeczywiście 11 Oscarów w czasach, kiedy jeszcze Oscary były, powiedzmy, na poły przyznawane filmom dobrym. Mogę mu podnieść, ale to w moich oczach cały czas nie będzie film bardzo, bardzo dobry. Ale No tak, dobrze. wiadomo. Dobrze, proszę bardzo, skoro chcecie, już podnoszę specjalnie dla was. Ja tylko pytam, nie? Dla was podnoszę. W ogóle, że było śmieszne, takie śmieszne w nieśmiesznym, że tak powiem. O, proszę bardzo. Dam mu najwyższą możliwą ocenę, czyli 5, ale ciągle według mnie to jest film słaby. Ostatnio czytam artykuł, co by się stało, gdyby Titanic nie skręcał, tylko walnął czołowo w górę lodową. Nic by się nie stało. Otóż on był tak skonstruowany, że rzeczywiście ludzie by sobie połamali ręce, nogi i tak dalej, kilka osób by się przewróciło, ale sam statek by wytrzymał. Tam dopłynęliby do Ameryki z jednodniowym opóźnieniem i tyle. Po prostu to jest rzeczywiście szczęście, nie w szczęściu można by rzec. Zagranie z Wyrola. Chyba dla każdego aktora najciekawszym wyzwaniem jest zagranie z Lowella i z Wyrola. Coś w tym jest rzeczywiście, że to jest takie może nie ukoronowanie roli aktorskiej kariery, bo to może nie o to chodzi, ale rzeczywiście to jest wcielić się w taką rolę i nie przerysować, nie pojechać, nie zrobić z tego karykatury, to rzeczywiście trzeba być dobrym. No, słuchajcie, mówicie często Jack Nicholson, oczywiście, że tak, to jest po prostu klasa, ale ja na przykład takich aktorów, których teraz znacie, a w latach 90. grali bardzo często złe charaktery, jak Dennis Hopper, czy na przykład Gary Oldman. Przecież jak ja widziałem Gary'ego Oldmana w Leonie Zawodowcu,
Albo w Drakuli? No, panie i panowie, dajcie spokój. Po prostu to jest taki hardcore, że coś. Który z podgatunków horroru jest waszym ulubionym, Rafale? Pyta Patryk Pyśk. Tu ciężko zawsze miałem z tym wyborem, ale wydaje mi się, że gdzieś tam fan footage trochę paranormal, trochę slashery. Wiesz co, ja na pewno nie mam jednego, ja się nie określam. Mogę ci powiedzieć tak, ja nie lubię wampirów, nie lubię wilkołaków, ale reszta gdzieś tam jakoś mnie chwyta z reguły. Science fiction też lubię, chociaż science fiction, no dobra, to nie jest podgatunek, ale lubię combo po prostu horroru z science fiction. No jest ich dużo, nie? A tak chyba z tego te bym podał. Ja bym nawet patrzył na to duchy, panie i panowie, przynajmniej duchy i wszelkiego rodzaju potworasy, więc tak dosyć szeroko, bo potworasy to można wrzucić i slashery i tak dalej, ale ogólnie lubię się bać przy duchach, więc to, co James Wan zrobił i całe uniwersum, bo ja w tym momencie, wiemy, mamy obecność, mamy, jak ten drugi jest? Bo jeszcze Naznaczony? Mama, Annabelle i tak dalej, tego wszystkiego jest dużo. Ja to bardzo wszystko lubię. No wiadomo, że niektóre są lepsze, niektóre są gorsze. Zakonnica do tych gorszych, ale wiadomo jak to jest. No duchy paranormal to tak chyba zawsze, bo to była ta podstawa tego horroru kiedyś w sumie, nie? Więc jakoś to tak. To też oczywiście. Jedyne, czego nie lubię i to przyznam szczerze, że mam możliwość, to omijam szerokim łukiem, to w przeciwieństwie do Rafała found footage. Nie przekonuje mnie. Trzeba lubić, no. Tak, bardziej to nie przekonuje mnie w ogóle. Może to po Blair Witch Project, a może po tych właśnie Paranormal Activity, tej nieszczęsnej piramidzie, gdzie tam Sphinx biega, czy coś jest. Biega Sphinx, no. A tak mi się skojarzyło, jak mówiłeś o tej górze lodowej. Trochę jak YouTube, zobacz. My gdzieś tam robimy recenzję 10 minut, ten wierzchołek góry lodowej, a wszystko pod spodem, ile to trwa, nie? Tak mi się skojarzyło. To jest, patrz, w tym momencie, w porządku, no gadamy sobie, 3 godziny już jest, ale to gadamy sobie, a ile do tego było przygotowania? Ile Rafał spędził czasu, żeby sobie listę zrobić, wymyśleć, ile, że tak powiem, i ja spędziłem czasu i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, gadamy teraz o filmach, które te filmy wcześniej trzeba było obejrzeć, więc to też jest. Live'a poustawiać też trochę. Też trochę live'a, restreama, oczywiście bo jesteśmy na żywo u mnie, ale też jesteśmy na żywo u Rafała. Przybijam 5 i daję żółwika wszystkim, którzy są u Rafała, jeżeli tam jeszcze oglądacie. Jeżeli, mam nadzieję, że oglądacie, przybijcie mu łapkę w górę, dajcie suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo to jest ważne. Pamiętajcie o tym, jeszcze muszę tutaj wrzucić, przypomnieć, pamiętajcie o tym dzwonku. On jest może nie najważniejszy, ale jest bardzo ważny, bo jeżeli dacie samo subskrybujesz, to YouTube powie, subskrybujesz. Jeżeli dacie mały dzwonek taki na dole, to dostaniecie informację raz na miesiąc na przykład, że Rafał coś wrzucił, czy tam, że ja coś wrzuciłem. Środkowy to dostaniecie informację o tym, że wszystko wrzucamy, a na przykład nie dostaniecie informacji o postach i tak dalej, i tak dalej. A jak dacie wszystko, to będzie was informowali o wszystko. To jest paradoks, przyznam ci się szczerze, dla kanałów, które istnieją już długo jeszcze przed tym, że na przykład ludzie nie dostają powiadomienia. Masz włączony dzwonek? U mnie nie ma takiej opcji. Jeżeli jesteście na którymś kanale, nie tylko na naszych, i jeżeli na przykład nie dostajecie informacji, anulujcie subskrypcję, pół sekundy później włączcie tę subskrypcję ponownie i włączcie dzwonek, bo najpierw była subskrypcja na YouTubie, potem się włączył dzwonek z 3 opcjami. No, za czas jakiś będzie jeszcze, bo rzeczywiście te ostatnie shorty szaleją. W tym momencie już kolejny kraj je zaimplementował, bo w Ameryce już się oficjalnie pojawia kamera shortowa i będzie też tak używany. No, czasami trzeba zrestartować ten algorytm, cię od nowa po prostu zasie, nie? U Marcina widzę prawie 100 łapek też dobijajcie, kurde, u Marcina. Bo tutaj dużo ludzi jest ode mnie więcej niż u mnie, także dobijajcie. U mnie 100 weszło, u Marcina już prawie. Prawie, więc bardzo byłoby miło, jakby się 100 łapek wbiło, pokazało się w ogóle. Nawet jeżeli jesteście teraz na Facebooku, a widzę, że na Facebooku też ogląda kilka osób, dawajcie tam łapkę, tam są łapki, tam są chyba uśmiechy czy coś, łapki też. No nie, like też jest w sumie. Też jest like, nie mylić z laikiem, więc wiecie pani. Ale niektórzy tak piszą, dałem laika, nie, to mnie bawi. Ale zobacz, jakiego boosta dostaniesz po tym materiale, bo on tak będzie miał dobre staty. Bardzo fajnie, bo tak naprawdę, no słuchajcie, te subskrypcje, może tak tylko szybciutko, żeby nie zbaczyć, one aż tak bardzo ważne nie są w tym momencie. Chodzi o klikalność i oglądalność, a nie o same subskrypcje, ale to nie będziemy gadać dalej. Dla mnie z found footage jest tak, że kilka ciekawych filmów, a reszta to tak mogę obejrzeć i tyle. Wow. Tak to jest tak z wszystkim. Lata 90. były koszmarne. Nomen omen dla horrorów, bo rzeczywiście nie było wtedy co oglądać. Tam tylko krzyk był.
Hubert pyta, czy widziałem Naked Blood. A zaraz sprawdzę, Nie bo widziałeś, ja odpowiem za ciebie, Marcin. nie widziałem tak To jest hardkorowo. japoński gore, w którym laska na przykład smaży sobie rękę na głębokim oleju i sobie ją żre w panierce. Nie, to Chyba nie cię takie widziałem. tematy nie interesują. Nakedo Burado Tak. Megyaku. Ja bym ci Bo- powiedział, co ona jeszcze je, ale ja nie wiem, czy ty chcesz to usłyszeć. Nie, w tym momencie nie, bo może to algorytm tego może nie przełknąć. No, Widzę, ale czy tobie się podobał, panie kolego? bo to jest hardkorowy gore. Ona sobie odkraja po prostu pewne intymne części ciała i je. O, widzisz, no to bardzo wiem. No podobnie troszeczkę jak, z czym to było? Gdzie dali? W drugiej części, że tak powiem, Milczenia owiec, czyli w Hannibal, tak? Tam była zupa i w ogóle bardzo fajnie, dziękuję Tylko bardzo. tam jeszcze fabuła była. A w Naked Blood to tak średnio. Mówisz? No ale to widzisz, No. to jest tak, że ponoć dużo łatwiej jest robić horrory, łatwiej straszyć na przykład niż śmieszyć ludzi. Bo rzeczywiście Prawda, komedia trochę, no. wystarczy wspomniana już wcześniej zakonnica i co chwilę będzie coś tam wyskakiwało. Po to, Wystarczy żeby. jumpscare, a w komedii trzeba żart wygrać. Ale wiesz, to jumpscare, ten straszak to też nie jest dobra sprawa, gdyż będziesz miał. Zakonnicę, pamiętam, ja widziałem w kinie, jako jedyny się śmiałem, ale to wiadomo, ja mam bardzo specyficzne poczucie humoru, ale sytuacja jest taka, że masz ten straszak co chwilę i tak naprawdę po piątym razie to już są otwarte drzwi, zaraz coś nie wyskoczy i jest. Wiesz, ja to i przed pierwszym nawet to mogę odczytać, nie? To prawda. Więc czasem jest taka sytuacja, że ktoś by pomyślał, horrory łatwo zrobić. Spokojnie. Niestety nie jest nic mocniejszego, to jest herbatka. Tanio zrobić, ale czy łatwo nie? Łatwo zrobić, ale nie łatwo zrobić dobry w ten sposób. Tanio rzeczywiście, dlatego, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo często pojawiają się różnego rodzaju horrory, bo mają dużo straszaku. Słuchaj, my już gadamy sobie chwilę i tutaj przecież my obiecaliśmy, w końcu obiecaliśmy rozlosowanie tych kubków. Właśnie. Więc teraz dam ci chwilę, poszukaj sobie najpierw jakiś komentarz, który ci się rzeczywiście bardzo spodobał i zapadł w pamięć. Nie wiem, ile mogę scrollować, ale zobaczę. Możesz niedużo mogę, wiesz, blokuje mi na pewnym etapie. O, proszę bardzo, a ja mam, ja mogę i już nie mogę. Ja mogę do 11:17, czyli mogę pół godziny cofnąć. A ja nie mam godziny nawet. Ja mam pół godziny mam. Ale chyba, że coś wcześniej było, co zapadło ci w pamięci, jak coś tam pytali. Kurde, dużo było. Ja ostatnio oglądałem Miasto Woskowych Ciał, czy coś takiego. Tak sobie oglądam i mówię, panie, jakie to miasto, pamiętam Dom Woskowych. No właśnie, dom. To nie o to chodziło przypadkiem? Nie, możliwe. Bo dom kojarzę, ale miasto nie. A Dom Woskowych to nie jest czasem Wesa Cravena? Nie. Dom to jest tego gościa od Luster. Aleksander Aja, coś takiego. W układzie to jego pierwszy film. Wes Craven to musiał, powiem ci szczerze, produkować, bo pamiętam, że nazwisko właśnie możliwe. Gdzieś tam mi się przebiło. Wszystko jako producent. Już sprawdzę, bo coś tam wiem, że był Ostatni dom po lewej. Powtarzałem jakiś czas temu ten Dom Woskowych. Widać jednak. Craven to właśnie Ostatni dom po lewej, no chyba. Pewnie coś pokombinowałem. Zobaczysz dom. Podejrzewam, że tutaj dużo osób nie ma, które też ciekawe pytania zadawały. Kurczę, ciężko, bo jak scrollować nie można. Nie, rzeczywiście, to jest Jaume Colessera robił House of Wax. I to jest, panie i panowie, przyznaję się bez bicia, widziałem to w kinie. Wow. Miałem taki okres, dostał złote maliny. Miałem taki okres, że pracowałem w kinie, więc bardzo często sobie oglądałem różnego rodzaju filmy i to była niesamowita sprawa. Pamiętam, oglądałem film, chyba The Jacket nosi tytuł. To jest rzeczywiście bardziej dramat psychologiczny i byłem sam i jedyny na tym. Rewelacyjnie naprawdę. Adrien Brody? Tak, Adrien Brody grał rolę główną. Brody, tak. Brody z kosmosu. Obłęd. Polski tytuł Obłęd z 2005 roku. Niesłusznie oskarżony o morderstwo weteranów wojny z Iraku zostaje osadzony w zakładzie psychicznie chorych kryminalistów, gdzie jest poddawany eksperymentalnej terapii medycznej. Dramat thriller. Naprawdę rzeczywiście robi dosyć dobry. Zobaczcie, nawet nie wiedziałem, że Keira Knightley, Jennifer Jason Leigh, Chris Christopherson, Daniel Craig, Kelly Lynch. O jacie, ale fajna obsada była. Także wiadomo, jak to
Jest dom, tak, jak najbardziej dom woskowych ciał. Jak tam masz jakieś już pytańko? W sensie komentarz? Wiesz co, a to tak. chyba wybieramy z osób aktywnych teraz, nie? Które są jeszcze? Chyba tak. Mhm. Nie wiem, czy ten pan jeszcze jest, może się doskroluję. Czekaj moment. Bo tu zadawał parę pytanek, pamiętam. Tylko ja ślepy jestem. DM Malek bodajże. O, monitor sobie zgasiłem, fajnie. O, proszę bardzo. Malek. Pisał wcześniej parę pytań. Dobrze. Jeżeli Malek jesteś na czacie, odezwij się, a to wtedy oznacza, że dostajesz ode mnie taki oto fajny kubeczek bez zawartości. Nie będzie w nim herbatki. Będzie woda. Ode mnie naklejki, zestaw naklejek. Odezwij się i dogadamy szczegóły osobiście, w sensie, że się odezwiesz, że coś zrobisz i będzie fajnie, a ja teraz To sobie musi i do ciebie i do mnie pisać. dokładnie, jak najbardziej. A teraz ty sobie pogadaj, a ja sobie poszukam. O, jest pan Malek, dobra. A to ja sobie Jest. pogadam. Super, Jak rewelacja. macie akurat pytanka, to idealny moment, to ja mogę odpowiedzieć teraz. Malek, skontaktuj się z Rafałem w sprawie naklejek, ze mną w sprawie kubka i będziemy załatwiali sprawę. Ja jestem na Facebooku, Twitterze, na Insta, nawet na LinkedIn jestem. Tak, pamiętajcie, jestem taki stary, święta bez Kevina. U mnie wszystko oprócz Twittera, Discord, Instagram, Facebook. Wszystkie linki u mnie masz pod live'em, jak coś pod każdym materiałem. Napisz, że to ty jesteś Malek, bo czasami ludzie się zgłaszają i Tak, piszą. screena najlepiej z kanału, nie? No, wysłać, że to będzie konto twoje. Dokładnie. Można tak zrobić. Mhm. Tutaj Szymi się pytał, ale to nie mnie, ciebie się chyba pytał, jak się nazywa twój film. Mój film, zależy o który, bo ja tak naprawdę filmy tworzę od właśnie. 90 roku. A dlaczego teraz? Ponieważ stwierdziłem w końcu, że po 22 latach kręcenia krótkometrażówek, teledysków, dokumentalnych robię pełnometraż, więc przygotowuję się. Moje ostatnie 2 filmy to jest Dzieciak, czyli to jest ten horror, o którym mówiłem. Nie ma go na YouTubie, nie jest dostępny, ponieważ w tym momencie jest na festiwalach filmowych, a one sobie nie życzą, by film dostępny był online. Teraz się zakwalifikował na festiwal w Londynie, a na początku stycznia dostaliśmy nagrodę na festiwalu w Colorado dla najlepszego horroru krótkometrażowego oraz za najlepszy dźwięk. To jest Dzieciak, jego nie znajdziesz co najwyżej zwiastun, a drugi to jest Predator Celtic Days, Predator Czas Celtów, on jest dostępny na YouTubie, chyba na koncie Dutch Schaefer, czyli ten z Predatora. Od razu wszystkich przepraszam za dźwięk w 3 scenach, bo jest beznadziejny, ale to wiadomo, człowiek się uczy na błędach. No. A to zawsze tak robię, bo widziałem dużo krótkometraży, co są na YouTubie i też są festiwalowe. Czy to najpierw po prostu najpierw sprawdzają, a później wychodzi? To zależy jakie festiwale po prostu i większość z nich jest tak, że oni chcą mieć najlepiej jak ma film status premiery, że na przykład premiera w Polsce, że nigdzie nie był pokazywany, albo premiera na kontynencie, że tam światowa, to wiesz, oczywiście wtedy łatwiej też film, żeby się zakwalifikował na festiwal, a tak naprawdę festiwale sobie życzą. Teraz jest inna sytuacja dodatkowo, gdyż ludzie nie przyjdą do kina, nie zobaczą tego, tylko jest wszystko online. Co nie tak mówię, teraz będzie Londyn, więc wiadomo jaka sytuacja jest. No u nas studyjne otworzyli, zobaczymy na ile czasu. Dobra, Malek na Instagrama, spoko. Gratuluję. Ja też już znalazłem sobie osobę, która rzeczywiście też pytała, kilka ciekawych pytań się pojawiło. Zobaczymy, czy jesteś na czacie. Wojciech Wieczorny. Prawda. Wojciech, jeżeli jesteś na czacie, daj znać, odezwij się. No mi umknęło, ja już nie miałem tego scrolla chyba, ale tak, potwierdzam. Czy dzisiaj pobijemy rekord? No właśnie chciałem odpowiedzieć, tylko rekord czego? U Marcina Statystyk, czy... Domyślam się, że Stixowi chodzi o czas gadania. Pobiliśmy na pewno, bo dziękuję bardzo wszystkim dla Was te wielkie brawka za to, że aż tyle osób było. Rekord oglądalności jest. Rekord łapek, nie wiem w tym momencie jeszcze, bo nie widzę ile jest łapek. 85 na razie. 85, więc kto jeszcze nie dał łapki w górę albo w dół, bo jeżeli się nie podoba to, co gadamy, to dajcie w dół. Tak naprawdę dla YouTube'a to nie ma znaczenia, po prostu jest ważna interakcja. Dobrze, widzę, że galeria... Pan Wojciech. Jest pan Wojciech, super. To Wojciech, zgłoś się do mnie, proszę bardzo, że mnie taki cudaczny kubek. Jak to mawiał Nikoś Dysma, to jest kubek polski, bo wszystko co polskie jest dobre dla mnie, a wszystko co zagraniczne szkodzi, bo każdy Polak ma polski organizm. Odezwij się, czy to na Facebooka, Instagrama, nawet jeżeli chcesz wysłać maila, to jak wejdziesz w informacje na moim kanale, to tam jest mail, możesz wysłać. Napisz po prostu, że to ty, żebyśmy... Ty, tak. Proszę U mnie bardzo. to samo, też pisz śmiało. Macie podwie nagrody dzisiaj.
Dostaniesz od Rafała między innymi takie fajne naklejki, taką fajną O, naklejkę widzę, że przyklejona. dostajesz. Oczywiście, że tak. Elegancko. Tutaj część mi Maja stwierdziła, że to można widać, że ten, ale No, to jest troszkę. mój kapownik. Jak w kinie już wchodzę z kapownikiem, to mówię, o, jaki dzisiaj film będziesz recenzował? A ja mówię, zobaczysz. Właśnie muszę kupić tę podkładkę i sobie notes jakiś taki fajny, bo czymś... Świetna sprawa, naprawdę świetna sprawa, bardzo ci przydaje tego samego, używam już Kiedyś miałem, wiesz, bo ja używam jakieś w zwykłym zeszycie Bassgram, to tak wiesz, cienko. Aha, chodziło Stixowi o rekordy długości live'a. To 3,18 jest to też chyba, co? Powiem tak, nie, z Lincolnem zrobiliśmy chyba ponad 4 godziny. O, kurde. Wiesz co, motyw jest taki, no, Lincoln jest gaduła, a ja też jestem osoba, która lubi stulać, więc wiadomo, jak Ja tam jest. przykracam, gdzie mogę, szczerze. W ogóle w tym roku nie ma wyjść Paranormal Activity 7. Jak myślicie, czy te wszystkie nowe części faktycznie dobre są, powinny zakończyć się już tę sagę, bo powiem, te pierwsze części, które widziałem, były dobre. Ty mów, a ja sobie popatrzę sobie na IMDb Pro, o co chodzi. Dobra, czekaj, bo mi zniknął ten komentarz. A dobra, mam go. Paranormal Activity 7, ale nie wiem, czy w tym roku, szczerze, bo ja jak robiłem research i zapowiedzi na ten rok, to nie było daty podanej tego seansu. Ale tak, było w planach kolejna. Tylko nie wiem, czy 7, bo to jest chyba pewnie kolejny spin-off, dlatego, że tam były 4, a później były spin-offy jakoś tak, więc 7 jakby nie byłaby adekwatna. Paranormal Activity 8, panie i panowie, jest zapowiedziany na 2022 rok. Fabuła jest, już wam mówię, kilku studentów wprowadza się razem, 4 studentów wprowadza się razem i odkrywają w domu dziwne rzeczy, że dom ma dziwną przeszłość, nawiązując do wydarzeń z 1988 roku. Już wam powiem, czy ktoś jest połączony. Nie ma, na razie jest tylko Oren Peli, ale to jest scenarzysta pierwszego. Tak, oryginalny. Ale jako producent jest? Nie, jako osoba, która napisała oryginalny scenariusz, więc pewnie coś w ten sposób. On już raczej nie wróci. To tam dokończając na te pytanie, uważam, że dawno powinni skończyć. Precyzując. Ale ja wam powiem zaraz, czemu nie skończą. No bo się opłaca, to nie skończą. Mhm. Bo póki się chociaż zwraca dwukrotnie, to po co kończyć, nie? Panie i panowie, oryginalny jest z 2007 roku. 7, no. Tutaj było 3, 4, 5, 6, a widzisz, no chyba 1, 2, 3, 4, 5, tak, 6. ale są 2 spin-offy. Dobrze, to patrzymy na ten Paranormal Activity The Marked Ones, czyli naznaczenie bodajże. To jest 2014 chyba. 2014 i słuchajcie, budżet duży, $5 milionów, ale zarobił na całym świecie 91. A więc, zobacz na jedynkę. Słuchajcie, więc powiem w ten sposób, że jeżeli nawet niech będzie reklama kolejne 5 baniek, to z 10 zrobiło się 91, więc jest ogromnie. A jedynka już patrzę z 2007 roku. $15,000 zdaje się. $15,000, a zarobił na całym świecie ponad 193 bańki. Jak za darmo, nie? Więc, no dlatego to mówiłem, więc panie i panowie, dopóki będą ludzie przychodzić do kina, dopóki my będziemy, bo to też jest woda na młyn dla nas, bo jeżeli nagle wchodzi kolejny Paranormal Activity, to znaczy, że ludzie chcą oglądać ten film. Skoro ludzie chcą oglądać ten film, chcą obejrzeć również recenzję, więc my taką recenzję wam robimy. I nagle się okazuje, że proszę bardzo, jest mnóstwo. Jak najbardziej, oczywiście, że... Ja przyjmuję i Nowa droga bez powrotu, czekam aż w tej Polsce ma być na VOD. Czemu nie? Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, patrzę, co tutaj jeszcze piszecie. Marek Ogórek, że ja czekam na Nie oddychaj 2. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Mogę się doczekać. To jest taki motyw. Hejka Blanka, witamy cię bardzo serdecznie. To jest taki motyw, że no, to jest film, którego ciężko zrobić. Też myślę, co oni chcą zrobić. No tam na pewno się zwrócił, bo innej opcji nie widzę. No bo nie ma sensu, nie? No co, prequel nawet też nie ma sensu. Ja bym się właśnie bardziej bym się zwrócił ku prequelowi. Zobaczymy, co tutaj się będzie dzieje. No już prędzej, ale szczerze totalnie niepotrzebny uważam. No, tak patrzę, budżet nie ponad 10 baniek, a zarobił ponad 157, więc prawie... To macie odpowiedź? Zobaczymy... Jest jakiś zarys fabuły? Jedynki czy dwójki? Tej dwójki, bo jedynkę znam, ale dwójki. Co oni chcą z tym zrobić? Ja nie widzę żadnego pomysłu na ten film. Dwójka na 2005. O, proszę bardzo. W tym roku ma być, no? Blind man returns to terrorize more unsuspecting people, czyli ślepy wraca, żeby terroryzować kolejne osoby. Ale to oni się do niego włamali. No właśnie. Więc to co, znowu się włamią? I słuchaj, i Steven Lang wraca ponownie, czyli jakbym mógł nie wrócić ponownie, ale jeżeli zagadał,
marca. No zobaczymy, powiem ci A to szczerze. już nie lepiej prequel, że na przykład jego historię czy coś? Nie wiem, zobaczymy. Data jest na 13 sierpień 21 Na wakacje, no. powiedziana, więc zobaczymy, jak to będzie szalało. Rodo Sayages, pewnie oczywiście źle wymawiam, ale był producentem Masakry, która wyjdzie w tym roku. Teksaskiej Masakry piłą łańcuchową, może nie wszyscy wiedzieli, ale jest właśnie już mówię na kiedy, nie ma, na razie na ten rok. 20 baniek za Masakra nowa kosztowała. A to ma być kontynuacja kolejna. Więc zobaczymy, jak to będzie. Przyznam szczerze, tak jak mówił Rafał, ten film jest zamknięty i nie powinno się robić kontynuacji. Tak samo jak na przykład, co prawda z innego gatunku, ale Joker z Joaquinem Phoenixem jest zamknięty. Nie powinno się robić kolejnej części, ale skoro robisz film, który zarabia ponad $1 miliard zielonów, no to wiadomo, że jak jest. No trochę słabo, jakby Jokera ruszyli. Sporo osób wskoczyło, bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. To znaczy, że coraz więcej osób będzie się cieszyło moją piękną twarzą, moją nienaganną dykcją, po prostu rewelacyjnie. Dziękuję bardzo oczywiście za każdego suba, bo jest bardzo fajnie. Było 238, masz 281. Wow! To rzeczywiście algorytm oszaleje, panie. Oszaleje, nie? Z wrażenia. Będzie Hubercik Entity, bo to jest ten, co tam piorunami strzelało w tej klatce, pamiętam chyba. Co ty oglądasz? Fajne. Nie, to jest taki kurde klasyk, ci powiem. Byt, no. Fajnie zrealizowany. Sprawdzę, oczywiście. To chyba, nie wiem, czy to nie telewizyjniak, szczerze, ale pamiętam tam jakieś eksperymenty, czy coś, to jakieś pioruny strzelały normalnie, efekty jak ten, wiesz. Takie stare efekty. 81, czy coś takiego? Już patrz, a nie, na tym nie będzie. Ja oczywiście od razu przepraszam wszystkich, że ja grzebię, ale motyw jest taki, że... No, to ja też to robię, wiadomo. Większość filmów, no ja znam po angielsku. The Entity, tak. Cześć Domin, siema. J. Fury, dramat horror. Barbara Hershey, kojarzę. Ron Silver. Panie i panowie, Ron Silver. Jakiego dawno nie widziałem w dobrym filmie. Kurczę, lata całe. Rzeczywiście. Ciekawy jest. No widzisz, można zobaczyć, czemu nie. To tak samo jak na przykład bardzo nieoczywisty film wspomnianego wcześniej Wes'a Cravena, który chyba tak do końca mi się nie podobał, a rzeczywiście dużo osób się nim zachwyca. Mowa w filmie Shocker. Chyba tak jest polski tytuł, nie ma polskiego tytułu. Shocker? Tak, facet jest, coś tam zrobi, skazany w więzieniu, krzesło elektryczne wykonują egzekucję i się okazuje, że on staje się prądem i zaczyna ludzi tam załatwiać, wiadomo jak jest. Zbrodnia ze snu po polsku, nie widziałem. Nie musisz, to możesz sobie darować, bo wiadomo jak... No, takie piątki ma od ludzi. No ale widzisz, mamy lepszą dykcję od ciebie, no i super, bardzo miło. Ja nad moją dykcją bardzo długo, bardzo często nie pracuję. No. Jak najbardziej oglądam. Popatrz, jest przed 506 lat poprawił. Słuchajcie, jaki wampir. Jakbyście zobaczyli moje filmy, pierwsza moja recenzja to jest 2012 rok. To było dawno temu, kamera całkowicie inna, jeszcze niecyfrowa. Tak, ja telefonem zaczynałem w 2016. Jakbyś mój zobaczył pierwszy film, to byś spadł ze stołka. Ja teraz lecę na telefonie cały czas. Przyznam ci szczerze, że... Ale ładnie, dosyć. Jest dobrze, bo wiesz, sytuacja była taka, że kiedy gdzieś mniej więcej w okolicach października, listopada ogarniałem to, że tak powiem technicznie podnieść swój poziom mojego kanału, no to stwierdziłem, że trzeba mi nowy mikrofon. Kupiłem sobie na eBayu Yetiego, w ogóle Yeti, dałem za niego na przeliczeniu na złotówki 400 zł, patrzyłem teraz, on kosztuje 1600 zł. Drogi jest, no. Wiadomo jaka jest sytuacja w tym momencie. Ale nowy to był? Nie, używany. Ale to i tak mało dałeś. Dużo osób oczywiście pracuje z domu, więc wszelkiego rodzaju Zoomy, Skype i tak dalej, wszyscy potrzebują dobre mikrofony. Kamery tak samo i w tym momencie patrzyłem jakąś kamerę i nie było nic ciekawego, więc mówię, kurde, skoro ja mam telefon, który ma możliwość robienia zdjęć i nagrywania filmików, musi mieć możliwość, żeby używać go jako webcamu. No okazało się, że jest. W tym momencie jak najbardziej na razie mi to wystarczy. Chodzi mi fajny aparat po głowie, ale rzeczywiście sam aparat jest tani, oczywiście wiadomo, soczewki, panowie, soczewki to jest dopiero... Tak, ale mamy podobną jakość. To ja mam z kamerki internetowej, wiesz, bo też do live'ów lustrzanki bym nie brał, nie? To bardziej do recenzji. Tak, właśnie o to chodzi. Znaczy używałbym w dwa sposoby, prawda, bo są aparaty, które możesz używać jako kamerę do Sony A6100 bodajże, jest taki macie, który można używać. Musisz go oczywiście dokupić kartę Elgato, musisz kupić baterię, która ma wyjście, żeby
nie będziemy wchodzić w sprawy techniczne. No, do live'ów, tak? Masz na myśli? Tak, jak najbardziej. Oczywiście, że tak. No, Zobaczymy coś. takie też, co mamy, wystarczają. Do live'ów spoko. Oczywiście, że tak. Dobranoc game, cześć, fajnie, że byłeś. Dobranoc. Pamiętajcie, osoby, które wygrały dzisiaj kubki, naklejki, odezwijcie się, żebyśmy wiedzieli, co to jest. Ja tu jestem od początku i bardzo dobrze. A, to nie widziałem. Widzisz. Ja też, bo akurat przyznam szczerze, że Domin chyba dzisiaj pierwszy raz tak jest aktywny, ale to fajnie. Ale czy od początku odcinka dzisiaj, czy od początku kanału? Jakie macie ulubione włoskie horrory, u których reżyserów włoskich oprócz Bavi i Argento, oczywiście jak podchodzicie do Giallo? A źle przeczytam pewnie oczywiście, ale to wiadomo jak jest. Zapomniałem, jak to się czyta. No. Ja dużo nie siedziałem we włoskim kinie, więc nie znam tam wielu reżyserów. No tutaj ci raczej więcej niż te dwójkę nie wymienię. No nie wiem, Suspirię mogę ci podać, czy mogę ci podać na przykład te Cannibal Holocausty, ale we włoskim mam dużo do nadrobienia. No, nawet w hiszpańskim trochę więcej siedziałem. Troszkę jeszcze więcej w azjatyckim, ale ciężko mi się wypowiadać o włoskim, bo jednak nie znam wiele też. Bo ten Giallo to chodzi o nurt jakby ten cały, nie tam horrorów, nie pamiętam kiedy to się zaczęło dokładnie, ale też ciężko mi się wypowiadać, jak jakoś tam po łebkach znam temat. Dobrze, ja zaraz powiem, bo szukam horroru, który widziałem wiele lat temu, tylko oczywiście nie pamiętam jaki jest włoski tytuł. Tytuł polski, kiedy oglądałem go w latach 80. był 7 bram piekieł. Coś mi świta. Powiem tak, znam więcej tych tytułów niż widziałem. O, pokazuje się, jest coś Ktoś tutaj. mi to na live na jakiejś liście chyba podał, wiesz? Mhm. Nie Hotel 7 bram? Nie. Możliwe, wiesz, czekaj. Lucio Fulci, włoski. Hotel Już- 7 bram. Ej, widziałem to nawet, 5 dałem. Zaraz sprawdzę, wiesz. Nie pamiętałem nawet, że to oglądałem, no proszę. Takie też mam parę, co mi z pamięci wypadły. Czasami tak jest, że wiesz, że się nie widzi, nie ogląda takich rzeczy. Gdzie to jest? Jest tutaj. Tu. Zobaczmy, czy to jest ten sam, który tutaj mi się Tu Vivari nel Torre. To jest Hotel 7 bram, taki jest tytuł tak. rzeczywiście. No to ja dałem piątala. Ja go oczywiście, że dałeś piątale, widzę. To jest film, który widziałem dawno temu. Pamiętam jedną scenę i zrobił na mnie wrażenie. Wtedy, kiedy oczywiście oglądałem, to miałem, skoro to jest film z 81 roku, czyli ja go pewnie oglądałem gdzieś w okolicach, wiadomo jakie wtedy były czasy, około 87, 88, czyli miałem jakieś 8-9 lat. No tam jest dużo perełek, to prawda, co piszesz. Jest Ja nie pamiętam nic z tego filmu, ale... dużo rzeczy. Tam pamiętam, jeżeli to jest z tego filmu, poprawcie mnie, jeżeli nie, ale taka chyba scena była, że tam ktoś wchodzi po schodach, jakiś facet wstaje z wanny, facet podchodzi z gwoździem, przykłada gwoździa mu do czoła i mu wbija mu do głowy. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli chodzi o nurt Giallo, bardzo mi przykro, akurat niestety jestem nie w temacie. Ja kurde mam problem z nazwiskami, a szczególnie jak to jest Włochy i jakaś Hiszpania, to już bardziej zapamiętuję amerykańskie, ale też nie znam wielu, tak szczerze. Po prostu mi wylatują z pamięci. Przez to, że na przykład ogarniasz język angielski, to wiesz, jak to łatwo zapamiętać. Dobrze, patrzymy dalej. Od początku live'a, dziękuję bardzo. Bardzo nam jest miło. Okej. No i super, Nocny Tygrys pisze bardzo mnie. Do której live'ik? Nie wiem, zobaczymy zaraz. Nie to, że nagle planujemy w tym momencie już opowiedzieć swoje wyróżnienia. Skończymy za 5 minut? To skończymy za 5 minut. Skończymy za 48 godzin? To wiadomo. No jeszcze 21 do doby. Będzie do północy? Nie, do doby. Nie, do doby pełnej live'a, czy 24H. Aha, no to także spokojnie damy radę. Oczywiście będzie zapis, wiadomo jak to jest, ja zawsze wszystko daję. A podeszesz mi ten zapis, bo u mnie tak kurde ciężko będzie tam, to będzie wyglądało. Ale w sensie chcesz fizycznie go dostać? No jakbyś mi pobrał z YouTube'a, bo tam można pobrać. Ja go mogę pobrać ze Streamer oferuje taką wersję nawet. Bo wiesz, tam u mnie jest taka adnotacja, że jest u ciebie live i tak dalej, nie ma dużego ekranu, ten lepszy zapis byłby od ciebie. Oczywiście, nie ma jak najbardziej. Ja też wrzucę. Wszystkie te komentarze, które wrzucamy i tak dalej, to też będzie na tym, bo to się zapisuje. No właśnie, bo ty masz to, no to jest super. Wiesz, to jest to, że akurat ta aplikacja to ma, są plusy, omawiał plusy ujemne. Ujemne, oczywiście. Na przykład nie wyświetlają się, jak ludzie wbijają suba, to się nie wyświetla na przykład. Donaty też, nie? Coś za coś. Nie wyświetlają, ale na przykład masz te rzeczy, no słuchaj, w końcu, tak jak mówisz, jest coś za coś, wiecie jak to jest. Tutaj Nocny Tygrys poleca Ratman z 88 roku, klasyczny włoski, świetny horror wiadomej klasy. No to B minus.
Pamiętaj, najlepsze westerny to były zawsze spaghetti westerny i wiadomo jakie jest z kinem włoskim. Człowiek Sztur mi wyskoczył. Macie jakieś większe oczekiwania co do nadchodzącego Candymana? Pyta nas Krystian Guździaszek. Piękne nazwisko. Oczekiwania. Ja się nie lubię nastrajać, to też ostatnio mam taki patent od paru lat, że się nie lubię nastrajać, bo się później zawodzę. Oryginał sobie powtórzę i go lubię, ale powtórzę go jeszcze do recenzji przed tym nowym, natomiast tam będzie bardzo młoda reżyserka, 30-letnia zdaje się. One potrafią, na przykład ostatnio był Saint Maud od brytyjskiej reżyserki, też w okolicy 30, więc byłbym bardziej może nastawiony, gdyby mnie troszeczkę zwiastun przekonał. Z reguły jest tak, że zwiastun się podoba, a w tym filmie no, różnie bywa, a tutaj nawet sam zwiastun mnie już nie przekonuje. Troszeczkę taki kliszą ograny, jumpscarem, takie obstawiam, że 6/10 będzie. To się właśnie włącza światełko, bo zawsze tak jest, albo przynajmniej bardzo często, że w zwiastunie dadzą nam wszystko co najlepsze. A potem no właśnie, a jak to już jest słabe? No właśnie, to tutaj jeszcze jak reklamę dajesz, która cię nie przekonuje, no to Houston, mamy problem. Boję się tego filmu. Boisz się? No zobaczymy. W tym momencie data jest znowuż 27 sierpień. Tak, data już jest, no. Zobaczymy jak to będzie. No to jest Szczur Władca, właśnie Stix tam pisze, tak, Ratman. No ale tam słabe oceny widziałem, a ten Redman, ale ci się podobał? Może i perełka, nie wiadomo. Zobaczymy, tylko nie Candyman. Pamiętam, że kiedyś też na czacie ktoś poruszał o tym filmie i ja mówiłem, że nie powiem 3 razy tego, bo się oczywiście boję. Ktoś mi tam napisał, ty, a w tym momencie cofnąłem 3 razy i cofnąłem ciebie i powiedziałeś to 3 razy pod rząd, co teraz? Także o kurde. No, a tam Candyman był spoko pod tym względem, że te osy, co mu do buzi wchodziły, to prawdziwe były. Tak, w ogóle tam już sytuacja była taka, że oni specjalnie wybierali młode osy. Bo one nie żądlą, nie? Chyba. Tak, one jeszcze nie mają wykształconych żądeł i one w tym momencie były prawdziwe osy, one mu wchodziły do ust. One były specjalnie, to właśnie dodatkowo jakaś specjalna rasa, która była hodowana tylko i wyłącznie po to, aby wystąpić w tym filmie, bo to wiadomo, że w Ameryce PETA, tak się nazywa bodajże, ta cała organizacja ochrony zwierząt, one były wyhodowane że tak powiem brzydko, na potrzeby tego filmu. Tam grały w tym filmie przez 2, 3 dni, bo później oczywiście już nie mogły, bo już się robiły żądlące, jakkolwiek by to nie zrobiło. Wypuszczali je na wolność, tam wrzucali je do pasieki czy gdziekolwiek i potem nowe i tak dalej, i tak dalej. To jest sytuacja naprawdę niesamowita, że ktoś pomyślał o tym, żeby coś takiego zrobić, bo na przykład zaraz sobie przypomnę, jakiś horror oglądałem i akcja się dzieje, nie wiem czasem czy nie którąś z teksaskich masakr piłą, że akcję chyba film kręcili w jakimś miejscu, gdzie było mnóstwo aligatorów. No i zatrudnili człowieka, który się zajmował, no nie wiem, może nie tresowaniem aligatorów, to złe słowo, ale po prostu potrafił ogarnić, łapał i tak dalej. Żeby rzeczywiście ogarniać aligator, żeby nie nakręcili film, się okazało, że to teraz strzelę z czapki, ale że powiedzmy kręcili go na przykład w listopadzie, a to jest okres, kiedy te aligatory na przykład nie są aktywne, w ogóle nigdy nie przychodziło, bo one są tam aktywne na przykład od marca do maja. Facet siedział tam chyba kilka tygodni w tym miejscu, gdzie kręcili, zgarnął pracę i nic, ani jednej rzeczy nie robił, ale to fajnie, że no to krap, nie? Ale z drugiej strony, jak te osy mieliby zrobić wtedy, co? No efekty byłyby cienkie. No, nie ma takiej szansy, to były panie i panowie czas przed CGI, przed komputerowo generowanymi efektami jakości dobrej. Bo animacja poklatkowa? Nie. Nie, trzeba było to pewnie zrobić, wtedy był już dostępny, w jakiej jakości, no to nie inna sprawa, inszość, jak mawia kabaretnenówka, green screen, co nie? Ale to też nie było. Ale tragicznie by wyszło sztucznie strasznie. Wyszło rzeczywiście dobrze, tak. Klasa 1999, jakoś tak, co tam ma 2 filmy. Klas? No. Pytanie chyba do ciebie jest. Nie wiem. Szczerze, to zdziwiło mnie, że inni nie pojawili się na twojej liście, a zdziwiłem się, bo nie sprawdzałem nigdy twojej oceny tego filmu. Że pojawili się, tak? Że inni się pojawili. Nie sprawdzałeś oceny. Ja innych recenzowałem, dobre 2 lata temu chyba, no. Tak dzisiaj mi się przypomniało, że no kurde, jest taki film, trzeba o nim powiedzieć, bo coś tam wnosił do gatunku, nie? Ja staram się też dobierać takie, coś tam wnosiły. Bartosz nam poleca bardzo ładny film. A to nie z tej strony chyba, co ja myślę. Może z jakiejś innej. Zwiastun nowej. To jest, wiesz, to jest nowa piła. To jest jeden z tych filmów, które czekamy. Ja w ogóle mam taki, bo jak mówiłem wam wcześniej,
tworzę również filmy i pracuję nad filmem pełnometrażowym i mam kolegę, z którym współpracuję przy okazji doboru obsady. Takie polskie piękne słowo jest casting. No i mówię mu, że będę robił kolejny film i tak mówię, że tak powiem, kogo masz w swojej stajni. No i panie i panowie, zaproponował mi po pierwsze Kostas Mandylor, bodajże tak się nazywa. Ci, którzy oglądają Piłę, to chyba w 2 częściach występuje w roli głównej, w 4 chyba i w 5. Kane'a Hodera mi zaproponował, panie i panowie, a ci, którzy znają Michaela oraz Jasona, to wiedzą, że on właśnie Michaela oraz Jasona grał, bo był Jasonem, ale w jednej części był również kaskaderem dla scen z Michaelem oraz zdrada oraz on też grał Freddy'ego Krugera. Ej, co jest, kurde. Jest taka scena chyba Jason Goes to Hell, tam mi się wydaje, kiedy na końcu jest maska, zostaje Jasona i taka łapa Freddy'ego jest i ją wciąga. To jest właśnie ręka Kane'a Hodera. I trzecią aktorką akurat tym razem było z Halloween, jest kobieta, która w nowej wersjach, czyli w wersjach Roba Zombiego zagrała rolę Laurie Strode. I w tym momencie sobie oczywiście nie przypomnę sobie, jak ona się nazywała, ale tych 3, ja mówię, co ty stary mi wszystko z horrorów proponujesz, że nie będę robił horror, tylko to będzie dramat akcji psychologiczną. Ja tak akurat te 3 osoby mam w stajni. No i... Wiesz, mnie Piła z zwiastun bardzo zainteresował, bo tam jest Samuel L. Jackson, no i on, wiesz, jak jest klasyczny tekst z Piły You wanna play game, to tutaj jest You wanna play game, motherfucker, no wszyscy Jackson wchodzi i sprząta. Ja nigdy nie robię reakcji na zwiastuny, a nagrałem reakcję na zwiastun Piły i Candyman się załapał, bo ten tekst był po prostu, nie? I L. Jackson. Tylko to mnie przekonało. Czytałem właśnie, że Samuel L. Jackson to jest człowiek, który najczęściej właśnie na świecie jakieś rekordy pobija odnośnie tego tekstu, co nie? Tak no nie dziwię się. Tak samo jak Danny Trejo, to jest aktor, który w Księdze Rekordów Guinnessa, on najczęściej ginie w filmach. W maczecie. Wszędzie. On praktycznie biorąc co drugi film, inaczej. Ale wiesz, w jakich on krapach gra? Wiem, ale wiesz, co ci powiem? Wiesz, jak on na tym kasę czepie? No na pewno, bo jak jest dużo filmów, to mogą być i słabe. Kiedy gadałem właśnie z Kaustafem odnośnie tych aktorów, no to mówi Kane Hodder, który grał Jasona, czyli grał Jasona wiele lat temu, on w tym momencie wyciąga $5000 za dzień. O kurde. W tym momencie wyobraź sobie, że Danny Trejo kręci chyba po 5 czy 6 filmów, jeżeli nie więcej rocznie. Niech na przykład wbije na 4 dni i dostanie na przykład, a Danny Trejo to nazwisko dużo większe niż Kane Hodder, niech na przykład dostanie $20,000 za dzień. No to stary, on wbija na tydzień i przytula $100,000, dziękuję bardzo i leci dalej. No to on taki rocznie, on potrafi zarobić tyle, co Tom Cruise normalnie, bo wiesz, Tom Cruise za jeden film dostanie 15 baniek, a Trejo zrobi 20 filmów i wiadomo. Ja musiał 10 lat pracować. On nawet grał w filmie z rekinem sztucznym wklejonym, to już było. Ja ostatnio omawiałem z znajomymi ciekawy film, a mianowicie Dom, który zbudował Jack. A to von Trier'a. Larsa von Trier'a. Pamiętam, pierwszy raz spotkałem się z jego twórczością przy Antychryst? Przełamując falę. W kinie widziałem. Ja Antychryst i ten widziałem. No on jest bardzo specyficzny. Też byłem w kinie na Jacku. Masakra dla mózgu. Jakub Olkowicz pytanie zadaje dosyć hardkorowe. Co sądzisz o The Boy 2? Chyba, że my gadali o tym jakiś czas temu, pamiętasz? Było. No ja mówiłem, że zrobili z tego Branabel, czyli męską Annabel, bo The Boy pierwszy mówi tak, nie ma tam nic paranormalnego, jest gościu w ścianach, a w 2 mówią, ej, to jednak jest paranormal, on był opętany i pieprzą koncept całej 1 razem z 2. Po co? Pytanie od Adasia, czy Candyman jest wart polecenia? Uważam, że jest. Oryginał, tak. Łukasz pisze, że w Jason Goes to Hell cały baterię FBI jest zasadzkę na Jasona, to jest po prostu porażka. To jest chyba ta część, gdzie serce opętało koronera chyba, jeżeli się nie mylę. Tak, pamiętam, no. Tam jest Jason FBI Open Up. On to serce tak. W ogóle. Przekładał coś? Nie wiem, no było. Opętało on to po prostu, ten koroner, patrzeć na to serce i wiesz. No, pamiętam tę scenkę, nie? Ja bym sobie o niej nie przypomniał, jakbyś mi nie powiedział. W lustrze, tylko popatrz, jak wampir, popatrzysz, wampira w lustrze nie ma, to jak popatrzysz w lustro, tam jest Jason. Mi w ostatnim czasie przypomina się wiele horrorów, pisze Lemon, ale niestety przez to, że jak miałem po 80 lat, to nie pamiętam tytułów, ale pamiętam akcje w horrorach. To jest bardzo, powiem ci szczerze, bardzo często, jak ktoś na przykład pisze, że słuchaj, czy kojarzysz taki film? Tak, dużo mam tych pytań. I kurczę, o ile powiedzmy czasami są rzeczywiście jakieś fabuły bardzo oryginalne, to kojarzymy, ale jeżeli dostajecie była laska, która zrobiła to i to, jest stary, no to mam w tym momencie 20 tysięcy filmów, także, no ale to rzeczywiście... Horror, gdzie jadą do lasu i... I to jest bardzo, bardzo często... Dużo mam tych pytań, naprawdę.
Breaking Bad, jak danemu ucięli łeb i przykleili do żółwia, no różnie jest. Tam też grał, ja nie widziałem jeszcze Breaking Bada. Gdzie on nie grał? Dany Trejo nawet pojawiał się, oprócz tego, że w Maczecie, to w Predatorach też się No. pojawił, a że było śmieszniej, ponieważ obydwa filmy produkował Roberto Rodriguez, czyli jego kuzyn, Mhm. to plany były obok siebie i Dany Trejo najpierw tutaj grał w Machete, po to by wieczorem pójść na plan Predatorów i grać kolesie. W ogóle motyw był taki, że w Predatorach, kiedy Roberto Rodriguez ogarniał scenariusz i podesłał danemu Trejo, tak czytacz mówi, ty, tutaj masz aktora i jest napisane, że to ma być aktor w typie, jakiś aktor w typie danego Trejo. Wiesz co? Ja wyglądam jak dany Trejo, może mnie zatrudnisz. To jest gość, co? Kurde, niedługo w obecności będzie, zobaczysz. To jest paradoks, panie i panowie, to jest rzeczywiście paradoks. Biznesmen dobry. Kto? No, Trejo. Trejo, oczywiście. Jak będziecie w Stanach, spróbujcie takosów od danego Trejo, nie możecie nie zobaczyć. Dobrze, słuchajcie, panie i panowie, to było 10 ulubionych filmów z gatunku horror Rafała, Galerii Horroru, człowieka, który jest Sith Lordem horroru, jeżeli chodzi o polskiego YouTube'a, chyba nawet o światowego YouTube'a, bo przyznam szczerze, że rzeczywiście jest dobrze, bardzo ładna. To jest jak widzicie tego popa, to jest rzeczywiście, oni się wzorowali na Rafale, jak go tworzyli. W momencie tam ogolili tego popa, bo stwierdzili, że wiesz, z taką twarzą to on może tylko kanapę reklamować. A wiesz, jaką ona ma ciężką głowę? On jest jakiś nienaturalny. Jakbym zabił nią. No widzisz, czasami można używać. Ja przyznam szczerze, że moje dziewczyny kolekcjonują popy, tylko one akurat kolekcjonują popy z Harry'ego Pottera, wszystko co jest związane z Harry Potterem. Bo on ponad 100 już im wbiło, co nie? Nice. Oczywiście, że tak. Rafał, czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć do naszych widzów, zanim cię wyłączę? Pozdrawiam widzów. Dziękuję za dużo pytań. Było miło i przyjemnie. Prawie 4 godziny, także widzimy się na pewno z Marcinem za jakiś czas u mnie, jak ustalimy datę. I spoko, że mieliśmy różne pozycje też. Nie koniecznie seksualne może, ale na liście. No z tym mogło być tak, wiesz, odległość 2000 km byłoby... Wiesz, są kamerki. Są kamery. No, a lubisz jeść frytki bez soli? A lubisz jeść frytki z ziemniakami? Takie żarty są, że... Niby można, ale po co? Można, oczywiście. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo jeszcze raz za to, że byliście z nami przez te prawie 4 godziny. Osoby, które wygrały nagrody, czyli kubki, naklejki, odzywajcie się do Rafała, odzywajcie się do mnie. Wyślemy, jak tylko szybko będzie można. My oczywiście przy okazji kolejnego odcinka widzimy się za tydzień. Rafale, tobie już w tym momencie dziękuję i do usłyszenia na twoim tym razem kanale. Pa, pa. Ja dziękuję wam bardzo wszystkim za to, że dzisiaj byliście z nami, że wytrwaliście te trudne chwile, ale rzeczywiście przynajmniej to jest to, że oglądamy sobie i gadamy o dobrych filmach i jak rozmawiamy z kimś, kto jest kompetentny, to jest to naprawdę czysta przyjemność, bo no, nie będę wymyślał koła na nowo, nie będę otwierał wyważonych drzwi, mówiąc, panie i panowie, Rafał z Galerii Horroru zna się na horrorach. Ale tak jest. My widzimy się na żywo za tydzień. We środę wbija ostatni odcinek z cyklu Kultowe Horrory, jeżeli chodzi o serię Krzyk. Będą to ciekawostki. Za 2 tygodnie wtedy wbije Teksaska Masakra Piłomechaniczną. Tak, w piątek nowa recenzja. A ja wam za dzisiejszy wieczór już dziękuję. Cześć.